Nigdzie tego dotychczas nie opowiadałem o takich szczegółach. Właściciel wraz ze wspólnikami potężnej Wise Group oraz youtuber prowadzący kanał Wise Business School. Czego da się dowiedzieć o budowaniu sprzedaży, strategii, procesów, marketingu. Dowiem się wszystkiego. Pewnie gdybym się cofnął w czasie, to nie pozwoliłbym na tak szybki wzrost już. Zepsuliśmy pewnie, nie wiem, kilkanaście projektów. Na tym pytaniu wysypuje się większość właścicieli firm. Witam Cię jak zwykle bardzo serdecznie, jak zwykle w doborowym towarzystwie i jak zwykle intymnie. Muszę Ci się przyznać, że to jeden z ważniejszych odcinków dla mnie, bo dzisiejszy gość jest jednym z kamieni milowych tego podcastu. Jest z nami człowiek, którego nie trzeba przedstawiać, ale spróbuję. To w mojej ocenie najmłodszy ojciec sprzedaży w Polsce, choć stara się wyglądać starzej, ale nas nie oszuka. Uczy nas od wielu lat swojego podejścia do sprzedaży. Od takiej ludzkiej strony. Głęboko wierzę, że miał największy wpływ w ocieplaniu wizerunku sprzedawcy w Polsce oraz tępienia standardowych metod sprzedaży opartych o wciskanie ludziom czegoś, czego nie potrzebują. Edukował nas przez wiele lat, zupełnie za darmo i wierzę, że to właśnie dzięki temu zbudował małe, rozważne imperium. Jest niesamowicie otwartym człowiekiem, który, mam wrażenie, nie podejmuje żadnej nieprzemyślanej decyzji. Można wręcz uznać, patrząc z boku, że jest swego rodzaju starym i jednocześnie młodym mędrcem. Dziś postaram się z Tobą odkryć, skąd czerpie swoją wiedzę i co sprawia, że rośnie z każdym rokiem niemalże wykładniczo i dlaczego to się nie zatrzymuje, jak sugerowałyby prawa fizyki. Zapraszam Was we wspólną, wierzę, że niezapomnianą podróż w głąb jego psychiki. Przed Państwem właściciel największej organizacji doradczo-szkoleniowej skupionej wokół sprzedaży B2B w Europie. W moim odczuciu myśliciel posiadający głębokie zrozumienie nie tylko psychiki klientów, ale i swojej. A to uważam za trudniejsze. Prywatnie jeden z najmilszych gości w Polsce, który nigdy publicznie nie obraził żadnej istoty i założę się, że ma na to rozpisany proces. Właściciel wraz ze wspólnikami potężnej Wise Group, na którą składają się Sellwise, AdWise, HireWise, IRSM, Let's Automate oraz Akademia, kiedyś Sales Angels, dziś już IRSM, twórca metodyki Wise Selling System oraz fundacji Wise Future University, najbardziej znany chyba jako podcaster, stworzył tytuł Nowoczesna Sprzedaż i Marketing oraz youtuber prowadzący kanał Wise Business School. Oddaję Wam lidera ewolucji myśli sprzedaży B2B w tej części globu. Przed Wami Szymon Negacz. No, cześć. Cześć Szymon. Tak, ostrzegałeś, ale nie byłem świadomy, co nadchodzi. Nie wiedziałeś, że taki kaliber przygotowałem. Nie byłem świadomy. Bo ja to wziąłem trochę z tego, z jakiegoś twojego wystąpienia, na którym, w Sales Angels, jak ty wygrałeś rzeczywiście ten cały, bo to jest taki roczny, roczny cykl wystąpień i jak go wygrałeś, to zrobiłeś taki odcinek, jak się robi dobrą prezentację. Tak. Nie? To dawno było. Tak. No. Ja trochę w ten sposób robię odcinki, nie? Bo ja pierwszą notatkę chyba o naszym odcinku wydaje mi się, że zacząłem pół roku temu. No to długo. Ale ciekawe, wiesz, jak to się tworzy, to się wydaje takie wszystko normalne, ale jak to czytasz, to sobie tak myślę, ja pierdzielę, nie? Jak to się stało, kiedy do tego doszło i w ogóle ciekawe bardzo doświadczenie. Dziękuję Ci za to przedstawienie. Okej. To cieszę się, że mogłem Ci coś poprawić humor. Nie mogłem znaleźć polskiego odpowiednika Wise. Bo nie ma. No właśnie. I rozważny, roztropne, ale roztropne mądre. Brzmi takie właśnie, no tak, tylko że mądre jest takie dosyć płaskie. Nie ma tego takiego tej roztropności, nie? Której chyba tam celowałeś w nazwę. Nie, to nazwa powstała zupełnie spontanicznie i jej wybór trwał 5 minut. Sprawdziłem chyba 5-6 dostępnych domen pod Sellwise. Był, pamiętam, Sellaware. Było Bestsell
I jakby i jedyna domena brzmiała... So smart. Coś w tym stylu i jedyna domena brzmiała sensownie i z tego się wzięło Sellwise. Chciałbym dopisać do tego jakąś wielką, romantyczną historię, wiesz, tworzenia nazwy, namingu, że wiesz, my tam się zastanawialiśmy. Nie zastanawialiśmy się, tym bardziej, że nie była to dla mnie decyzja istotnej wagi, bo to był zwykły blog o sprzedaży na tamten czas. To był luty 2017 roku, ja byłem normalnie na etacie i chciałem sobie założyć bloga o sprzedaży. Okej, no rozumiem. Kurczę, no to ja tu romantyczną historię miałem w głowie, jak ty pomyślałeś tą nazwę. Nie było. Dobra. Szymon, jakbyś mógł powiedzieć na start, czym ty się zajmujesz, ale wiemy, czym ty się zajmujesz, nie? W sensie wiemy, jakie masz firmy, wiemy, co robisz. Tak jak mówiłem, no, prawdopodobnie większość ludzi, którzy będzie nas oglądać, pewnie cię zna, bo masz dużo większy zasięg niż ja, więc no chociaż może, nie wiem, 2 osoby, które mnie oglądają, nie oglądają ciebie, więc może tak będzie. Napiszcie w komentarzach. Tak, dokładnie. Ale jak ty byś powiedział, jakbyś miał wytłumaczyć 5-letniemu dziecku, czym ty się zajmujesz? Co jest twoim korem? Pomagam firmom mądrze rosnąć. Kropka. Czyli jeżeli ktoś ma firmę i chce rosnąć, ale mądrze to znaczy bez rotowania ludźmi, bez tracenia pieniędzy, bez tracenia czasu, no to na tym polega mój biznes. Okej, super. I właśnie o to mi chodziło. Szymon, a jakbyś ty siebie określił, kim ty jesteś? Tylko nie chodzi mi o zawód, nie? Bo ja mam w ogóle z tym problem, czy to jest spoko, czy nie spoko, że ludzie się określają. Z Bartoszem wczoraj o tym rozmawiałem sporo i on ma taki zgrzyt, widzę, że on bardzo nie chce się definiować, nie? I teraz pytanie, czy ty w jakiś sposób jesteś w stanie już siebie zdefiniować? Tak, raczej tak. Jestem entuzjastą po prostu. Ja się strasznie jaram tym, co robię i obojętnie co to jest. Czy to jest biznes, czy to jest sprzedaż, czy to jest marketing, czy to jest jakaś nowa zajawka, czy to jest, wiesz, motoryzacja, którą uwielbiam, czy inne rzeczy. Bardzo łatwo przychodzi mi jaranie się rzeczami, pasjami i potem mam tendencję czytać 150 książek na dany temat i potem jak już wszystko wiem o tym temacie, to idę do kolejnego i to mi się tak, ten cykl mi się powtarza. Mam zajawkę na różne rzeczy co jakiś czas. Okej, czyli łatwo się wkręcasz. Strasznie. I to jest problem, bo potem się wkręcam w nowy temat. Potem o tym nowym temacie mam pomysł, jak to wbić w Wise Group, nie? I potem jest 16 linia biznesowa. I tylko jak wjeżdżam na wakacje, to moja szefowa marketingu mówi, ty weź nie jedź, nie? Błagam, stary, zostań po prostu. Bo co nie myślisz? No bo ja literalnie w historii w historii wakacji wracam z nowym pomysłem biznesowym i dotychczas, to co jest bardzo usypiające też dla nas, każdy z nich się udał. I to jest też duża pułapka dla mnie. Ja obecnie staram się nie wymyślać nic nowego, ale nie dlatego, że tak chcę, tylko dlatego, że oni mnie strasznie proszą. Mówię, Szymon, spokój się, zaczekajmy 2-3 lata. Mówię, Boże Święty, to wieczność przecież. Więc tak, ja bym się tak określił. Nie czuję się prezesem, nigdzie się nie podpisuję jako prezes. Nie czuję się liderem, czy tam jakiś tam, wiesz, najlepszym sprzedawcą w Polsce, absolutnie. Uważam, że pewnie nagrałem najwięcej odcinków o sprzedaży w Polsce, tak sądzę, ale czy jestem najlepszy w sprzedaży, nie wiem. Na pewno jest tak, że sprawia mi, i to jest, wydaje mi się, że duży brak w równaniu osób, które próbują się gdzieś tam na nas wzorować, to, że ja naprawdę się tym jaram. Po prostu, prywatnie. Jestem w stanie masować się tymi tematami, o których nagrywam i o których mówię non-stop, nie? Ja po prostu tym żyję. I to tak bym się określił. I tak bym chciał też, tak bym chciał zejść z tego świata, jako taki entuzjasta. Strasznie bym nie chciałbym tego gdzieś tam po drodze utracić. Spoko. Właśnie mam wrażenie, że tacy ludzie jak ty mogą potrzebować na przykład właśnie takiego wspólnika, który ich właśnie hamuje, tak? Ty masz tą grupę ludzi, która cię trochę dzisiaj hamuje, wspólników też, tak? Tak, wspólników, ale tylko ja potrzebuję mieć kogoś, kto potrafi wdrażać. Ja nie potrafię wdrażać. Ja potrafię wymyślać i potrafię wymyślać na 16 kroków do przodu, natomiast nie potrafię wdrażać. To znaczy potrafię pokierować wdrożeniem, potrafię dać uwagi do wdrożenia, potrafię się pomądrzyć, co we wdrożeniu poszło nie tak i jak je poprawić, ale jeżeli idzie o jakby samodzielne wdrożenie czegoś długoterminowe, to nie jest moja dyscyplina. Po prostu muszę mieć dookoła siebie ludzi, którzy potrafią zamieniać wizję w rzeczywistość. Okej, no to jest mega ciekawe, bo ja akurat miałem cię za takiego gościa, który sobie wdraża w małej skali i potem to się jakoś rozrasta. Trochę jak Franek. Właśnie też miałem o to pytać, czy masz tak jak Franek, który musi w każdym procesie być,
wykonać go 100 razy i dopiero go przekazać, czy W ogóle nie chcę, nie jestem w żadnym procesie na dzisiaj w biznesie. Oprócz procesu marketingowego, w którym nagrywam podcast i nagrywam kanał, nie jestem obecny w ani jednym procesie biznesu i na miejscu. Po prostu i nawet nie chcę być, nie mam takiej ambicji. Na dzisiaj, wiesz, przy tylu liniach biznesowych, jeżeli bym był w jakichś procesach, to literalnie byłbym ich największym spowalniaczem. Raczej moją rolę wyobrażam sobie tak, że nie, że ja robię proces 100 razy i potem uczę ludzi, jak go zrobić, tylko ja organizuję proces tego, jak ktoś to robi 100 razy, uczę go, jak obserwować rzeczywistość, jak mierzyć, jak wyciągać wnioski i jak to poprawiać, czyli to jest to samo, tylko że jakby uczę, wspieram osobę, z którą współpracuję, najczęściej wspólnika, nie wiem, lidera linii biznesowej, dyrektora jakiegoś obszaru, w tym jak to zrobić, żeby to się udało, nie? No bo oczywiście, że jak stawiałem biznes na początku, no to większość, wszystkie procesy robiłem sam, nie? No bo byłem sam. I potem uczyłem już na tym przykładzie, na którym się nauczyłem, natomiast we wszystkich tych nowych liniach biznesowych czy nowych firmach, które zakładamy, to nie ma w tym żadnej chwały, że to będę ja robił. Okej, czyli praktycznie tak mi się kojarzy, że właśnie jak miałeś pierwszą osobę zatrudnioną, to ona już robiła prospecting i uczyła się już na własnych błędach i ty uczyłeś ją, jak wyciągać wnioski. Dokładnie tak. I to zostało w organizacji bardzo głęboko, nie? Że PDCA, na którym pracujemy, jest jakby w całej firmie i rzeczywiście obserwujemy coś takiego, że jak mamy klienta, u którego jest prezes z bardzo mocnym charakterem i poczuciem indywidualności, jakiegoś takiego wielkiego wpływu na to wszystko, że niemalże mam taki palec Boży, że jak czegoś dotknę, to się od razu zamienia w złoto, no to w tych firmach jest nam bardzo trudno wdrożyć to PDCA, no bo ono się opiera na tym, że oddajesz decyzyjność i władzę ludziom poniżej w piramidzie organizacyjnej, nie? I to oni zaczynają sterować. I wymaga to dużo dyscypliny, żeby nie podrzucać im gotowych rozwiązań na przykład, albo żeby nie krytykować tych rozwiązań, które oni przynoszą. Tylko wręcz w tym sposobie pracy musisz założyć, że wystąpią straty. Czasem duże, natomiast one muszą wystąpić, żeby ci ludzie odpowiedzialni za ten projekt się nauczyli, nie? Bo to jest analogia bardzo silna do nauki gry w koszykówkę. Nie jesteś w stanie nauczyć się grać koszykówkę, patrząc jak ktoś gra w koszykówkę, kropka. I wiesz, jak ja przychodzę i tam rzucam jakąś decyzją biznesową, bo mam stratega w galupie na pierwszym i po prostu łatwo mi to przychodzi, że widzę dużo zależności naraz. Czasem nie mam pojęcia, skąd one pochodzą, czasem nie wiem jakby na jakich danych się opieram, ale czuję, że wiem. I przychodzi mi to łatwo. Natomiast w tym sposobie praca polega na tym, że ja o tym mówię tylko, jeżeli ktoś mnie o to zapyta. I powie, Szymon, co ty sądzisz? I ja wtedy mogę powiedzieć, wiesz co, uważam, że to i to, no ale musisz się zastanowić, czy to jest dobre rozwiązanie. I dla mnie to jest sposób pracy, nie? No bo to ten sposób pracy na dzisiaj sprawił, że mogę z tobą siedzieć w ciągu dnia i rozmawiać na luzie, nie? Dobra, powiedziałeś, my też rozmawialiśmy właśnie z Bartoszem o czymś takim, że oni dążyli do tego, żeby tylko wymyślać pomysły, a żeby one już się stawały, tak na dobrą sprawę w firmie. Tak. I Bartosz twierdzi, że są już na takim poziomie, że rzeczywiście tak jest, nie? Więc teraz więc weszliśmy dalej na rozmowę i pytanie, czy u ciebie też tak jest, że ty w tym momencie skracasz po prostu czas wdrożenia, chociaż ty mówisz, że też się blokujesz przed tymi pomysłami, więc może nie. I jakby w ogóle nie obchodzi mnie czas wdrożenia, szczerze mówiąc. I to jest super istotne, że kurczę, no nie mogę, bo wiesz, bo Bartosz jest naszym klientem, nie? Więc ja tam dużo wiem, nie? Nie mogę. Tutaj często tak jest, że nie mogę jakby mówić o ich przykładzie. Natomiast jakby to powiedzieć, nie mam wielkiej intencji skracać tych wdrożeń. To trochę wynika z tego, że nauczyłem się już, że każda firma usługowa przechodzi przez choroby wieku dziecięcego. Zawsze. I nawet jeżeli nam się wydaje, że super zrobiliśmy proces sprzedaży, obsługi, rekrutacji, agencyjny, jeszcze jakiś inny, to jak w niego puścimy klientów w skali, to zawsze się okazuje, absolutnie zawsze się okazuje, że on ma wady. Po prostu. No i teraz, jeżeli na etap chorób wieku dziecięcego u biznesu usługowego zapewnię sobie jakąś niesamowitą skalę i w ogóle masę klientów w biznesie, to narażam klientów na straty, siebie na straty, no bo pewnie nie będę w stanie zrekompensować tego klientom, jeżeli byłoby ich nie wiadomo ilu. Jak to jest mniejsza skala, to damy radę po prostu. Jeżeli coś sknocimy, to naprawimy. I każdy biznes, nawet mamy to już opisane, wiemy, że tak jest,
mamy na razie jeden biznes, mamy jedną linię biznesową wyjątkową, która powstała jako tam 12 rzeczywiście i skaluje się bez chorób wieku dziecięcego. Żadnych. No ale tu wiesz, jak robimy to 12 raz, tak, to już tyle rzeczy przerobiliśmy, że już wiemy. I rzeczywiście, jak na razie, nic, tylko rentowność, szczęście i w ogóle pozdrawiam Filipa Kulikowskiego, bo to jest jego linia, który on rozwija linię wdrożeń systemów, narzędzi IT w firmach i rzeczywiście... Wow, i to w takim temacie nie macie problemu. I od startu nie ma żadnych problemów, nie? Żadnych. Mega. Tam mamy dosłownie jednego klienta, u którego okazało się, że jakaś wtyczka nie robi tego, co obiecał producent, w związku z tym trzeba pisać natywną integrację, która nagle tam bardzo winduje koszt, ale wciąż to rozwiążemy, nie? To nie jest to fuck up, to jest po prostu producent, to jest może inna też mamy historię, że tam mieliśmy się integrować, wiesz, z jednym z banków, serdecznie je pozdrawiam, i się zintegrowaliśmy, tylko że bank nie miał we własnej dokumentacji, że możesz dziennie wysłać, wiesz, ile zapytań przez API? 4. O, to sporo. A jak wysyłasz 5, to nara. To w ogóle przepada w przepaść, tak? No i wiesz, nie wiadomo. No i robimy takie tematy. No i teoretycznie wszystko zrobiliśmy dobrze, ale bank nigdzie o tym nie powiedział i trochę smutek, nie? No to właśnie dlatego się dziwię, że mówisz, że w systemach IT w ogóle... Ja nie wiem. Tylko, że to też wynika ze specyfiki, nie? Że my nie wdrażamy na poziomie technologii jakoś bardzo mocno tych CRM-ów, bo dysponujemy takimi CRM-ami, w których da się w smart modułach pisać bardzo łatwo różne dodatkowe rzeczy. To jest bardziej wdrożenie procesowe. I jeszcze pracujemy w taki sposób, że jak klient nie ma procesu sprzedaży, to odmawiamy wdrożenia systemu CRM, bo mówimy, słuchaj, jak na nieopisany proces wdrożysz CRM, to pogłębisz jego nieefektywność, nic z tego nie będzie. Nie? Więc już wiedzieliśmy, jak to zbudować, żeby tam nie było jakby wielkich problemów. No i kropka, nie? I fajnie. Natomiast właśnie odpowiadając na twoje pytanie, ja wręcz spowalniam tę skalę, czyli ten wzrost nasz, który widać, to jest spowolniony odgórnie, żeby nie był zbyt szybki. Specjalnie. Tak, no bo żeby po prostu nie przesadzić, nie? Spoko. Powiedziałeś o tym, że czujesz już, że te procesy gdzieś tam się tworzą, w sensie, że masz jakiś taki filtr w sobie, że patrzysz na świat trochę procesami, tak? Ja to tak zrozumiałem. Pewnie tak. No. I teraz pytanie, czy to jest tak, że musiałeś w sobie też jakby takie zaufanie do bebechów wykształcić, no bo powiedziałeś, że czasem czuję, że to jest okej, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd te dane pochodzą, a jakby intuicja to jest trochę taka, moim zdaniem, suma wszystkich rzeczy, które wiemy, ale niektóre z tych rzeczy mogą być nieprawidłowe. Nie? Więc jakby wyplucie tej ostatecznego bita informacji, który ci mówi, tak, to jest dobra decyzja, może być błędne, bo masz tam trochę błędnych wsadowych. I pytanie, czy ty już sobie na tyle ufasz, że masz na tyle dobrych danych, że raczej się starasz ufać tej intuicji, czy jakoś to wypracowałeś? Czy w ogóle czujesz tą analogię? Wydaje mi się, że ten skill bardziej się opiera na tym, że potrafisz podjąć jakąś strategiczną decyzję, widząc jej wpływ na więcej czynników niż inni. Kropka. I teraz co mam na myśli? Na przykład jestem w stanie stworzyć jakiś nowy biznes w Wise Group, nie? I teraz trzeba się nad tym zastanowić, czy ten nowy biznes, jak on będzie się miał do obecnego lejka marketingowego, nie? Jak nadać mu indywidualność, tak żeby nie dotknął innych firm z Wise Group, nie? Jak to się uzupełnia z innymi firmami w Wise Group, jaki będzie przepływ klienta pomiędzy tymi firmami w Wise Group, jak ta firma będzie drzwiami dla nowych klientów w Wise Group i czy będzie w ogóle. Następnie jak ona będzie się zapinała na poziomie modelu biznesowego, bo każda z firm w naszej grupie ma trochę inny model biznesowy, inną rentowność, inaczej funkcjonuje, wiesz, i jak będzie tam wyglądało zatrudnianie, kogo będziemy zatrudniali, potem jak będziemy wynagradzali tych ludzi, żeby oni tam byli, jak zadbamy o rentowność w tym biznesie, jak zadbamy o to, żeby nie było falowania przychodu, jak zadbamy o ciągłe podawanie leadów, bo jakby ciach, nie? Czy ta buyer persona będzie na pewno taka sama, czy będzie trochę inna. Wydaje mi się, że ten skill, bo to jest talent w galupie po prostu opisany, nie? To jest właśnie umiejętność robienia tego naraz z bardzo wielu perspektyw i przychodzi mi to łatwo, bardzo łatwo, ekstremalnie łatwo. Nie muszę wysilać się, żeby to zrobić i widzę, że u nas jak są tego typu decyzje strategiczne, to one po prostu lecą do mnie i mi jest je bardzo łatwo
podjąć, po prostu. Teraz startujemy na przykład kolejny biznes i liczba przecięć tego biznesu w grupie i takich miejsc, gdzie mogliśmy popełnić błąd i nawet zniszczyć 2-3 inne firmy z grupy, była masa. Ale nie było ich widać przy pierwszym pomyśle, jak ktoś tam się podjarał i to wymyślił. Nie? Dopiero potem, jak wyszliśmy głębiej, to było takie, okej, no tak. Okej, a masz jakiś taki framework właśnie jakichś takich pytań, co wtedy to oczywiście na wszystko. Nie mam na wszystko frameworku, nie? Bo to też jest tak, że ludzie myślą, że ja mam właśnie na wszystko... Właśnie gdzie jest granica? Framework. Nie, właśnie, kurczę, bo to jest, ja to rozbiję. Bardzo wiele osób wyobraża sobie, że praca u nas w grupie wygląda tak, że siedzisz, masz 200 procesów. Tak. I to tak w ogóle nie wygląda. Najprawdopodobniej masz 2 jakieś kluczowe dla ciebie i to, co masz, to masz głównie strukturę tych procesów, a nie procesy. Czyli na przykład, jeżeli pracujesz w dziale sprzedaży, to wiesz, że odpowiadasz za 3 główne rzeczy. I wiesz, co jest wejściem w tych 3 głównych rzeczach i co jest wyjściem w tych 3 głównych rzeczach. Wiesz, jak cię premiujemy za te 3 rzeczy. Masz 3 czynniki w premii i masz jakiś tam zestaw takich instrukcji, nazwijmy to. Tylko że to nie są instrukcje, których ty musisz przestrzegać i po prostu jak nie, to cię zwolnimy. To nie tak działa. To trochę działa tak, jakbyś sobie wyobraził mecz piłki nożnej. Nie? Masz tam tych piłkarzy i oni są wszyscy indywidualnościami, ale mają jeden cel. Znany z góry, nie? I mają tego trenera, który nie mówi, że jakby tutaj, tej piłki nożnej to się nie da ułożyć, bo tam sprzedaż to sztuka, nie? Czy tam piłka nożna to sztuka, tylko oni kuźwa ćwiczyli stałe elementy gry przez 3 lata wspólnie, nie? I teraz dla mnie procesy to są stałe elementy gry. I teraz jak zatrudniam handlowca i on mówi, kurczę, a jak ja mam zbadać potrzeby tego klienta? No bo muszę, tak? Mówię, no tak. No to stary, fajnie, że pytasz. Nie mamy taki stały element gry, poćwiczymy z tobą. Takie pytanie działa, tego nie zadawaj, bo nie działa, takie działa, nie? A on mówi, kurczę, a których klientów wpuszczać do której firmy? On mówi, cieszę się, że pytasz, to jest stały element gry. Do tej firmy tych, do tej tych, ale do tej tych nie wpuszczaj, bo to nie działa, nie? I on mówi, a to może tych byśmy wpuszczali. I mówimy, spoko, dopiszemy to, mega pomysł, nie? Że to nie jest tak, że ci ludzie są jakoś ciemiężeni tymi procesami, albo że w ogóle musisz tam, konformizm i po prostu przychodzisz jak w wojsku, nie? Tylko to są po prostu dla mnie stałe elementy gry. I teraz zajebiście to wygląda, jak zatrudniamy nowych ludzi, bo oni wchodzą w te stałe elementy gry i mówią, ty, ale ja w swojej firmie zadawałem takie pytanie. I chodzi o to, że firma umiera wtedy, kiedy w odpowiedzi na coś takiego szefowa sprzedaży powie, oj nie, my mamy inny proces. To jest start śmierci biznesu. Ona musi powiedzieć, mega, sprawdźmy to, nie, przetestujmy. Bo jeżeli ona powie, nie, bo u nas proces coś tam, to zabiła kulturę pracy na procesach w tym biznesie, nie? I w ogóle to nie wygląda tak. Tak naprawdę gdzieś tam ktoś po pierwszym miesiącu pracy już nigdy nie wraca najczęściej do czytania żadnych procesów. Bo one są przede wszystkim proste. 2, one bardziej opierają się na oczekiwaniach. To znaczy, jeżeli jest u nas konsultant, który, żeby dobrze zrobić konsultację, potrzebuje wkład od handlowca, to my się umówiliśmy, co jest w tym wkładzie. W tym wkładzie od handlowca. Na przykład jest miasto, bo my na podstawie miasta dobieramy konsultanta, bo spada wtedy klientowi koszt realizacji usługi, bo konsultant ma bliżej, a trzeba zapłacić za dojazd, nie? Prosty proces, banalny, nie? I tam musi być miasto. Druga rzecz, która musi być, to musi być skąd klient się wziął. Co było ostatnie, właśnie nie do końca. Mówimy, badamy pierwszy punkt styku na całej ścieżce atrybucji, gdzie się o nas dowiedziałeś i to jest mega, bo to jest inna odpowiedź niż co cię przekonało do kontaktu. To jest ostatni punkt styku na atrybucji. Nie? I to też są... Ale to atrybucję mierzycie na zasadzie takiej, że bierzecie i ten i coś tam dosłownie sobie kminicie? Upraszczamy ją, bo nasza atrybucja jest tak kosmicznie skomplikowana, że nawet nie silimy się na jakieś wielkie tam analizy w środku. W sensie olewamy to w środku, kluczowe 2 punkty. Pierwszy i ostatni. Super. No bo pierwszy widoczność, świadomość i tego, że my w ogóle istniejemy. Ostatni wiadomo, nie? Tak, w sumie co za różnica, ile on się tam przemieli w środku, nie? To my mamy masę lejków, które są marketingowych, które są jak wydeptane ścieżki. To znaczy klient może zdecydować, bo on sam lata tam po punktach styku marketingu i nie jest to jakby jedna zaprojektowana ścieżka, ale jest masę ścieżek w lesie, po których on może pójść. Middle to Google nazywa. I tutaj, bo tu jest ścieżka, w którą możesz wejść, na przykład posłuchać podcastu. Z podcastu ja zawsze w większości odcinków kieruję gdzieś dalszą ścieżką.
jak jest ścieżka w lesie, to więcej osób nią idzie, niż idzie po prostu czystym lasem, nie? I to jest tak, że czyli znamy punkt startowy, znamy punkt końcowy i po drodze budujemy masę ścieżek i oczywiście, że mierzymy je gdzieś tam po drodze, ale mierzymy je trochę w oderwaniu od tych danych sprzedażowych wtedy, nie? Że tu mamy dane w marketingu o podróżach tych ludzi i to sobie analizujemy, tam mamy konwersje pokonfigurowane, wiemy ile z jakiej reklamy, ile kliknęło, ile poszło dalej, ile przeszło tam, gdzie planowaliśmy docelowo, ale mamy też tą jakby ścieżkę atrybucji wysprzedaży, która jest deklaratywna i to jest mega, bo na przykład klient nam mówi, że ja się dowiedziałem o was, nie wiem, na takim kanale YouTube na przykład, ale potem jak już przesłuchałem ten odcinek pana Szymona o procesach, no to musiałem się już skontaktować. No i masz piękne przybliżenie atrybucji, już rozumiesz, nie, że czyli YouTube, czyli podcast, czyli wiedza po drodze, świetnie, nie? A atrybucji takich, że wpisałem w Google tam, nie wiem, coś tam i na was trafiłem, jest po prostu niezwykle mało, nie? I dzięki temu to wiemy. Ale do czego zmierzałem? Te procesy budują oczekiwania i to z kolei buduje sprawność biznesu. No bo jak handlowiec wie, co dać konsultantowi, żeby on dobrze zrobił konsultację i nie musi o tym nikt gadać, po prostu wiemy i on to mu daje, no to konsultant robi dobrą konsultację, tak? Zarąbiście. Nie musi teoretycznie. Teoretycznie, jeżeli ale dobry konsultant. ma wszystkie warunki do tego. O to chodzi, nie? Nie musi do niego mówić, ty, a coś tam. No nie musi tego robić. I potem znowu jest kolejny punkt styku. Co ma konsultant dać handlowcowi, żeby on dopiął sprzedaż? I znowuż nikt nie musi o tym gadać, bo jest to ustalone, nie? Czyli dla mnie te procesy, nie chodzi w nich o to, żeby ktoś je czytał, wiesz, analizował jakieś kurde kwadraciki i jak zrobisz inaczej, to cię zwolnimy. Tylko chodzi o to, żeby pomóc dużej grupie ludzi, tak jak na tym boisku, szybciej dotrzeć do tego celu. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję ci, że w zamian za twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać. Kurczę, Szymon, czy to się bierze, to co ty masz? Bo ty jesteś jedną z niewielu osób, która jest w stanie otworzyć 20 wątków, zamknąć 15, kontynuować, zamknąć później 3, 2 i tak dalej i to ma sens, nie? Co powiesz? Okay. Mało jest takich ludzi, nie? To jak rozmawiałem z Frankiem, to on mi powiedział, kurczę, a dlaczego ty zadajesz mi jedno pytanie, a nie 3 naraz? Ja sobie myślę, kurde, bo ostatni gość mi powiedział, że nie mogę mu zadawać 3 pytań, bo się gubi, a tutaj mam wrażenie, że mógłbym zadać 15, a ty byś je wszystkie otworzył i zamknął. To się bierze w jakiś sposób, to jest wyuczone? Czy po prostu tak zawsze miałeś? Czy, nie wiem, jakaś twoja przeszłość na to wpłynęła? Bartosz powiedział, że on jest przez to zabawny, bo nie miał wyjścia, bo na osiedlu miał ciężkie osiedle i jak on nie potrafił ripostować, to wiesz, to ginął w hierarchii. Wiesz co, mam taki obraz mojego taty. Mój tata jest właścicielem firmy, takiej małej firmy brukarskiej zatrudniającej 3-4 osoby. I jestem właścicielem tej małej firmy brukarskiej, odkąd pamiętam. Jak już się urodziłem, to był. I mam taki obraz z dzieciństwa, jak on jeździ po domach prywatnych, ja czasami z nim jeździłem i rozmawia z tymi właścicielami o tym, co mają zepsute przed tym podjazdem, nie? Jak to zrobić. I opowiada. Na pewno mój tata miał na to jakiś tam wpływ i to jak obserwowałem jego kompetencje retoryczne, jak on opowiadał, dawał przykłady i wszyscy go tak wspaniale słuchali. Myślę, że to jest głównie po nim, natomiast na pewno największe znaczenie ma to, że nagrywam dużo treści i zawodowo żyję z tego, że przekazuję ustrukturyzowaną myśl i okazuje się, że bardzo dużo ludzi słucha mnie i moich treści tylko dlatego, że muszą wydać mniejszy wysiłek poznawczy, żeby zrozumieć meritum. Nie, że po prostu to idzie w takim tempie i jeszcze mam na tyle normalny głos, że on nie wchodzi na jakieś takie wibracje negatywne, bo są takie głosy, których trudno się słucha. I jest dużo ludzi, którzy po prostu potrafią tego słuchać w tle i wciąż to rozumieć i nadążać za tym, co mówię. I to jest, żyję z tego. Myślę, że to jest bardzo duży element sukcesu też całej grupy,
że nad tym pracowałem, bo pracowałem rzeczywiście i uważam, że jest to bardzo niedoceniane przez wielu właścicieli. Nie, że jest część takich właścicieli, którzy nawet z tego powodu mogą mieć trudność w przekonaniu niektórych do pracy, czy do współpracy, czy do inwestycji, czy do czegokolwiek innego, no bo ta ich myśl jest po prostu taka szybka i że oni są tacy ludzie, on jakby chce powiedzieć 3 zdania naraz czasami. Tak. I to czas jeszcze z 3 różnych wątków. Ja łapię agresję, nie rozumiem, co temu człowiekowi chodzi. On często sam już nie rozumie, gdzieś się zgubił, gdzieś tam wraca i okropieństwo. A na tym da się pracować. No tak, no ja teraz słuchałem całego twojego podcastu. Okay. Jak pewnie myślę, że jest trochę takich osób. Jest, tak. Jest, bo pewnie ci piszą, przesłuchałem wszystko, Szymon. No tak. I jako jeden z niewielu, a to jest 100 dzisiaj, który tak pisze. Może tak być. Ale dopiero teraz, jak słucham cię na słuchawkach, to czuję, że rzeczywiście ten twój głos jest po prostu taki, że chciałoby się słuchać cały czas, nie? No i to jest, wygrana na loterii, nie? Ja nic nie zrobiłem, żeby go mieć. On po prostu spadł z nieba i trzeba być wdzięcznym oczywiście i trzeba mieć też taki względny szacunek do własnych kompetencji, nie? Że fajnie, że coś tam udało mi się osiągnąć i fajnie, że to się udaje jakoś kontynuować, natomiast trzeba mieć takie przekonanie, jakby co było rzeczą, w którą, w sumie to nic nie zrobiłem, że miałem ten tata, ten głos, nie to, że tata nauczył mnie wytrwałości, żeby nagrywać te podcasty i tak dalej. I to są takie rzeczy, które po prostu dostałem z nieba. I być może jakbym nie miał jednej z nich, to już wszystko by się nie powiodło. Nie siedziałbym u ciebie, to by nie było success story, tylko byłbym, losową osobą, gdzieś tam w jakiejś firmie coś bym robił. Nikt by się o mnie nigdy nie dowiedział. Więc trzeba mieć szacunek oczywiście do własnych osiągnięć, do tego, co rzeczywiście ja zrobiłem, ale wciąż trzeba pamiętać o tej części, która, po prostu była i do niej też trzeba mieć szacunek, nie? Bo szczególnie jak dajesz komuś rady. Słuchaj, to jest proste. Musisz po prostu, tam nagrywać i być wytrwały i będzie git, nie? I trzeba mieć szacunek do tego, że to kurka wcale jednak nie jest takie proste. Nie? Czyli myślisz, że mogło być tak, że nie wiem, część twojego sukcesu, nazwijmy to jasno sukcesu, ale jest to sukces. Jeszcze o tym pogadamy, wyskalujemy to. Spoko. Ale czy myślisz, że część tego twojego sukcesu zawdzięczasz właśnie tym, że masz fajny głos, jesteś ładny i tak dalej, że gdyby tych cech nie było, to może ten sukces by w ogóle nie przyszedł? Ostatnio analizowaliśmy w Adwise'ie kilku, nazwijmy to, konkurencyjnych podcastero-influencerów z obszaru sprzedaż i marketing. I wymienisz? Nie wymienię. Oczywiście, że nie. To nie w moim stylu. Analizowaliśmy, co sprawia, próbowaliśmy dotrzeć do tego, co sprawia, że nam biznes rośnie w taki sposób. Bo jak nie wiesz, to jest problem. I doszliśmy do takiej konkluzji, że może nie, że bardzo duża część, ale że część z nich jest strasznie teatralna. A w dzisiejszym odcinku opowiem wam, w jaki sposób już te 5 rzeczy do wzrostu w twoim biznesie. I ja mam taki, wewnętrznie mnie skręca, jak słucham tego gościa, bo ja wiem, że on tak nie rozmawia z innymi ludźmi na co dzień. I ja oczywiście, że na co dzień na przykład przeklinam, jak nagrywam treści, to nie przeklinam, bo mam szacunek do tych słuchaczy, to by znaczyło, że nie mam szacunku do moich rozmówców, ale oni po prostu wiedzą, że dużo przeklinam. I każdy, kto jest ze mną prywatnie, wie, że często przeklinam i na różne sposoby i tak dalej. Natomiast oprócz tego, że prywatnie przeklinam, to moja komunikacja na co dzień jest dokładnie taka sama, jak w podcaście i na kanale. Ja gadam dokładnie tak samo do ludzi. Tak, to jest dziwne. Ale wiesz, u ciebie to jest aż dziwne. Ale spójrz, że być może ten taki dziwny, niematerialny czynnik, że nie próbujesz nikogo udawać, nie? Że na przykład, mówię taki, jaki jestem, bo ty powiedziałeś też we wstępie, że nikogo w życiu nie obraziłem. Ja myślę, że obraziłem całą masę osób, wręcz... Mam jedną tylko wypisaną. Poważnie? Tak. No, to wiem kogo. Ale ja tak naprawdę, ktoś mi napisał kiedyś, że słucham twojego podcastu, bo ty mnie w każdym odcinku obrażasz. Ja mówię, to znaczy? Mówi, bo jestem właścicielem firmy i wszyscy mi wiecznie słodzą. Wszyscy mi wiecznie mówią,
że super, bo jesteś właścicielem, firma, samochody, rodzina i w ogóle wow, piękne sukcesy i tak dalej. A to jest jedyny podcast, który ja słucham i na koniec się czuję głupi i obrażony, że w mojej firmie to tak nie działa, albo że w mojej firmie to coś tam. I jeszcze ja mam coś takiego, że ja w tych treściach trochę się nabijam rzeczywiście z tych rzeczy, nie? Tylko, że ja się z nich nie nabijam. To, że ja się z nich nabijam, jest też w pewnym sensie świadome, dlatego, że to trochę normalizuje to, że to tak jest, nie? I paradoksalnie to, że ja na przykład się śmieję, że tam w jakimś firmach tam prezes łazi i coś tam robi, sprawia, że słuchacze zaczynają rozumieć, w tym ci prezesi, którzy ewentualnie tak robią, że w sumie to jest trochę powszechne i że w sumie można się trochę z tego ponabijać i że można z tego mieć jakiś tam uśmiech. Miałem co prawda, wiesz, kilku prezesów, którzy do mnie pisali i mówili, że panie Szymonie, nabijanie się z prezesów jest nieetyczne. Kurde, stary, nie? To jest ciekawa teza. Mówi, no bo prezesi bardzo ciężko pracują, jeszcze nabijanie się z nich to jest nieetyczne, tak się robić nie powinno. No ja mówię, kurde, strasznie pana przepraszam. Nie wiem, co z tym zrobić w ogóle, nie? No ale nie mogę przestać. No to jest element mojej osobowości po prostu, nie? Że wiesz, no i rzeczywiście tak jest, że część osób po prostu jest w stanie przysłuchać ten mój podcast i poczuć się trochę obrażonym, być może, ale wciąż czuć się z tym dobrze na koniec dnia, że kurde, ale przynajmniej dał mi wiedzę i co powinienem zmienić, nie? A nie, że tylko się ponabijał, nie? Więc jakby, no, kropka. Zajebista historia. Szymon, ty zanim założyłeś Sellwise, mówiłeś, że miałeś 30 pomysłów na biznes i że żaden się nie składał w Excelu. Żaden. I teraz jest tak, Excel przyjmie dużo, tak? I większość osób, w tym ja też, jakiś biznes jestem w stanie wyliczyć tak, żeby on się złożył w tym Excelu. I teraz jak zrzucałeś z siebie, skąd wiedziałeś, że to jest prawdziwe, to co zrobiłeś? Czy masz na to jakąś taką radę, nie? Tak. I trzeba pamiętać, że ja byłem na tamten czas dyrektorem sprzedaży. Zarabiałem pewnie kupę siana. No nie, że kupę, ale zarabiałem między 20 a 30 tysięcy plus VAT. To było moje wynagrodzenie. Nie miałem rzeczywiście żadnych kredytów, długów na tamten czas. Mieszkałem w wynajętym mieszkaniu, miałem 2 dzieci i niby było fajnie. I to jest też częsta pułapka, w której ludzie nie zaczynają rozwijać biznesu, bo mi się pomysł żaden nie składał nie na poziomie ryzyk, czy wiesz, jakieś tam rzeczy, tylko na poziomie tych 30 koła mi się nie składał. Że po prostu, wiesz, na przykład rozpisałem sobie kawiarnię. To jest dobry przykład. Ja rozpisałem sobie kawiarnię, no i teraz, żeby rozpisać kawiarnię, no to nie musisz być mistrzem świata, musisz zadzwonić do 2 ludzi, którzy mają kawiarnię i wiesz po prostu, nie? To ja już jakby na tamten czas, jak ja robiłem te Excele, to już rozumiałem, że biznes to nie jest rozpisywanie tego w Excelu. Miałem duże szczęście, bo w jednej z firm, w której pracowałem, to jest moje pierwsze doświadczenie zawodowe takie poważne, był prezes, który wymyślał jeden pomysł na biznes miesięcznie. Czyli to, co ja robię teraz, to jest trochę, nauczyłem się od niego. I on wymyślał te pomysły i ja byłem świadkiem tego, jak je wymyślał i byłem świadkiem tego, jak one umierają. I byłem świadkiem tego, dlaczego umierają. I byłem świadkiem, ile to kosztowało pieniędzy. Wiesz, często, na przykład ja byłem też autorem jednego z fuck-upów, bo jedna rzecz, którą robiliśmy, to ściągaliśmy, to były lata 2000, nie wiem, który, 16, 15, ściągaliśmy CSV-ki dostawców, analizowaliśmy je w takim specjalnie napisanym przez nas softie, z automatu wrzucaliśmy to na Amazona, z automatu ten Amazon wyliczał cenę, szybko podwyższał, mieliśmy algorytm, który to regulował. Ja, wiesz, dowodziłem tym projektem i niechcący pewnej nocy opierdzieliłem ponad 100 lodówek do UK'a z polską wtyczką, nie? Co jest totalnie nielegalne. Tam nie możesz dać przejściówki, nie? No i wiesz, i na przykład wiem, że ten fuck-up... ciekawe, a w Polsce możesz. Nie możesz dać przejściówki do urządzeń typu lodówka. Okej, że są konkretne grupy produktów. Tak, że tam coś było, że to w ich prawie, a nie w naszym, nie? Więc ja jako eksporter na ten UK byłem wtedy tym, który to prawo łamał, nie? I trzeba było ten fuck up naprawić, nie? I to jakieś, wiesz, kosmiczne pieniądze kosztowało. I ja bazując między innymi na tamtych doświadczeniach, już wiedziałem, że jak składałem te swoje modele biznesowe, bo ja chciałem kawiarnię na pewno robić. Na pewno chciałem sprowadzać rzeczy z Chin. No to rzeczy z Chin mi się nie spięły, bo nie miałem kapitału na kontener po prostu. Chciałem na pewno handlować telefonami komórkowymi. To mi się nie spięło, bo to ani żadnej przewagi konkurencyjnej nie miałem, ani nie wiedziałem, jak to utrzymać. Chciałem sprowadzać samochody takie,
Nie, że rozbite, takie, wiesz, draśnięte. No wiadomo, Takie, już że po prostu Niemiec płakał. prawie dobre, nie? Z Niemiec. I to mi się nie spięło, no bo kurczę, ile to roboty, wiesz, ile osób muszę zatrudnić, jaka to jest operacja, ile tam jest do dowodzenia. I przy okazji, ile tego trzeba naprzerzucać, żeby zrobić te pieniądze. To mi się nie chciało. Ja też miałem wzorzec mojego taty, który ma tą swoją małą firmę brukarską i musi tam mieć 2 koparki, rozumiesz? 2 ciężarówki, kurczę, kupę jakichś młotów, jakiś zagęszczarek, jakiś w ogóle garaż mieć na to, siedzibę, gdzie on to wszystko trzyma. W ogóle, że chłop, żeby obrócić 1 000 000 rocznie, ma po prostu tyle roboty dookoła tego i tyle kapitału i tyle rzeczy, które musi mieć, że ja mówię, w życiu Warszawy nie chcę takiego biznesu. I te biznesy mi się nie zapinały głównie z tego powodu. I miałem poczucie, że w każdym z nich nie mam nic absolutnie rewolucyjnego, co miałoby mi umożliwić skalę, bo to było największym elementem mojego Excela. Jak ta skala? I jakim cudem niby ona ma się wydarzyć? No bo jeżeli robię to samo, co wszyscy, tak samo jak wszyscy, tylko nazywam się Szymon Negacz, a na tamten czas to była zerowa wartość. Dzisiaj pewnie może bym coś tam, wiesz, zrobił z prostego biznesu. No to bez sensu po prostu. Nie? I tak naprawdę Sellwise było na tamten czas pierwszym modelem biznesowym, na który ja wpadłem, który wydawał mi się być na jakiś sposób unikalny. I to też wynikało z dużego szczęścia, no bo w jednej z firm, w której pracowałem, miałem do czynienia z firmą doradczą linową, która wdrażała lin w organizacji. Uczyła nas, w jaki sposób zbudować strategię, jak ją skaskadować na poszczególne zespoły, jak to pomierzyć, jak potem wdrożyć procesy, jak dowodzić tą realizacją. Mega wiedza. I obok była firma szkoleniowa ze sprzedaży. I ja pamiętam, kupiłem u nich szkolenie. I oni przyszli do mnie. I zrobili 2-dniowe szkolenie dla mojego działu sprzedaży. 30 osób miałem w swoim zespole. I zrobili to 2-dniowe szkolenie. Poszli, tam ten pan coś pożartował, porysował i poszedł w cholerę. No i potem mówię, kurde, nic nie działa z tego, co on tutaj pokazywał, nie? No i dzwonię do niego tam po miesiącu, nie? Że słuchaj, stary, fajnie, ale nie fajnie. No bo nic się nie dzieje. Oprócz tego, że było fajnie, nie pojedli ciasteczka, to nic z tego nie wynika, nie? I on mówi, a widzisz. I zadał mi 2 pytania i pokazał mi na kolu taką tabelkę, to w tej sytuacji powinieneś kupić to szkolenie. Ja mówię, ty kurczę fajansiarzu jeden, nie? I wtedy zadzwoniłem do gościa, który robił ten projekt doradczy z firmy linowej, nie? I mówię, stary, czemu nie ma w Polsce firmy, a przynajmniej ja takiej nie znam, która nie, że robi szkolenia ze sprzedaży, tylko że przychodzi ten typ, ten gościu na przykład i on najpierw mi bada ten zespół, potem na tej podstawie decyduje, co jest do nauczenia i czy w ogóle jest do nauczenia. Może oni potrafią do cholery, nie? I pomaga to zrobić mi na linii z tym zespołem, że on mnie trochę prowadzi. Widzimy się co 2 tygodnie, co miesiąc. Tam jest nowy problem, tu mi ktoś wyrotował, tu coś tam. I tak jak ty nam pomagasz robić ten lean, że on by nam pomagał tak robić tą sprzedaż. I on mówi, no wiesz co? Nie znam nikogo. Ja mówię, no to ja pierdzielę. I niewiele mi trzeba było, bo pojechałem na spotkanie do tamtej firmy szkoleniowej. I tam była taka Dorota. Dorota, pozdrawiam cię. Dorota zna tą historię już teraz. I Dorota do mnie mówi, wiesz, tak, tutaj tak to jest niestety w tej branży. Natomiast chcielibyśmy ci zaproponować pracę u nas, jako trener. No, mówię, kurde. Ale wiesz co, Dorota, ja mam pomysł na taki własny biznes. Że ja to tak będę tak budował z tym klientem, nie? Lepiej. Ona mówi, tego nie rozumie, nie? I powiedziała jedno zdanie, które zadecydowało o tym, że dzisiaj tutaj siedzę. Powiedziała, Szymon, musisz pamiętać o 2 rzeczach. Nie masz ani nazwiska, ani marki. Bez tego to jest niemożliwe w tym kraju. Nie zbudujesz tego, nie? I ja po prostu jestem tak prymitywnym człowiekiem pod tym kątem. Mówię, też to mam. Potrzymaj mi piwo. Wtedy kawę pewnie. I pamiętam, ona też powiedziała mi wtedy w tej rozmowie, i jej też zawdzięczam podcast. Bo ona powiedziała w tej rozmowie, na tym samym spotkaniu, że ona strasznie lubi słuchać podcastu Basi Piasek do poduszki i o sprzedaży i tam w ogóle, nie? I mi to wszystko mi się, jak wiesz, poskładało mi się po prostu. Bo się też tak szybko mówi jak ty, no. Chyba szybciej, no. Myślę, że znacznie szybciej. Ale ja wtedy wróciłem do domu, nie? I sobie myślę, kurczę, i tak nie mam nic do stracenia, nie? I jeszcze miałem tą motywację. Myślę, że między innymi dzięki tej rozmowie zawdzięczam to, że w ogóle nagrywałem ten podcast regularnie, nie? I że on regularnie powstawał. I że Dorota tak naprawdę nieświadomie... No tak, bo mówię, kurczę, nie mam marki. To prawda, no to cholera.
I napisałem sobie, zbudować markę. No i nie? No wiesz, dosłownie, zbudować markę. Zrobiłem taką mapę myśli w kuchni, na tych właśnie foliach, które tutaj masz i miałem potem właśnie odkurzu dookoła i żona chciała się ze mną rozwieść z tego powodu, bo tam to dramat po prostu. I bo wiesz, twierdzi, że nikt nie ma studia w domu, a później się okazuje, że każdy ma. No właśnie. Wszyscy moi znajomi mają. No właśnie. I ten początek mi się bardzo poskładał. Ona też, pamiętam, Dorota mi powiedziała, że to, co ja chcę zrobić w Polsce się przede wszystkim nie sprawdzi. Nie, że ona robi tą sprzedaż robi od 25 lat i ona doskonale zna rynek i nikt tego w Polsce nie kupi. Nie ma na to klientów. Nikt tego nie potrzebuje, w ogóle nie rób tego, nie? Potem zacząłem nagrywać podcast i ona do mnie zadzwoniła, mówię, Szymon, słuchaj, ja ci jak przyjaciółka powiem, tak szczerze, nie? To jest najgorszy pomysł na świecie, jaki robisz, no bo nikt absolutnie nie kupi od ciebie usługi, jak ty wszystko opowiadasz w podcaście, nie? Wow, jakbym słyszał tych marketingowców, którzy teraz do mnie piszą i mówią mi, Szymon, nikt w Polsce nie będzie słuchał ponad 2-godzinnego odcinka. Oczywiście, bo tam skupienie jest krótkie i tak dalej. Tak. No i ja wtedy jej powiedziałem, wiesz, ale ja wiedzą nie chcę handlować, nie? Ja chcę handlować wdrożeniem tej wiedzy, a nie wiedzą, bo firmy szkoleniowe handlują wiedzą, a ja nie chcę handlować wiedzą, nie? Wiedza jest już wszędzie, nie? Teraz trzeba ją wdrożyć, bo ludzie chętnie słuchają wiedzy, chętnie chodzą na szkolenia i tak dalej, ale główny problem jest z wdrożeniem, nie? No mówię, no ale w Polsce nie ma na to klienta, nie? Spoko. No i wiesz, oni... rzeczywiście Polska jest specyficzna. Tak, no ale to też trzeba mieć jej optykę, nie? I teraz z drugiej strony moja optyka na dzisiaj jest taka, jak za 20 lat nie zostać jakby nie mieć takiej postawy, nie? Dlatego tym entuzjastą chcę być na lata przyszłe, bo bardzo się tego obawiam, że kiedyś będę miał lat 55 i będę siedział z kimś i mówił, o nie, zabetonujesz się. Musisz nagrywać podcast, słuchaj, i musisz tam w SEO zainwestować, nie? Albo coś tam, nie? I będę tam opowiadał jakieś prawdy objawione sprzed 20 lat, nie? I nie chcę być kimś takim. I nie chcę tak widzieć świata też, nie? I to jest fajna lekcja w ogóle, tak na przyszłość też, nie? Mega. I ciekawe doświadczenie. I też z drugiej strony duża wdzięczność do tej Doroty, nie? No bo ja jej w ogóle kiedyś jej za to podziękowałem. Ona mówi, że ona się w sumie w ogóle czuje tą matką chrzestną tego biznesu. I rzeczywiście tak jest. Prawdziwym ojcem chrzestnym jest ten konsultant z tej firmy linowej, bo to on mi pomógł odpalić pierwsze procesy, nie? Jak to się robi tą usługę doradczą w ogóle. Ja miałem jakieś obserwacje z tego, jak on pracuje, jak pracuje wiele innych firm doradczych, bo ten prezes tamtej firmy kupował tego masę i z zachodu przyjeżdżały te firmy, rzeczywiście mogłem na to patrzeć. I on mi pomógł zbudować proces doradczy, a ja w zamian pomagałem mu zbudować sprzedaż i marketing w tej jego firmie linowej, nie? I to też wszystko zawdzięczam. I teraz zwróć uwagę, dzisiaj możemy prowadzić dyskusję o tym, że o Boże, ojciec sprzedaży, młody i w ogóle Wise Group, bla, 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 ale tak naprawdę gdyby nie tamta Dorota i nie ten Sławek, który mi pomógł i niewiele jakichś, wiesz... Dużo tam się rzeczy złożyło. Rzeczy po drodze, to w sumie to pewnie bym naparzał dalej na etacie i nawet byłbym zadowolony z życia. Nie? No właśnie, bo ty robiłeś bardzo dużo rzeczy, nie? Ja sobie aż wypisałem, co ty sprzedawałeś, te lodówki, to nie była jedna rzecz, tak? To były jakieś, sprzedawałeś serwery, soft magazynowy ze sprzętami, druk wielkoformatowy, jakieś dekoracje świąteczne? O co chodzi? Rowery elektryczne, suplementy diety, to e-commerce, tak? No i te lodówki, tak? No i jeszcze wiele innych rzeczy. Szkoleniowe. No właśnie, nie? Więc jakby patrząc, wiesz, z góry, to miałoby się wrażenie, że kurczę, taki skoczek, nie? To patrząc na CV... byłem skoczkiem. No, jakby ja biznes założyłem dlatego, że nie chciałem być skoczkiem. Bo kolejna zmiana pracy efektywnie sprawiłaby, że jestem skoczkiem, a ja po prostu wchodziłem... Znowuż, to znowu jakby idźmy w kierunku prawdy. Prawda jest taka, że najpierw pracuję 5 lat w firmie, w której jestem 12 pracownikiem i firma rośnie w sposób nieprzeciętny. Tam mam te doświadczenie z tymi lodówkami, z serwerami, z softem. Tam handluję z całą Europą, z połową świata, po angielsku, sprzedaję kontrakty na miliony i rzeczywiście robię to. I jest super. I firma rośnie. Ja potem tam zostaję liderem, takim szefem sprzedaży, który potem nade mną zatrudniają dyrektora sprzedaży. Ostatecznie zwalniam się stamtąd nie dlatego, że praca jest zła. Praca jest zajebista. Z roboty jestem zachwycony. Zamiast 12 osób jest 200. Robimy w ogóle setki milionów złotych przychodu. Natomiast problem jest taki, że bardzo mało zarabiam, a właśnie urodziło mi się dziecko. No bo jeżeli oni mnie rozwinęli od zera, no to chcieli skapitalizować te inwestycje, nie? Ja pamiętam, zarabiałem tam wtedy
6 koła na rękę na umowie o pracę. Wow, to rzeczywiście. Z premiami. Mhm. I pamiętam, że miałem tak, chodziłem o te podwyżki. Czyli to nie była podstawa w ogóle? Z premiami. Podstawa to było 2,5 tysiąca na rękę. I ja chodziłem po te podwyżki, chodziłem i w końcu usiadł ze mną mój ten nowo zatrudniony dyrektor sprzedaży i powiedział, dobrze, damy ci podwyżkę z 2,5 na 3 tysiące, ale zmienimy ci system premiowy. I zmienili mi system premiowy. I zarabiałeś tyle samo. Ja mówię, Łukasz, słuchaj, umówmy się tak. Można przeklinać. Dobrze. Umówmy się tak, że jeżeli ja zrobię cele, ale będę zarabiał mniej, bo moim zdaniem będę, to mi to zmienisz, dobra? Za 3 miesiące. Umówmy się tak. I mówię, dobra, Szymon, mamy deala, nie? I przychodzę do niego za 3 miesiące i zarabiam mniej. Nie dużo mniej, bo to wyszło dosłownie 30-40 zł, ale umówmy się, nie taka była umowa, nie? I on do mnie powiedział wtedy, wiesz co, Szymon? Zaczekajmy jeszcze 3 miesiące. I dosłownie na dzień później, czy 2 dni później dostałem wiadomość rekrutacyjną na LinkedInie od firmy z Krakowa, sprzedającej systemy magazynowe i w ogóle wszystkie z tym związane. I pojechałem na rozmowę. No i oni do mnie mówią, jakie warunki. No i ja mówię, że 10 koła na rękę podstawy, na umowie o pracę. No i okej. No i wiesz, ja wracam do tej swojej firmy. No i mówię, słuchaj stary, no jest taka sytuacja, że ty powiedziałeś, że ja nigdzie więcej na rynku nie zarobię, a mam propozycję podstawy 10 tysięcy, nie? Na rękę. No i pytanie, co z tym robimy, nie? Czy zostaje, czy coś? I on mówi, a to nie, to nawet ja tyle nie zarabiam, to idź, nie? No i poszedłem. I poszedłem do tej firmy. Myślałem, że ci dali, a ty powiedziałeś nie. I poszedłem do tej firmy i zrozumiałem, że cała moja wspaniałość i moje wyniki sprzedaży to nie były moje wyniki. I to nie była moja wspaniałość w tej drugiej firmie. Zrozumiałem, że tak naprawdę wszystko, co robię i wszystkie moje rezultaty, to był prezes, który mnie zatrudniał, który miał kilkunastoosobowy dział marketingu B2B w 2015-2014 roku, nie? Który naparzał lidami kwalifikowanymi i ja po prostu potrafiłem tylko je obsługiwać i potrafiłem tam poczarować, ładnie po angielsku poopowiadać. I tak naprawdę byłem nikim. I dopiero się tego dowiedziałem w tej drugiej firmie. I w tej drugiej firmie nie miałem już do czynienia z młodym, fajnym, elastycznym zespołem, który dopiero co powstał, tylko miałem do czynienia z zespołem, który pracuje od 20-25 lat. I dostałem jako dyrektor sprzedaży, który wówczas miałem, nie wiem, 26-27 lat, dostałem do zarządzania zespół, w którym miałem 3 osoby w wieku emerytalnym, czy tam przedemerytalnym, że już nie można było ich zwolnić, bo były chronione przepisami na przykład, nie? Wow, ale to było trudne. Tak, i dostałem zadanie, którego tak naprawdę to jest totalna historia, w której zabieram się za zadanie, do którego totalnie nie mam kwalifikacji, a ci ludzie zatrudniający mnie nie potrafili tego wykryć, nie? Strasznie się frustruję w tej firmie, no bo tam odnosiłem super sukcesy, tu nie odnoszę żadnych. I próbuję, kombinuję, łażę, staram się. Mam tam jakieś drobne sukcesy, bo tu mi się udało zrobić fajną kampanię prospectingową, tutaj udało się zrobić coś tam, ale overall nie realizuję celów sprzedażowych, nie? I po niecałym roku firma mnie zwalnia. Zaprasza mnie na spotkanie, wchodzę do salki, tam siedzi mój szef, prezes i szefowa HR-u, nie? Mówię, no, cóż za spotkanie. I oni mówią, no tak. I tam był taki prezes, taki Dawid, który powiedział mi, jak mnie zatrudniał, Szymon, to z Ameryki przyjechał, nie? Mówi, Szymon, ja ci jedno obiecuję, że jak kiedyś będę chciał cię zwolnić, to najpierw przyjdę ci, porozmawiam z tobą i poprawimy, a potem ewentualnie, nie? Że to taka jest kultura w tej firmie, nie? No i on mnie zwalnia, ja mówię, Dawid, gdzie jest ta kultura? Ja mówię, wiesz, business is business, nie? Jest przy zatrudnieniu, jest mówię, kultura. Damn it, nie? I bloga Sellwise założyłem wtedy właśnie. Tuż po tym zwolnieniu, nie? Ja mówię, koniec, kurwa. Dowiem się wszystkiego na tym świecie, czego da się dowiedzieć o budowaniu sprzedaży, strategii, procesów, marketingu, kurwa, dowiem się wszystkiego po prostu. Wszystkiego się dowiem, nie? Przeczytam każdą książkę. Zrozumiem wszystkie metodyki. Po prostu zrobię to, nie? No bo moje poczucie własnej wartości zostało w śmieciach wtedy, nie? I idę do kolejnej firmy i to jest mój złoty strzał. Ta kolejna firma. No bo zatrudniam się w organizacji, w której prezes jest fanem konsultingu. I to tam była ta firma, która wdrażała Lean. To tam była ta firma szkoleniowa. To tam była masa poukładanych procesów. Była masa ekstremalnie wartościowej wiedzy. I firmy doradcze z Holandii, firma doradcza gdzieś tam z Francji, 2-3 doradcze firmy z Polski. Inwestował. On inwestował 4 miliony rocznie w usługi doradczo-szkoleniowe. Nie? To jest skala, której nigdy później już nie widziałem. U żadnego z naszych klientów nigdy nie widziałem takiej skali, jaką trafiłem w tamtej firmie.
I jednocześnie Znam jednego takiego właśnie. Problemem tej pracy było to, że byłem 14. dyrektorem sprzedaży w 10 lat. To powtórzę. 14. dyrektorem sprzedaży w 10 lat. To nie da się sprawdzić. I jak sobie wyobrażasz, że przywitał mnie dział handlowy? No, przed następnym wykaszamy cię. Siadaj, stary, fajnie będzie, nie? Siadaj na chwilę. To będzie ciekawa przygoda, zobaczysz, nie? Się. Zobaczysz. Ale w momencie, w którym przychodzę, w ogóle cały dział sprzedaży zwolnił się, zanim ja przyszedłem miesiąc. I to był jeden z głównych powodów, dla których przyszedłem. No i tam jestem biorcą tych usług doradczych, zadaję im tysiące pytań, oni mi podrzucają książki, to na nich się głównie edukuję, to tam eksperymentuję też bardzo mocno z różnymi procesami, to tam uczę się budować struktury, tam uczę się budować procesy i tam de facto mam dostęp do wiedzy, której nie da się kupić w Polsce, bo nie da się jej kupić, nie? Nie ma książek, w których jest napisane to, czego nauczyłem się od tamtych firm, które brały za dniówę na przykład 12 000 euro, nie? I tam też jakby zaczynam marzyć o tym, żeby zostać konsultantem w tamtej firmie, bo jeden z konsultantów przychodzi na spotkanie, po tym jak ja tłumaczę prezesowi, że musimy przeanalizować klienta i prezes mówi, tak, musimy, no. Przychodzi konsultant, zaczynamy spotkanie. Grzegorz, ja to wszystko pamiętam, stary, jakby to się wszystko wczoraj działo. On zaczyna spotkanie i mówi tak, słuchajcie, jestem ja i prezes. Dzisiaj musimy spojrzeć na waszą firmę oczami klienta. I mój prezes dostaje w ogóle drgawek. Ja pierdzielę, nie? Słyszałeś to, Szymon? Ja nie mogę, jakie to jest dobre, nie? Wow! Nie? I ja patrzę na tego konsultanta, rozumiesz? Patrzę na tego prezesa, mówię, stary, a o czym gadaliśmy ostatnie 3 miesiące, nie? Mówi, na pewno nie o tym. Ja mówię, no błagam cię, nie? No i Grzegorz kończy ten warsztat. W sumie to jestem mu wdzięczny, no bo w końcu zrobił to, co i tak ja chciałem z nim zrobić. Wtedy rozumiem też fenomen zatrudniania zewnętrznych ekspertów, że po prostu musisz go czasami mieć, żeby to zauważyć. Lekarz w kitlu. Trochę tak jest, nie? I że musisz mieć tego zewnętrznego eksperta, który przeforsuje też wiele rzeczy z zespołem, wiele rzeczy przeforsuje z prezesem i wiesz, ja mówię, kurde, takim konsultantem być, nie? To niesamowite, bo wiesz, moja frustracja na wtedy jest taka, że ja próbuję coś wdrażać i wiecznie mam same ściany. No bo ostatecznie ten prezes korzysta z tych firm doradczych i w ogóle, ale nie korzysta z ich wiedzy. Żeby ci to wytłumaczyć. Czyli budżet był tylko jakby na szkolenia. Ja ci podam przykład. Patrz, poszło 250 koła na program wyznaczenia celów strategicznych. 250 000. I trwało to 4 miesiące. Jakieś 12-15 spotkań. Wszyscy dyrektorzy w firmie, nie? I powstała taka tablica z celami strategicznymi. Prezes przez te 12-14 spotkań się nie odzywa słowem. Tylko słucha i ogląda. Proces się kończy. I cele strategiczne, które wyszły, były inne niż te, które prezes nam cisnął. Jak zawsze. Nie? Tak. I co zrobił prezes? Przyszliśmy pewnego dnia do roboty, patrzymy na tą tablicę i tam wszystko jest pozamieniane. Wszystko. I on mówi, no moi drodzy, to te 4 miesiące były nam po to, żebyście nauczyli się, jak takie rzeczy powstają, ale tutaj macie te docelowe cele, które będziemy mieli, nie? Stary, nie? WTF. Zmazał sobie. Zmazał i wpisał te swoje, które miał te 4 miesiące wcześniej, nie? Potem mieliśmy firmę konsultingową, która wybierała taki software to print, nie? W sensie print to software, czy nie pamiętam jak to się nazywa, ale były jakby 3 oprogramowania i za jednym głosowało 14 zewnętrznych ekspertów, za jednym głosował 1, a na trzeci nie głosował nikt, tylko prezes i nie zgadniesz, co wybrał. Wybrał to trzecie, nie? Oczywiście. I w tej samej firmie ja tak, wiesz, forsowałem. Opowiem, jeszcze jedną historię opowiem, jeszcze jedną. Ona jest genialna, patrz. Jak krępuś. Nigdzie tego dotychczas nie opowiadałem na takich szczegółach. To jest, przychodzę do pracy i spotykam się z prezesem. I on mówi, co tam, Szymon? Ja mówię, dziękuję, wszystko dobrze. Co planujesz dzisiaj? Co robisz? Czym się zajmujesz? A wiesz co, dzisiaj to tam to i to, ale jutro mam takie spotkanie zaplanowane z działem sprzedaży, gdzie będziemy omawiali przegrane szanse sprzedaży. I będziemy starali się wyciągnąć wnioski, dlaczego je przegrywamy, żeby proces poprawić. I on mówi, wow, genialne. Ja mam pomysł, Szymon. Zaproś tam dział marketingu i produkcję. Ja mówię, wow, dlaczego? Mówi, no bo spójrz, część wniosków może się przydać dla działu marketingu, że zmienią swoje kampanie, a część wniosków może się przydać dla produkcji, że rozpracują trochę lepiej produkt. Ja mówię, wow, genialny pomysł.
Więc szybko to organizuję, zapraszam biednych drugich, oni wszyscy się zgadzają, wow, super, ekstra, zrobimy to, nie? Jest kolejny dzień, przychodzę do roboty i on mnie wita w drzwiach. Cześć, Szymon, co tam dzisiaj planujesz? Ja mówię, no, to spotkanie, o którym wczoraj gadaliśmy. Jakie spotkanie? Kurwa, nie, no jestem w ukrytej kamerze, jak w mordę jestem w ukrytej kamerze, nie? Ja mówię, jakie spotkanie? No to wiesz, z przegranymi szansami, że omówimy, dlaczego przegrywamy szanse. Jak to tam będzie? Dział sprzedaży, marketing i produkcja. Ja mówię, czy ty jesteś popieprzony? Ja mówię, co? Mówię, przecież to jest najgłupszy pomysł na świecie. Mówię, Jezus Maria, dlaczego? No bo handlowcy powiedzą, że nie sprzedają, bo to jest wina słabych lidów z marketingu i słabego produktu z produkcji i nic z tego spotkania nie będzie. I ja tak patrzę na niego, rozumiesz, drga mi oko, tak co chwilę i mam to wspomnienie, 14 dyrektor sprzedaży w 10 lat. Aha, to już rozumiem, nie? Już to teraz, dzisiaj zrozumiałem. I potem nasza współpraca ograniczała się do tego, że ja merytorycznie coś wypracowywałem z nim i my się nie zgadzaliśmy. On uważał, że ja nie mam racji, ja uważałem, że on nie ma racji, gdzie de facto powinniśmy dojść do porozumienia na poziomie dialogu, tak. Ale on to robił inaczej, on wjeżdżał na urlop i wysyłał mi maila, który automatycznie wysyłał się w jego pierwszy dzień urlopu, w którym było napisane: Szymon, mam nadzieję, że pamiętasz, że to ja cię zatrudniam. Tu jest lista zadań dla ciebie na czas mojego urlopu. I były wszystkie te zadania, na które ja się nie zgodziłem, że one są bez sensu, nie? Czyli był, wiesz, biorca wiedzy ekstremalnie jakościowej, ekstremalnie dobrej, w ogóle najwspanialszej na świecie, jaką widziałem. I uważam, że na tym powstał ten biznes, że ja miałem dostęp do tej wiedzy od zachodnich firm doradczych, której ani nigdy sam bym sobie nie kupił, ani nie byłbym jej w stanie znaleźć w Polsce. Nie dowiedziałbym się tego. Czyli sfinansował ci biznes Gostek, który jest nie do końca w ogóle skorzystał z tego, co finansował, tak? Tak sądzę. Też to. A jak sądzisz, dlaczego on tego nie wdrażał? Dlaczego jego, wiesz, ten system poznawczy tak chłonął? Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Pewnie wiesz, że gdybym był jakimś psychologiem albo kimś, to bym znalazł jakąś jednostkę, do której byłbym w stanie to przypisać. Nie mam pojęcia. Nie znam odpowiedzi. Biznes oczywiście dalej żyje, działa, wszystko jest z nim ok. I ostatecznie znowuż, tak jak to poprzednie doświadczenie, kiedy zostałem zwolniony, to też postrzegam jako absolutnie genialne, w które tak naprawdę trochę mnie ukształtowało. Nie? I teraz Sellwise już cały czas działa w tle. I zaczynam dostawać pierwsze telefony, no bo piszę bloga, SEO i tak dalej, że ej, siema, słyszałem, że tam robisz takie doradztwo. No i jadę do jednej z tych firm, i spotykam się z nią. No ale tej historii już nie opowiem, bo to ona jest w ogóle hardkorowa, ale generalnie zmierza do tego, że... Możesz zanonimizować. No nie da się, nie? No bo to u mnie wszystko widać, nie? Że ja tam zaczynam, ostatecznie to nie zostaje mój klient, tylko zaczynam tam pracować. Jestem na fali dużej frustracji do tej firmy, że tam wszystko co ustalę nie ma de facto żadnego znaczenia. Po fali frustracji z firmy, w której zostałem de facto wywalony, idę do trzeciej firmy, gdzie de facto jakby zsumować te dwie fale frustracji, to ta trzecia to jest wciąż większa od sumy tamtych dwóch, nie? Na szczęście już jestem o tyle mądrzejszy, że nie daję temu zbyt długo trwać. Jestem tam zaledwie 6 miesięcy i idę na rozmowę z moją żoną i mówię: słuchaj, jest tak, że albo to z nimi wszystkimi było coś nie tak, albo ze mną jest coś nie tak. No i ona do mnie mówi, jakby ci to powiedzieć, nie? Mówię, dzięki. Tak, nie I wtedy zapada decyzja, no ja mówię sobie, no mam taki pomysł, nie? No wymyśliłem taką firmę doradczą, mam tam jakichś już pierwszych klientów, mam przetestowany model biznesowy, wtedy już jest ranking CRM-ów i on zaczyna generować pierwsze pieniądze. Znaczy pierwsza firma zapłaciła mi tam za coś 4000 w ogóle. Już zrobiłem jakieś pierwsze warsztaty, dobierałem systemy CRM, robię je w piątki albo w soboty. Mówiłem, że jestem tak zawalony specjalistą, że mam czas tylko w sobotę oczywiście, nie? Robiłem pierwsze warsztaty. Ten mój ekspert z tego linu pomaga mi już, na przykład wrzuca mnie do pierwszego dużego klienta. Jadę tam na spotkanie, robię pierwszy warsztat i ten pierwszy duży klient mówi, że w sumie to by wziął projekt u mnie. No i jest ta rozmowa, w której mówię sobie, no jest albo w lewo, albo w prawo, nie? Albo szukam kolejnego etatu i może tym razem trafię i będzie fajnie, albo po prostu spróbuję zrobić coś własnego, bo ja już nie mam siły. Jak teraz bym trafił czwartą firmę, w której nie czułbym się dobrze, albo czułbym się właśnie tak,
to ja po prostu, ja idę do wariatkowa, mnie nie ma, nie? Ona mnie widzi w domu, że ja de facto przychodzę i śpię, nie ma ze mną kontaktu, jestem wiecznie sfrustrowany, nic mi się nie chce, po prostu jestem wrakiem człowieka na tamten czas, sfrustrowanym wrakiem człowieka, bo dyrektor sprzedaży nie pracuje 8 godzin, nie? Idziesz do roboty na 6, jest fuck up, wychodzisz o 20, wiesz, i to tak raczej wygląda ta rzeczywistość niż szczególnie w firmach, w których jest coś do poukładania, no pewnie jak jesteś dyrektorem sprzedaży, gdzieś tam wszystko poukładałeś, to działa. No i ona mówi, wiesz co, no. I tak patrzy na tą dwójkę dzieci, co tu siedzi. Mówi, jeżeli uważasz, że to jest bezpieczne, to rób, nie? No i ja mówię, kurde, no nie jest to bezpieczne. Mogę cię okłamać? Nie jest to bezpieczne i mówię wprost, to nie jest bezpieczne, nie? Mamy hajs na rok życia, między 12 a 18 miesięcy mamy pieniądze, żeby przeżyć, jak coś będzie nie tak. Ale dużo miałeś poduszkę, nie? Chyba 140 000. No, ale to jest mega duża poduszka. Tylko, że ja ją zbierałem 8 lat, nie? I jakbyś to przepalił, to tak na dobrą sprawę rzeczywiście, kurde, nie wiadomo co dalej, nie? No tak, nie? I wiesz, ja sobie powiedziałem, że po prostu jeżeli dojdę do tych 50-60 tysięcy, że już po prostu całą resztę wydam, no bo nagle ZUS-y, wiesz, trzeba samemu sfinansować. W sumie to nie wiadomo, jak to będzie z tymi klientami, czy w ogóle jacyś klienci będą chętni. I jednocześnie chyba temu też zawdzięczam znowuż dalszą część, no bo wiesz, inaczej rozwijasz biznes, kiedy masz 2 dzieci i on musi się udać, nie? Tak. I mam taką motywację, z którą wychodzę, i taką motywację wewnętrzną, że nigdy więcej nie chcę we własnej, jakby mieć czegoś takiego, że ja wiem, jak rozwiązać dany problem, ale ten prezes mi nie pozwala tego zrobić. I mówi do mnie tak nie możesz, zrób tak. I ja tak robię, a on potem przychodzi z pretensjami, że to się nie udało. Ja mówię, stary, to albo ty sterujesz moimi działaniami i bierzesz za to odpowiedzialność, albo daj mi wolną rękę. I nikt mi nie był w stanie dać w tym MŚP po prostu wolnej ręki. Każdy tam chciał ingerować, widzieć, patrzeć i w ogóle, nie? Czyli taki mikromanagement. Czyli patrz, ja mam tyle motywacji negatywnej, pozytywnej i w ogóle każdej. Bo mam tą Dorotę, która mi powiedziała, że nie mam ani nazwiska, ani marki, nie? Mam te 3 doświadczenia zawodowe, nie? Że mówię po prostu jeszcze 4 i naprawdę nie wytrzymam, nie? Mam te dzieci, nie? I tą rodzinę, mam tą poduszkę finansową. I miałem 160 000, ale okazało się, że jak rezygnuję z etatu, to niesamowite, samochodu nie mam, nie? No, tak. WTF w ogóle, nie? Trzeba auto kupić. Auta ludzie kupują? No, i kupiłem, wiesz, jakąś taką starą A6, znaczy starą, nie wiem, 6-7-letnią, która miała nalatane 180 000. W jakiś leasing ją wziąłem z ratą, pamiętam, 700 zł netto była rata za ten samochód. O kurde. Wpłaciłem 20 000 z góry, 700-800 zł rata zajebista, nie? No, kozacka. A auto wyglądało, jakbym tam, wiesz, jakbym coś robił, nie? No i było wygodne, dało się jeździć. Ja ostatecznie przejechałem tym autem prawie 100 000 w pierwsze 2 lata rozwijania biznesu, nie? Więc też jakby fajnie trafiłem i wszystko było spoko. No i miałem taką motywację, że jakby nie ma miejsca na błędy de facto, nie? I wtedy, to jest wrzesień, ja zaczynam, jesteśmy wtedy na urlopie w Gdańsku, jakby skończył się ten etap, pojechaliśmy na urlop do Gdańska, taki tygodniowy i pamiętam, jest taka scena, nigdy nie zniknie z mojej pamięci, siedzę na balkonie w Gdańsku, jest 7 rano i widzę te moje dzieci śpiące, nie? Ja mówię, to się musi udać. Nic mnie nie pokona, nie? Jakby w sensie takim, że nie ma rzeczy, której jakby nie zrobię, żeby to się udało, nie? W granicach etyki oczywiście, nie? I wiesz, i potem jest ten taki czas, w którym no bardzo dużo pracuję, ekstremalnie dużo, nie? Jest ten podcast, są ci pierwsi klienci, to zaczyna działać, nie? No i widzimy się dzisiaj, tak, to już tak w dużym skrócie. Tak. W ogóle teraz jak to opowiadam, to aż się rozemocjonowałem, bo to jest jakby z dzisiejszej perspektywy łatwo się to opowiada. Znaczy w sumie nawet nie wiem, czy łatwo, bo to takie... Nie no, ma to dużo emocji, nie? No tak. Bo to wcale nie musiała być, wiesz, historia z happy endem. Oczywiście i właśnie o tym chciałem porozmawiać, bo to jest, bo to jest trudne, nie? W sensie, jak się na ciebie patrzy, słucha się ciebie, to wydaje się, kurde, to piękna historia, to jest zaprojektowane i tak dalej, ja też tak chcę, też tak zrobię, ale jest mega dużo pułapek, nie? No bo na jednego, który osiągnął sukces, jest 10 000 takich, którzy nie osiągnęli sukcesu. Tak jest. I też mieli rodzinę. Tak. I też mają rodzinę. I oni akurat tu nie siedzą i nie mogą tego powiedzieć. Właśnie nie? o to chodzi. Nie? No. I to jest duży problem. Nie? Tak. I to jest problem też całego LinkedIna, mam wrażenie. To jest problem w ogóle jakby tego, że emanuje wszędzie sukces.
z drugiej strony, no rzeczywiście próbujemy jakoś rozkminić to, dlatego rozmawiam z tobą, a nie z Tylko, kimś że wiesz, innym. Nie? ja mam też obserwacje na temat tych ludzi. Mam taką obserwację, że część osób, którzy mają ciężko, wychodzą z założenia, że coś im się od świata należy. Tak. Im się nic nie należy od świata. Świat, jakby nikomu nic się od świata nie należy, nie? I teraz drugi problem jest taki, że nie można oczywiście nie doceniać roli motywacji w tym wszystkim, ale trzeba docenić rolę świadomego działania w tym wszystkim. Że jakby miałem ekstremalnie łatwo, bo byłem po 2-3 latach ekstremalnej edukacji o wszystkim. Miałem dostęp do zajebistej wiedzy. Ostatecznie, gdyby się na tym zastanowić, miałem też pierdylion różnych doświadczeń. Taka prawda, nie? Z tych wszystkich etatów, które przeszedłem, po prostu liczba rzeczy, które robiłem i które wdrażałem, była ogromna, bo ja wdrażałem systemy informatyczne, budowałem procesy, budowałem zespoły od zera, rekrutowałem ludzi, miałem do czynienia z dużym oporem w zespołach, miałem do czynienia ze starymi pracownikami, z młodymi pracownikami, ze średnimi, miałem do czynienia z zespołami, które oporowały, z takimi, które nie oporowały. Miałem do czynienia w produktach na bardzo krótkim procesie zakupu i na bardzo długim, bardzo tanich i ekstremalnie drogich, nie? Jakby miałem strasznie dużo szczęścia, że tu paleta doświadczeń, z którymi ja po prostu poszedłem w rynek, być może była niespotykana na jakiś sposób. Jeszcze jak to połączyłem z tą wiedzą z zachodu, jak prowadzić te procesy doradcze i jak to połączyć jeszcze z profesjonalną sprzedażą, a potem w końcu z marketingiem, no to okazało się, że w sumie jestem jakimś takim, wiesz, takim płatkiem śniegu na tym rynku, nie? I jeszcze potrafię o tym opowiedzieć, nie? I super. I jakby zmierzam do tego, że ja miałem tą wiedzę, miałem do niej dostęp, na której potrafiłem to wszystko zbudować. I życzyłbym sobie, żeby wszyscy ci ludzie, którzy mają ciężko, zamiast rzucać się w wir roboty, rzucali się najpierw w wir edukacji. I wiesz, że przejdę, kurde, wszystkie szkolenia przejdę. Przeczytam wszystkie książki. I na koniec będę miał w sobie na tyle dużo siły, żeby powiedzieć, to są bzdury, a to nie są bzdury. Bo zawsze masz tak, że... Tak, Jezu, ja właśnie dlatego przyszedłem do ciebie na szkolenie prospektingowe. No się tam poznaliśmy. To był 2019 rok. 2019 rok. Ja wtedy byłem w takim okresie, w którym byłem po, nie wiem, 7 czy 8 latach doświadczenia w sprzedaży i ja stwierdziłem, kurwa, ja nic nie wiem o sprzedaży. Nic. Nie? I ja stwierdziłem back to basic, człowieku, nie? Jak ludzie kupują, nie? Prospecting i tak dalej. I ja, zanim przyszedłem do ciebie na szkolenie prospectingowe, ja przeczytałem już 5 książek z tego. Przyszedłem do ciebie, mówię, to mi się składa, co ten człowiek mówi, że to jest, że to mi się pokrywa, wiesz, z 5 różnymi obszarami. I tak jak mówisz, ja stwierdziłem, ja po 3 latach takiego edukowania się w tym, co to jest prospecting, napisałem swoją definicję, nie? Ja już zrozumiałem, co to jest według mnie, nie? Jestem ciekawy, czy w ogóle pokrywają się trochę te definicje, bo masz znaczenie, każdy ma swoją. Tak, no chyba tak. I wiesz, i ja to tak czuję, to co ty mówisz, że to tak mega rezonuje, właśnie ta edukacja to jest mega ważne. Ale dodam jedną rzecz, bo jest cała masa ekspertów, którzy żerują na tej grupie ludzi, którą ja byłem. I już teraz rozwiń swój pierwszy biznes i zarabiaj do 30 zł miesięcznie, robiąc coś tam. Tak. I jest była cała masa ekspertów, te takie 8 lat temu, tam uwierz w siebie, just do it, motywacja w ogóle, mindset, nastawienie, nacieraj się, kurde, jakimś olejkiem rano i potem idź pod coś tam rób i w ogóle i wszystko będzie dobrze, nie? I tylko uwierz w siebie, wszystko, co jesteś w stanie wymyślić, co jesteś w stanie zrobić. Wszystko to afirmacja. Guzik w ogóle, nie? Że właśnie, że żeby nalać, to musisz mieć z czego. I teraz zwróć uwagę, jeszcze w tym wszystkim jest też druga rzecz, bo tak naprawdę, żeby dobrze zrobić biznes, to ty musisz nalać z tylu różnych rzeczy, bo tu musisz nalać trochę, ja też MBA skończyłem za własne pieniądze wtedy, nie? I to też miało niebagatelne znaczenie, bo ja tak naprawdę poszedłem na MBA, żeby dowiedzieć się, czego nie wiem. Bo ja potrafiłem, byłem prosty chłopak ze wsi, stoję, sprzedaję i tyle, a poszedłem na MBA. Mówię, kurde, są takie rzeczy, jakieś bilanse są w firmach niesamowite w ogóle, nie? I innowacje, trzeba o nie dbać, procesy, wiesz, coś tam do tych ludzi wchłonąć. Więc tak naprawdę uważam, że większość słuchaczy, którzy byli na tym etapie, na którym ja byłem, nic wam się od świata nie należy. Przykro mi. Nic absolutnie. Musicie się edukować ponad miarę i
starać się zrozumieć, jak działają wszystkie elementy modelu biznesowego i pewnego dnia po prostu te puzzle muszą się złożyć. I uważam, że nie da się też tego przyspieszyć, nie? Bo niektórzy próbują złożyć te puzzle na siłę trochę, nie? Zhakuję puzzle, będzie tam, wiesz, growth hacking zrobię, nie? Albo niektórzy też są bardzo naiwni, że właśnie nauczę się prospectingu, wyślę 100 maili, to mi biznes zrobi. No nie zrobi, kurczę, nie? I edukacja. Jeszcze raz edukacja. Najlepiej z wielu źródeł. Zgadzam się z tym. Bardzo, 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 bardzo się pod tym podpisuję. Myślałem sobie o tym i zastanawiałem się, skąd jest właśnie to twoje źródło wiedzy, nie? Bo ty masz dosyć dużą wiedzę, przynajmniej tak emanujesz nią. Mam wrażenie, że ona powstaje, myślałem, że ona powstaje tak z logiki, że budowałeś sobie te procesy, one rosły i tak dalej, i tak dalej. Bardzo duża część, tak. A tu jest jeszcze ta podstawa tamtych szkoleń i nie masz dodatkowo wzorców jeszcze, bo wy jesteście firmą, która wyróżnia się ewidentnie, tak? Pytanie, czy ty masz kogoś, na kim się wzorujesz dzisiaj? No bo ja wyszedłem z założenia, że nie macie dzisiaj wzorców, ale... Jest bardzo dużo wzorców z poszczególnych obszarów. To znaczy, de facto to, co my robimy, to tworzymy spójną metodykę łączącą różne obszary. Jest wiele metodyk w obszarze spotkań handlowych. Jest trochę metodyk strategicznych. Jest trochę metodyk zarządzania. Jest trochę metodyk, nie wiem, poprawiania procesów, metodyk marketingowych. I to, co my robimy, to po prostu stworzyliśmy jedną spajającą całość. I to było nam nawet nie tyle, że my strasznie chcieliśmy to zrobić, tylko po prostu nie mieliśmy wyjścia, no bo jeżeli robimy wszystkie obszary biznesu, no to musimy doprowadzić do tego, że jeżeli wchodzi konsultant sprzedaży, to ten marketingowy, który wchodzi za rok, jest w stanie przejąć od niego tą robotę i kontynuować dalej. Bo jeżeli zacząłby coś osobnego z innej metody, z innej stajni, to jest w ogóle dramat, smutek, żal i niedowierzanie i klient jest po prostu zły najzwyczajniej w świecie. Więc to, że my to mamy, to wynika z tego, że po prostu musieliśmy to mieć. A to, że to zrobiliśmy, wynika z tego, że nie dało się tego kupić, bo próbowaliśmy pójść do Stanów i znaleźć metodykę, która pomaga budować proces sprzedaży, proces marketingu, strategię, zarządzanie i technologię w jednym worku, nie? Że tak naprawdę wszystkie te 5 rzeczy się zajebiście mocno ze sobą przenika, no bo to, w jaki sposób zarządzam swoimi handlowcami, jest bardzo wspólnym zagadnieniem do tego, jak oni pracują, jak są premiowani, jak to się ma do całej strategii całego biznesu, jak te założenia strategiczne przygotować, żeby handlowcy potem wiedzieli, co z tym zrobić, żeby marketing wiedział, co z tym zrobić, potem, żeby te technologie, które do tego dołożymy, żeby im pomogły, a nie zaszkodziły i w ogóle, wiesz, nie było tego po prostu, nie? I to, co mamy, to zawdzięczamy temu, że mamy po prostu dużo klientów, mogliśmy to rozwijać z nimi i rozwijać poszczególne obszary. No i tyle. Natomiast prawda jest taka, i to też warto powiedzieć, że najbardziej wzorujemy się na klientach. Rzeczy, które mają powdrażane polskie firmy z różnych setek tysięcy źródeł, to są po prostu takie kosmosy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to klienci są źródłem wiedzy. Firma doradcza Wise Group na dzisiaj jest source of knowledge. Super, czyli konsolidujecie tą wiedzę taką rynkową. I teraz wiesz, i teraz doszło już do tego, że trochę rozwiązaliśmy problem jajka i kury. No bo najpierw musisz mieć klientów, żeby pozyskać wiedzę, a potem masz wiedzę, pozyskałeś klientów. No i teraz na dzisiaj ciężko nam już w ogóle dotrzeć do tego, że cokolwiek w jakiejkolwiek firmie jest dla nas czymś nowym. Pewnie od roku nie spotkaliśmy się z niczym, czego byśmy nie widzieli wcześniej u tych klientów, którzy teraz dołączają. Jednocześnie to już my jesteśmy większym benefitem dla firm, które dołączają, no bo mamy takie source of knowledge, że na większość pytań nie jest tak, że znamy odpowiedź, ale już coś widzieliśmy, już mamy jakieś doświadczenie i możemy doradzić, tak na pewno nie rób, a tak być może to zadziała. Nie? A to już jest, wiesz, zaoszczędziłem komuś 2 bańki na jakimś budowaniu bezsensownego działu, wyjścia na jakiś bezsensowny rynek, bo kolega wyszedł. Nie? Mega. Czyli to, że wy macie, że wy urośliście, to ty oceniasz, że to była bardziej po prostu konieczność, nie mieliście wyjścia? Jeżeli chodzi, czy była taka jakaś twoja chęć wzrostu? Bo wyłapałem to wcześniej w zdaniu. Mówiłeś, że szukałeś czegoś, co da się skalować. Nie? Tak. Czy to jest twoja wewnętrzna potrzeba, że to musi być skalowalne? Bo są różni przedsiębiorcy. Niektórzy przedsiębiorcy nie chcą skalować, tylko chcą mieć mały, stabilny biznes, który dobrze zarabia. Znam takich. Tak. To jest w ogóle często tak zaczynam większość rozmów na konferencjach,
jak ktoś do mnie podchodzi i mówi, no cześć, też mam firmę, ale ja nie chcę się skalować tak jak ty. To jest w ogóle statystycznie na 100 przywitań, to jest 80, dosłownie, nie? Że jakby ludzie przychodzą do mnie, się rozgrzeszają w pierwszym zdaniu, że ja się nie skaluję, nie? No okej, no spoko, luz, nic się nie dzieje. To trafiłem. To nie, to w tamtym przypadku tamtego biznesu, nawet przy zakładaniu tego na poziomie papieru, chyba to skalowanie nie było dla mnie tak istotne, co skalowanie dochodu było dla mnie istotne, bo tego nie wyjaśniłem. I to nie przychodu, tylko dochodu. Dochodu. W ogóle przychód mnie nie obchodzi. Okej. I skalowanie dochodu, ja byłem w stanie sobie, wyliczyłem wtedy, że jeżeli to dobrze zrobię, to jestem w stanie zarabiać 100 000 złotych miesięcznie. To ja mówię, ja pierdzielę. W życiu nie widziałem takich pieniędzy. I to była ta skala, o którą teraz mi chodziło. podcasterzy tyle zarabiają. No właśnie, ale dokładnie. No i prawda jest taka, że do tych 100 000 bardzo szybko się wspiąłem. To mi zajęło, nie wiem, rok może nawet krócej. Tak? Ekstremalnie szybko. Wow. No tak, tylko że w pierwszym, z tego co wiem, to w pierwszym czasie to miałeś ekstremalnie też dużo dni szkoleniowych. Ekstremalnie. Ja byłem zarobioną bułą. I później i potem przyszły wakacje w czerwcu 2019 roku, gdzie byłem, pamiętam, na Krecie i znowu te dzieci, znowu rozmowa. Wiesz sobie, fajnie jest, nie? Ekstremalnie fajnie jest, no bo fajnie jest, tak? Dużo pieniędzy. No super dużo pieniędzy. W sumie to już nigdy nie potrzebowałbym więcej. No ale jest ryzyko takie, że pierdzielnę gdzieś w drzewo i nie wiem, połamię rękę, połamię nogę, stracę głos i koniec, nie ma biznesu, nie? W sensie jest zerowe bezpieczeństwo tego, co robię, nie? Mogę wrócić na etat oczywiście. No to co, to skalujemy, nie? To skalujmy. No i zaczęliśmy skalować. Dobrze, że ty zaśmiałeś. Bo tak to wyglądało. Na tamten czas pracowała jedna Marta i w czerwcu zrobiłem pierwszego deala z Iwoną Borowską, która teraz jest wspólniczką w Sellwise i wspólniczką w Hirewise. Że ona przyszła i tam miała robić jakieś dni szkoleniowe, nie? I oczywiście straciłem całą tą rentowność, no bo trzeba było zatrudniać ludzi i wydać te pieniądze i nagle okazało się, że jestem więźniem we własnym biznesie, bo jak ja nie jeżdżę tych masy dni w rynku, no to nie mam na wypłaty i nie wiem, czy pamiętasz, ale kilka miesięcy później, dokładnie rzecz biorąc 8, wydarzyły się ciekawe rzeczy na świecie. To był marzec 2020 roku, nie? No i słuchaj, ja tak siedzę, wydałem całe siano na jakieś inwestycje w ogóle, na identyfikację wizualną, rozumiesz, na jakieś tam cuda na kiju. I w ogóle siedzę i mam podpisaną umowę, że odbieram nowe biuro w marcu tego 2020 roku. I mówię, no i zajebiście było, no. Koniec. Żegnam się z tobą. Statek dobił do portu, cumujemy, fajnie było, czas się pożegnać. Wiesz, dzwonią do mnie znajomi z firm szkoleniowych z Warszawy, pozdrawiam cię Radek i Radek mówi, że słuchaj, no 99% przychodu mi spadło, w ogóle wszyscy klienci odeszli, dramat i w ogóle, nie? No pamiętam tą historię Radka, no. No właśnie. Pozdrowienia dla Radka. To ten Radek. I ja już wtedy z Radkiem coś tam pracowałem, nie? I ja mówię, ja pierdzielę, no i co? No to koniec. I siedzę i czekam na wypowiedzenia od tych klientów, nie? I one nie przychodzą. Mi nie dość, że mi nie spadł przychód, to mi wzrósł w tym miesiącu. Ja mówię, WTF, co się dzieje? No i okazuje się, że zbudowałem sobie trochę niechcący, trochę świadomie taką komunikację, że generalnie rozwiązujemy problemy, jakie masz. No a co zrobiło to, co zrobiło? No to problemów nie było mniej, tylko było ich w cholerę więcej. I okazuje się, że nie byłem traktowany jako firma doradcza, jako wydatek taki inwestycyjny, tylko ta lekcja mnie nauczyła, że ludzie, ci klienci wbili sobie mnie, koszty firmy doradczej, w budżet operacyjny. Już w część kosztów prowadzenia tych zespołów, które pomagaliśmy prowadzić. Mówię, nie byłem w budżecie HR-owym, rozwojowym. Byłem w budżecie prowadzenia tego biznesu. Zajebiście. No bo okazało się, że w sumie to jak jesteśmy na warsztatach, to problemy rozwiązuje się szybciej. W sumie to jak jest jakieś pytanie, wątpliwość, to dzwonimy do Negacza i on pomaga i lecimy dalej. I ja mówię, ja pierdzielę, nie? I wiesz, i ostatecznie zwróć uwagę, że my mieliśmy około 2,5 miliona przychodów w całym 2020 roku, ale w 2021, teraz mówię z pamięci, dobiliśmy do 8,5,
coś koło tego, nie? To był taki przeskok w zaledwie 1 rok Wow. i wszystko zawdzięczamy tej fali wirusowej, Prawie jak nie? startup 10x. Super. Właśnie ja miałem powiedzieć, a propos tego, że mówiłeś, że nie jesteś najlepszym sprzedawcą w Polsce i tak dalej, ale chyba dzięki podcastowi, tak zgaduję, bo to jest jedyny strzał, jaki mam, stałeś się top of mind, jeżeli chodzi o właśnie sprzedaż B2B. I marketing nie? B2B. No. Hopefully, mam nadzieję, że tak jest. Jest. No. To nie, no, nam bardzo widzisz pomaga. to w liczbach. Nie? Jest to. No, patrząc porównawczo, wydaje mi się, że no, kurczę, no to czy to jest tak, że rzeczywiście to tylko podcast ci to dał? Nie wiem, wiesz, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest, wiesz, taka analiza wsteczna, zawsze Wiem. skuteczna i wczoraj o tym rozmawialiśmy. na pewno miało to duże znaczenie, ogromne znaczenie, bo to od podcastu się zaczęło, nie? Więc to on jest powodem wszystkiego tak naprawdę, bo też dzięki podcastowi mogłem rekrutować zajebistych ludzi. Mhm. To chyba... Dzięki podcastowi ta rekrutacja była ekstremalnie tania, no bo siema, strasznie bym chciał. I ja mówię, no to wpadaj. Pokaż, co potrafisz. Dokładnie. I wiesz, i koniec rekrutacji. Na dodatek zajebiści ludzie. No bo wiesz, słuchają tych treści, nie? I to nam pomogło przetrwać też dostarczanie tych usług na tamten czas. I też jest tak, że ten okres między 20 a 21 najwięcej niezadowolonych naszych klientów, którym coś zepsuliśmy, to są klienci z tych lat. Nie, że to wtedy kształtowała się bardzo szybko ta usługa i mówiąc wprost, zepsuliśmy pewnie, nie wiem, kilkanaście projektów z naszej winy, bo czegoś nie dowieźliśmy, czegoś nie wiedzieliśmy, czegoś nie potrafiliśmy i tak dalej. I na dzisiaj pewnie, gdybym się cofnął w czasie, to nie pozwoliłbym na tak szybki wzrost już. Wtedy to dla mnie było, no wiesz, no ile fabryka dała, lecimy, no bo w sumie to wiesz, wirus, to nie wiadomo, czy przeżyjemy i tak dalej. Dzisiaj, będąc bogatszym o to doświadczenie, to pewnie zrobiłbym to inaczej. Tam dużo z tych projektów udało nam się wyprostować, w jakiś sposób dojść do porozumienia. Jakiejś części wyprostować się nie udało i mamy pewnie jakiś tam antyfanów do dzisiaj. Nie jest to skala setek firm, ale na pewno jest to skala kilkunastu firm, którym może nie tyle, że bo nikomu nie zaszkodziliśmy, tak to widzę, ale na pewno zawiedliśmy jakieś tam oczekiwania wtedy, nie? Kurde, miło, że się tym dzielisz, bo to jest w sumie ważne, żeby bo to jest bolesna lekcja, nie? Wiesz, bo każdy z tych fuck-upów u klientów nie kończy się tym, że no fuck-up jest i tyle, tylko kończy się taką smutną wiadomością. Panie Szymonie, a ja myślałem, że pan jest inny, nie? I ty czytasz tą wiadomość i mówisz, kurde, ale jestem, naprawdę, nie? Po prostu nie wyszło, nie? Nie daliśmy rady, nie wiem, czegoś nie wiedzieliśmy, czegoś nie potrafiliśmy, nie? Wiesz, bo w tym doradztwie w sprzedaży i w marketingu jest trochę tak, że większość chciałaby to traktować jak tabletkę na ból głowy, a to nie jest tabletka na ból głowy. Nie mamy do czynienia z rynkiem. Rynek jest mocniejszą siłą od nas i od klienta. Zawsze. I to jest trochę tak, że my na linii z klientem próbujemy wymyśleć, jak ten rynek wygrać. Próbujemy opracować pomysł na wygranie tego rynku, ale to nie jest gwarancja sukcesu, tak jak wzięcie trenera personalnego nie jest gwarancją tego, że schudniesz, nie? Może się okazać, że nie schudłeś, ale musisz iść na badanie, może masz jakąś gospodarkę hormonalną rozregulowaną. I w sumie to jest ekstremalnie długi proces, ale niektórym się kończy cierpliwość po 3 miesiącach. A w ogóle trafiliśmy na fenomen niesamowity w roku ubiegłym, bo robiłem najbardziej zaszerzone badanie satysfakcji klientów w naszej historii. Robiłem je osobiście. I chciałem zrozumieć, jak klienci kształtują swoje opinie na temat usług. I co sprawia, że są zadowoleni, a co sprawia, że nie są zadowoleni. Bo zeszły rok to jest rekord zadowolenia klientów w naszej grupie. Ale to jest dobrze postawione pytanie, czuję. O, stary, nie? I teraz patrz, do czego dotarłem. Dotarłem do 2 firm, które nam powiedziały, że są ekstremalnie zadowolone, ale w rynku mówią, że są niezadowolone. Wie, przecież mnie po prostu pogrzeje mnie normalnie. Trzeba to zbadać. Człowieku, jak... to jest tak głupie, nie? W firmie, która świadczy mi usługę, powiedziałem, że jestem zadowolony. Mogę zgadnąć? No. To jest kwestia taka, że oni nie chcieli, żeby konkurenci was brali? Nie. To jest jeszcze gorsze. I patrz, i ci pokażę to teraz, zaprezentuję. Siema, Szymon. W ogóle teraz w tym roku to układamy sprzedaż, taką firmę wzięliśmy, takie Sellwise wzięliśmy i tam z nimi będziemy sprzedaż układać, nie? Jakie pytanie zadajesz za 4 miesiące, jak się widzimy?
No, jak tam poszło? Jak nam poszło? Dokładnie. I teraz patrz, nasza optyka na te 2 projekty jest taka, klient nie robi zadań, nie pojawia się na warsztatach. Prosimy, a on nie robi. Dostaje zadanie i on potem dzwoni, że no nie dałem rady. Nie dałem rady, nie? I jakby w obu tych projektach mamy problem z klientem i z jego egzekucją. I ci klienci nie dostarczają rzeczy, których potrzebujemy. Pracujemy nad tym, próbujemy im pomóc, próbujemy to poprawić. Ale jeszcze do tego nie dotarliśmy. I teraz dlatego oni nam mówią, że są zadowoleni, no bo w sumie to muszą być, no bo pomagamy im, pomagamy rozwiązać ten problem i w ogóle, ale co powiedzą kolegom? Okay. A wiesz co, dupy daję, nie robię zadań i w ogóle nie ogarniam tych rzeczy, co oni mi zlecają. Tu ego jeszcze wjechało. Tu wjeżdża ego, bardzo duże ego, nie? No bo jestem właścicielem firmy, która nazywa się XYZ. Nie chcę pokazać niekompetencji. Nikomu nie pokażę, to nawet nie jest niekompetencja, to jest po prostu samo życie stare, nie? Tak. I mówię, to jak już do tego dotarłem, to mówię, to ja pierdzielę, nie? To jest ekstremalnie ciekawe, niesamowite, szok po prostu dla mnie. No to w takim układzie to trzeba im dawać taką podkładkę, żeby pokazywali fajnie swoim kolegom, Nie, w takim układzie to po prostu muszę się z tym pogodzić, nie? Jakby nie mam na to wpływu, nie? Też jest tak, że od kiedy jestem osobą, której ponoć się udało i w ogóle i widać mnie na pewno, no to od tego momentu też każdy rezerwuje sobie prawo do tego, żeby mieć na mój temat jakąś opinię. I masz rację, no. Każdy chce mieć na mój temat jakąś opinię. Tak. Jeden mówi, że widzisz, że tylko podcast nagrywa, w sumie to nic ciekawego, nie? Drugi mówi, ale bo ja w jednej firmie widziałem, że w ogóle to nic wielkiego w sumie. Potem trzeci mówi, nie, że to w ogóle ja znam firmę, w której mega poszło, w ogóle wzrosty, nie? Czwarty mówi, no, że ja dzięki temu znalazłem pracę i super, jestem zachwycony i tam każdy ma jakieś zdanie. Tak. Bo w sumie na tematy takie powszechne trzeba mieć zdanie. W jakiejś branży, w jakiejś niszy, tak, nie? I to jest ekstremalnie ciekawe. Ja teraz się opieram na takim współczynniku, nawet nie tyle zadowolonych klientów, co wyników w projekcie, nie? I mamy go w Serwise na poziomie 96,5% na dzisiaj. I to jest ekstremalnie zadowolony z tego wskaźnika. Nigdy tyle nie wynosił. I oczywiście, że jest to, 3,5%, które jest, ale to wciąż jest dla mnie rezultat, z którego jestem dumny i będę dumny. Nie no, zajebiście, to jest kwestia tego, że nie popełniając błędów naprawdę się nie uczysz, nie? Więc te 3,5% w sensie nie da się tego zniwelować do zera, moim zdaniem. Chyba. I ja też uważam, że się nie da, nie? Bo że mówimy o usłudze, dwa, że mówimy o usłudze człowiek między człowiekiem, w którą jeden i drugi musi włożyć zaangażowanie. I ten jeden i drugi wkładają zaangażowanie, żeby jeszcze trzecia grupa osób, handlowcy i marketerzy, włożyła to zaangażowanie i żeby jeszcze tym wszystkim tak zarządzić, żeby to nie padło. My też mamy Jeszcze są różne interesy każdej grupy. Tak, i jeszcze mamy taki problem, że na przykład, trafiamy do firmy, w której widzę, że PDCA nie wdrożę, bo prezes idzie do zespołu i mówi... To jest też ciekawy przypadek. Mieliśmy taki jeden przypadek, w którym trafiliśmy do klienta, bo zwolnił się cały dział sprzedaży. Bo klient jest zawodowym moberem. Moberem w takim rozumieniu, że staje przed człowiekiem i mówi do niego: ty zjebie pierdolony. To jest cytat, nie? Przy całym zespole. Jakim kurwa prawem zrobiłeś coś takiego i obraża tych ludzi, drze po nich, nie? Sorry, nie? Bo pomagamy temu człowiekowi zbudować drugi zespół. Trwa to tam, 6 miesięcy, powiedzmy. Rekrutujemy, wdrażamy tych ludzi. No i nie uwierzysz, co się dzieje. Przychodzi i robi cały zespół rezygnuje znowu w jeden dzień, nie? Bo tam w ogóle w tej firmie już była legenda, że tamten zrezygnował w jeden dzień, oni się dowiedzieli i doszli do wniosku, że też sobie nie pozwolą i też zrezygnowali w jeden dzień. No i my wtedy przychodzimy... Ale to jest kontraktor, ten człowiek, który to mówi, czy właściciel? Właściciel. Właściciel. Najgorzej. I to jeszcze takiej fajnej, ciepłej branży związanej z pozytywnymi emocjami. Jaka nazwa? I słuchaj, i my przychodzimy do tego klienta i mówimy, że chcielibyśmy zrezygnować z tego projektu, nie? Że nie widzimy szansy na wyjście z tego, bo nie widzimy szansy, nie? Uczciwie rzecz ujmując, nie? I proponujemy temu właścicielowi normalnie pójście na terapię i sugerujemy, że to jest być może rozwiązanie tego problemu, że on musi się nauczyć radzić najpierw ze swoimi emocjami, a dopiero potem wrócić do skalowania biznesu, nie?
jesteście w stanie taką diagnozę właśnie wydać? Oczywiście, że tak. Mamy, wiesz, i coachów zawodowych w teamie, którzy... I tam nawet zamieniliśmy specjalnie konsultanta na dziewczynę, która ma duże doświadczenie w tym obszarze i pracowała z takimi klientami. I to ona przejęła ten projekt i powiedziała, że no, na dzisiaj nie wniesiemy wartości, bo jak zbudujemy trzeci zespół, czyli efektywnie uważam, że zrobiliśmy najuczciwszą rzecz wobec tego klienta, jaką byliśmy w stanie. I w ogóle na poziomie rozmowy... I pod to optymalizujecie zawsze, tak? Pod dobro klienta. I mamy to nawet na wartościach wypisane, na wejściu do firmy, bla, bla, bla. Ale do czego zmierzam? Klient na poziomie rozmowy z nami mówi, no, że docenia takie postawienie sprawy, on by tylko chciał tam korektę faktury jednej. Mówię, no dobra, to już zróbmy tą korektę faktury, okej. Zrobiliśmy tą korektę faktury i potem dzwoni do mnie wspólnik, Marcin Grela, no, że ten gościu się zgłosił na akademię. Czy wpuszczać? No w sumie... No tak, w sumie zajebiście, nauczy się i sam sobie to zrobi, nie? I wpuściliśmy tego człowieka na akademię. I wiesz, czego się dowiedziałem po drugim zjeździe? Że on łazi, mówi, że zwolnił nas, bo do niczego się nie nadawaliśmy. Wiesz, nie powiedział prawdy, bo nie mógł też tej prawdy powiedzieć, nie? No ale mógł nic nie mówić. Nie? Mógł też nic nie mówić. I to był taki moment, w którym ja mówię tak, kuźwa, po prostu, było mi tak po prostu po ludzku przykro. Nic z tym nie mogę zrobić, ale ktoś tam powiedział, że tam było słabo, nie? I wiesz... I nauczyłem się sobie z tym radzić właśnie faktami, nie? Bo teraz zwróć uwagę, że gdyby nie to, że znam ten współczynnik, jestem w stanie ci pokazać teraz Excela z nazwami firm, sytuacją w każdej z nich, w projekcie, w której jest żółta, w której jest czerwona, w której jest zielona, bo tak to rozróżniamy, to gdybym nie miał tych faktów, to ja bym sobie emocjonalnie nie poradził z prowadzeniem firmy usługowej, nie? Że teraz jak dociera do mnie jakiś tam fakt z rynku, bo ja słyszałem, że tam coś tam, to ja masz papier. Ja otwieram i mówię, fajnie, że słyszałeś, pozdrawiam serdecznie, nie? I tyle. Muszę mieć te fakty, one też mi są potrzebne do rozmowy z zespołem i też są mi potrzebne do identyfikowania tych chorób wieku dziecięcego w tych poszczególnych firmach, nie? Trzeba mieć do tego na pewno duży szacunek i mieć z tyłu głowy to, że to nie to ci klienci są źli, tylko to my powinniśmy w jakiś sposób lepiej na przykład ich kwalifikować, nie? Weryfikować jakieś rzeczy na starcie projektu. I tak na przykład nauczyliśmy się, że nie wiem, to są szczegóły, mikroszczegóły, ale że na przykład jak mamy czerwonego klienta, co da się bardzo łatwo zauważyć w rozmowie, to nie łączymy go z niektórymi konsultantami, którzy nie potrafią pracować z czerwonym, cholerycznym, krzyczącym klientem. On nic nikomu nie zrobił, po prostu taki jest. I mamy inny typ konsultantów, którzy potrafią efektywnie pracować z takim człowiekiem. Zajebiste. I to, tak myślałem, że macie to tak sprocesowane, że by te puzzle pasowały do siebie. No. Muszą, nie? Bo wtedy im lepiej dopasujemy konsultanta do klienta, jego sytuacji, problemu, firmy, branży, tym lepiej pójdzie projekt i tym bardziej klient będzie zadowolony. Nie? Wspomniałeś o Iwonie Borawskiej. W ogóle chciałem zejść na taki temat związany z rekrutacją i z rozwojem zespołu na samym początku właśnie. Ty to nazywasz bóle wieku dziecięcego, bóle wzrostowe, choroby tak? Wieku dziecięcego. O, może. I wiem, że przeprowadziłeś bardzo dużo rozmów i nawet kiedyś mówiłeś, że mało co się nie poddałeś w tamtym Na pierwszą momencie. Iwonę, tak. No tak. I teraz pytanie, czy z perspektywy widzisz, że to jest standard, to jest normalny etap firmy? Ja zaczynam trochę tak uważać, że po prostu dobrych ludzi jest ciężko znaleźć i trzeba sobie to uświadomić, że rzeczywiście tych procesów będzie dużo na samym starcie, później się nauczysz i dopóki nie zrobisz takiej machiny trochę jak ty zrobiłeś, czyli magnesu do przyciągania dobrych ludzi, no bo trochę podcast ci w tym pomógł i to jest de facto uważam, że chyba bardziej wam pomógł w tym niż z klientami, chociaż wiadomo, że to można mierzyć te analizy wsteczne. Tak jak mówiłeś, nie ma to sensu analizować. I właśnie czy to jest normalne? Czy nie? Czy da się to zrobić szybciej, da się to zrobić łatwiej? Wy jesteście dzisiaj nieźli w rekrutacji, z tego co wiem, i potraficie znaleźć te rzeczy, których nawet inni nie szukają w rekrutacji. Nie? To uważam, że to nie jest stały element, bo pierwszą Martę, którą zatrudniłem, ta rekrutacja przyszła mi ekstremalnie łatwo, była jedyną osobą, z którą się spotkałem. Pierwszą, którą zatrudniłem, pasowała do wszystkich elementów układanki, ciach, poszło, mam szczęście, do dzisiaj jest wspólniczką, jest szefą sprzedaży, wszystko działa jak należy, ekstremalnie fajnie. Ma 10 handlowców, wtedy była sama, wszystko jest super.
potem de facto pierwsza rekrutacja konsultanta była dla mnie trochę poligonem do nauczenia się, kogo ja w ogóle powinienem szukać. Bo to problem, na który ja natrafiłem wtedy przy tej rekrutacji, to natrafiłem na problem taki, że ekspertów od sprzedaży, trenerów, którzy opowiadają o sprzedaży, jest rzeczywiście wielu, ale jak wchodziłem w szczegóły tego, jak to budować, to tam się rozbijałem, nie? Że oni nie potrafili trochę się odnieść, że w sumie większość z nich nie miała takiego doświadczenia budowania tego procesu sprzedażowego z klientami, większość miała doświadczenia opowiadania o nim klientom, nie? I to jeszcze każdy z jakiejś innej szkoły, nie? I teraz skupiałem się na tym, że jeżeli ktoś miał taką szkołę, wiesz, but w drzwi i technika sprzedaży, docisknięcie klienta i krew z nosa, aż pójdzie, to dociskamy i w końcu kupi, to ja wiedziałem, że de facto nie mamy co razem pracować, no bo dystans do przejścia jest tak duży, że bez sensu. Nie? No i wtedy w sumie z Iwoną wyglądało to tak, że ja już będąc zrezygnowanym dość mocno po wielu rekrutacjach, no bo zapadła decyzja, że skalujemy, nie? No to pamiętam, jechałem wtedy do Warszawy i w końcu odpisałem takiej właśnie jej tam spisałem, no możemy pogadać, nie? I zadałem jej... Już nie wierzyłeś, nie? No, tak, dobra, tak pogadajmy. I tak nie mam nic do roboty, jadę do Warszawy, nie? 3 godziny, czy tam wtedy to w ogóle 5 godzin w aucie, bo trasa była w remoncie. I zadałem jej pytanie, co to jest proces sprzedaży. I 30 minut później, jak ona kończyła odpowiadać na to pytanie, czy chciałabyś współpracować ze mną, nie? I ona powiedziała tak i tak się zaczęło. I potem tak naprawdę nie mieliśmy jakichś tam większych problemów z rekrutacją tych konsultantów na początkowym etapie, no bo jakiś tam pool ludzi zajmujących się tym po prostu szybko do nas przyszedł. Nie mieliśmy szczególnych problemów z rekrutacją. No tak, nigdy. Ale wy mieliście machinę do tego, żeby przyciągać tych ludzi. Gdyby jej nie było? No to gdyby jej nie było, no to problem jest taki, że musisz mieć jakiś argument, żeby tych ludzi przekonać, żeby dołączyć do małej, niepewnej firmy, która jest mała i niepewna. No i w obu tych przypadkach, w przypadku Marty, pierwszej osoby na pokładzie, moim argumentem było to, że słuchaj, to się może nie udać, ale może się udać. Jak się nie uda, obiecuję, że znajdę ci pracę. Razem będziemy jej szukać. A jak się uda, no to będzie zajebiście. No bo będzie skala, ty będziesz kimś ważnym w tej firmie i w sumie będzie super. A mówi, że w sumie na takie postawienie sprawy to ona jest spoko. I tak samo rozmowa wyglądała z Iwoną, nie? Że ja po prostu uczciwie jakby przedstawiłem, nie próbowałem ukryć tego, że ja nie wiem, co robię. W sensie, nie wiem, co robię. Próbuję coś zrobić, ale nie wiem, czy to się uda. I w sumie oni reagowali na to bardzo pozytywnie, paradoksalnie. Większość biznesu na tym etapie po prostu próbuje przepłacić tych ludzi, nie? Musi zaoferować im więcej niż rynek, żeby oni chcieli pracować w małej, niepewnej firmie, co jest trochę paradoksem, no bo ta mała, niepewna firma powinna mieć też małe koszty stałe i nie rekrutować takich ludzi. Wielu z nich też robi tak, że, i to chyba jest najczęstsza metoda, że po prostu rekrutuje kolegów, znajomych, przyjaciół, którzy nic nie wiedzą o rzeczach, albo coś wiedzą już o czymś i po prostu ich rozwijają, wdrażają, nie? I to jest, myślę, że najczęstszy ruch w biznesie. W moim przypadku nie był możliwy, no bo musiałem sprzedać konsultanta, który ma kompetencje i potrafi to robić, nie? Okej, właśnie. I teraz pytanie, czy ty zatrudniasz konsultantów, którzy już są właśnie gotowi do takiej pracy? Bo chodzi mi też o to, jak ty ich synchronizujesz trochę z waszą wiedzą, z waszym systemem, no bo macie system, no tak. tak? I teraz jak bierzesz takiego gotowego konsultanta... Nie ma już gotowych konsultantów. No właśnie chyba wyssało się z rynku wszystko. W sensie nie ma, nawet jak są gotowi, to nie są gotowi, nie? No bo jest ta metoda, nie? No właśnie, trzeba ich tam synchronizować z tym. Tak, jak to się dzieje? Wiesz co, to się dzieje tak, że mamy coś, co się nazywa, na dzisiaj to jest relatywnie nowe rozwiązanie. Rok temu odpowiedziałbym inaczej, bo rok temu bym ci powiedział, że jest przede wszystkim szef konsultingu, który prowadzi twoje wdrożenie i jest lider twój konsultingu, który cię prowadzi już operacyjnie, pomaga ci zrobić pierwsze konsultacje, pomaga ci zrobić pierwsze warsztaty, trochę jest twoim cieniem w projektach, żeby nie ryzykować dobrem klienta, żeby tam był ten lider, który jakby coś poszło nie tak, to on wchodzi od razu i naprawia, nie? Skręca, koryguje, trochę jak na LC, nie? I ten lider tak towarzyszył ci przez mniej więcej 3, 5, 6 miesięcy i potem to działało. Na teraz zrobiliśmy coś takiego, że zaprojektowaliśmy, to ładnie się nazywa inkubator przyszłości, to nazwaliśmy. Piękna nazwa. I po prostu mamy bardzo doświadczoną osobę, chyba najbardziej, która po prostu go prowadzi. Przejmuje nowych konsultantów. Najczęściej to są
bardzo doświadczeni dyrektorzy sprzedaży, którzy po prostu nigdy nie pracowali jako konsultant i ona im pomaga wejść w ten świat. Jest tak zwany bootcamp. Bootcamp też się odbywa już od paru miesięcy, że każdy konsultant przychodzi i odbywa bootcamp kilkudniowy w siedzibie w Gliwicach, gdzie po prostu uczymy się po kolei metod pracy z klientem. To jest wiedza, której nikomu nigdy nie rozdajemy, bo to jest nasza najbardziej insiderska wiedza. I teraz mamy inkubator przyszłości, który działa między 3 a 5 miesięcy. Ktoś tam jest i prowadzi projekty i żeby się z niego wydostać, musi obronić te projekty. Nie? Musi doprowadzić do tego, że dzieje się w nich dobrze i klienci są zadowoleni. I jak to obroni, to normalnie jest coś na kształt, nie powiem, że egzaminu, ale jest jakby takie oficjalne wyjście z tego inkubatora i przejście już do po prostu pod lidera zwykłego, nie? Ale Bo to każdy robi na konsultant rzeczywistych projektach? Czy, tak, czy na symulacji? Nie, na rzeczywistych projektach. Okay. I to wiesz, dlatego, że tam jest ten lider, który to prowadzi, to projekt nie jest zagrożony w żadnym przypadku, czy w żadnym stopniu. I potem jak ten ktoś wychodzi, to po prostu wychodzi, już idzie pod normalnego lidera, bo nas każdy konsultant ma lidera. To też wynika z tego, że bardzo nam zależy na szerowaniu wiedzy pomiędzy nimi. Czyli teraz wartość dla klienta jest taka, że jak ten konsultant był u niego na warsztacie zerowym i przeanalizował organizację, rozpisał, co widział i przygotowuje plan, to nie jest tak, że klient dostanie ten plan. Tylko ten plan zobaczy co najmniej kilka osób, między innymi ten lider, który, wiesz, zada kilka trudnych pytań. Powie, a może to przesunąć, to jest zbyt duże ryzyko, żeby to robić na początku. Tu bym przesunął działanie w taką stronę, nie? Tu bym zrobił w taką stronę. Mamy raz na tydzień mastermindy, gdzie z kolei ci konsultanci przynoszą najtrudniejsze case'y od klientów i gdzie tak zwana rada starszych konsultantów no po prostu radzi, nie? Jak sobie z tym poradzić. Bo nie możemy trzymać bazy wiedzy z danymi klientów. W ogóle mamy zakaz dla konsultantów trzymania jakichkolwiek danych klientów. Jeżeli coś jest poufne, nie masz prawa tego trzymać u siebie. Nigdy. Poufne rzeczy może trzymać tylko klient i ewentualnie dać ci do nich dostęp, ale my jako firma nie trzymamy żadnych rzeczy klientów. Nigdy. Nie? No bo poufność jest najważniejsza w tym biznesie. Wow, a jak technicznie macie to rozwiązane? Zajebiście prosto. Klient ma swoje Miro. Na chmurze. I na przykład, i tam jakby każemy klientom, może nie każemy, prosimy ładnie klienta, żeby sobie założył swoje i dał nam dostęp na przykład. Dobra. Nie? I może was odciąć w każdym momencie. Tak jest. I my mamy swoje oczywiście i czasami niektóre tam warsztaty na tym prowadzimy, ale co do zasady dbamy o to, żeby konsultant nie miał żadnych rzeczy. A nawet jeżeli ma, to my mamy podpisaną NDA-kę z tym konsultantem, taką samą jak klient podpisał z nami. I on musi sobie tą poufnością zarządzić zgodnie z naszymi procedurami. Nie? Ten komp jest na odpowiedni sposób zabezpieczony i tak dalej, ale na przykład już lider tego konsultanta już nie ma dostępu do tych poufnych rzeczy. Chyba jakby chciał, to by musiał podpisać kolejną NDA-kę, nie? No tak. Więc zarządzanie tą poufną informacją mamy rozkminione tak, że nie ma szans, żeby coś wyszło, nie? Bo to jest największe ryzyko w firmie doradczej, to jest zarządzanie poufnością klienta, nie? Potem zarządzamy też tym tak, że na przykład jak mamy, nie wiem, w jakiejś branży jest podmiotów 10, no to dbamy też o to, żeby ten konsultant, który prowadzi jeden podmiot z tej branży, nie prowadzi już kolejnego, nie? Wtedy po prostu dajemy tam innego konsultanta, no i ten nigdy się nie dowie, co tu się wydarzyło, nie? Więc poufność też po stronie klienta jest zachowana. O, jaka higiena w ogóle niesamowita. Jak o tym słyszę, to aż to brzmi nierealnie trochę. Ale to jest proste, bo jeden konsultant jest w stanie prowadzić między 8 a 10 projektów, nie? No, tak. To nie jest duża skala. Tylko z drugiej strony trochę mnie zaskoczyłeś, kurczę, że ta wiedza jest tak trzymana, silosowana, nie? Ale musi być. Rozumiem to, musi być, nie? W takiej skali rzeczywiście. Jeżeli kiedykolwiek ktoś by opublikował, że ja powiedziałem coś konsultantowi, a to gdzieś poszło to dalej, to jest po nas, nie? I absolutnie nie ma żadnego przyzwolenia na cokolwiek z tej kategorii i nigdy nie będzie, nie? To też jest ważne, żeby w jakiś sposób to normalizować, no bo normalizować w takim rozumieniu, że my o tym mówimy też z tymi ludźmi, rozmawiamy o tym, nie? Oni wiedzą o tym, że to jest istotne. Rzadko się też zdarza, żeby dołączył do nas konsultant. Dobra, raz dołączyła do nas konsultantka, która w pierwszy dzień sprzedała nam informacje z 10 NDA-ek, warte pewnie 2-3 miliony i tam opowiada, wiesz, na luzie. Okay, I to był dzień, kiedy powiedzieliśmy jej, że słuchaj, stara, trzymaj się, nie? No, nie jesteśmy w stanie z tobą pracować, nie? I po prostu poszła. Ona oczywiście jest druzgotana, że wiesz, jak mogliśmy tak zrobić, jest bardzo jest druzgotana, że to myśmy ją źle potraktowali, bo ona tak w zaufaniu tylko mówiła, no ale nie możemy, kurczę. Ale dziwnie, że była zdziwiona. No, wiesz, no bo ona w dobrej wierze tylko mówiła, nieważne, nie? Ale
ważne jest to, że Rada Starszych się pochwalić. Być może, dokładnie tak, że ta Rada Starszych jest z kolei też po to, żeby się podzielić tym, że to działa, to bym zrobił, tego bym nie zrobił, ale już ten konsultant, który ma tego case'a, nie może się też podzielić informacją poufną z tą Radą Starszych znowuż, nie? I tyle. I fajnie to działa, powiem ci. Ja to też zbudowałem w ten sposób, żeby już z myślą o przyszłej skali, nie? Żeby już nigdy więcej tego nie przebudowywać, żeby do tego tematu nie wracać, żeby to już takie ma zostać, nie? Ty chyba lubisz, co? No tak, bo potem wracam do tego tematu, muszę go rozgrzebać znowu, bo coś tam, nie chce mi się. No nie? dobra, ale nie wierzysz w to, że jakaś, nie wiem, ewolucja systemów, czy informatycznych, czy w ogóle jakichś nowych narzędzi komunikacyjnych nie sprawi, że będziesz i tak musiał to przebudowywać? Wiem, że ci teraz... Jest to jest relatywnie proste, nie? No bo tak, dane poufne trzyma klient. Jeżeli ty coś trzymasz, to tylko w ostateczności, tylko u siebie, nie w chmurze, na zabezpieczonym kompie, w taki sposób. Kurczę, jakby nie wiem, czy coś takiego wielkiego to tam może pozmieniać. Nie? Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Dobra, Szymon, moim zdaniem, żeby tworzyć taką grupę doradczą, zgaduję, że trzeba być daleko na krzywej uczenia się, być świadomym, że nie wie się wszystkiego, wiedzieć, gdzie są luki, ale jednocześnie absolutnie nie mieć kompleksów i jednocześnie panować totalnie nad swoim ego. I teraz pytanie, czy ty jakoś to łączysz ze sobą, w sensie, czy jakoś zarządzasz tym, bo kurczę, temat ego jest trudnym tematem, nie? W sensie, przynajmniej dla mnie, tak? To jest taki temat, który jest duży, od wielu lat nad tym pracuję i staram się być tego świadomy, bo wiem, że to jest taki bloker dosyć duży i w biznesie, i w życiu, jeżeli się tym nie zarządza dobrze, jeżeli się nie ma wiedzy w tym temacie. Ja mam wrażenie, że ty masz to bardzo mocno przepracowane. Czemu masz takie wrażenie? Nie wiem. Jak cię słucham, to mam takie wrażenie, że wiesz dlaczego? Wydaje mi się, że mimo tego, że masz takie widać, że głębokie wewnętrzne poczucie, że wiesz to, co wiesz, bo wierzysz w to, tak jak cię słucham i tak jak na ciebie patrzę, to wierzysz w to, co mówisz, a jednocześnie mam wrażenie, że jakbym pokazał ci, nie wiem, badania, że mówią coś innego niż ty w tym momencie mówisz, to ty automatycznie nie broniłbyś się i próbował uratować swoje ego, tylko byś powiedział, o, ciekawe, zajebiste, może coś zmienię. I to jest trudne. Miałem kiedyś taką refleksję, że wydaje mi się, że bardzo wiele osób bardzo potrzebuje w życiu tego, co ja przeżyłem w tej drugiej firmie. Potrzebuje zwolnienia, porażki dużej. Takiego momentu, w którym jesteś zderzony z tym, że nie jesteś tak zajebisty, jak ci się wydawało, nie? Tak. I uważam, że w życiu człowieka to jest moment, który w jakiś sposób cię kształtuje. Tak na przyszłość, nie? I znam bardzo dużo takich bardzo buńczucznych osób. Ja sam jestem buńczuczny w wielu przypadkach, ale buńczucznych osób w rozumieniu takim, że gość jeszcze nigdy z niczym nie zderzył, nie? Także on tak naprawdę nie zna swoich granic, on po prostu, wydaje mu się, że ich nie ma w jakiś tam sposób, nie?
Wydaje mi się, że na pewno ułatwia mi to też to, że jestem pasjonatem i na pewno ułatwia mi to, że wielokrotnie jak wydawało mi się, że coś nie ma prawa działać, to szedłem do firmy, w której działało. Nie, no bo wiesz, chodzisz z jakimś tam przekonaniem w sercu. Ktoś na przykład mi pisze, nie wiem, w komentarzu, że prospecting nie działa, cold maile nie działają, nie? A ja mam klienta, którym się dzisiaj widzę, który ma 40% odpowiedzi pozytywnych na maile i się z nimi spotyka i dopina deale za 3 bańki w tym miesiącu, nie? No i wiesz, i z kolei idę do innej firmy na drugi dzień, w której ten prospecting kompletnie nie działa, przynosi zerowe rezultaty i tak dalej. To cię uczy takiego trochę szacunku do tej dyscypliny wtedy, nie? Że tak naprawdę widząc to, i widząc na przykład też to, że w jednej firmie zespół jest super zmotywowany, a w drugiej firmie jest zdemotywowany, wkurzony i w ogóle zrozpaczony i możesz zacząć rozkminiać, z czego to wynika, no to cię uczy tego, że liczba czynników wpływających na sukces jest po prostu poza twoimi granicami pojmowania, nie? Że tego jest nieskończenie dużo. Ja dlatego otworzyłem Instytut Badawczy jako pierwszy w tej branży, bo mnie jasny szlak z nieba trafiał. Jak ktoś tam, to jest w ogóle hasło ulubione wszystkich ekspertów sprzedaży i marketingu. Z mojego doświadczenia i wiesz, i ja nie wiem, jakie to jest doświadczenie. Na pewno wiem, że każdy jest inne. I na pewno wiem, że każdy uważa, że to jego akurat to jest najciekawsze, bo ma 15 lat, nie? Ja mówię, wiesz, to nie do końca rozchodzi się o to, ile lat masz doświadczenia, tylko ile masz doświadczeń w ramach tych doświadczeń. Nie? Liczba doświadczeń się liczy, a nie ich lata. Jesteś w stanie w roku zdobyć więcej doświadczeń, niż ktoś zdobył przez 15 lat, bo siedział po prostu przy kąpie i gapił się w ścianę. I nigdy nie wiesz, co to było za doświadczenie. No i oczywiście, że ktoś mówi, z mojego doświadczenia wynika, że ja potem wchodzę w głąb tego doświadczenia. Okazuje się, że ten człowiek pracował w 3 firmach w życiu i wszystkie były na przykład z bankowości. Nie? No i w jego bańce to, co on mówi, jest prawdą. To, co jest błędem, to, że mówi to jako prawda objawiona dotycząca całej sprzedaży albo całego marketingu, co eksperci robią regularnie. I ja pewnie też to robię. Jakby przesłuchać moje treści, to myślę, że nieraz zrobiłem ten błąd, że powiedziałem coś, co po prostu tak jest i koniec i wiesz. I nawet teraz zachęcam do tego, żeby mieć dystans do wszystkiego, co mówię, bo wszystko działa lub nie działa w zależności od tego, jak to zrobiłeś i w jakim jesteś kontekście. Po prostu. I wydaje mi się, że ta dyscyplina konsultanta, gdyby się nad tym zastanowić, słuchaj, jesteś dyrektorem sprzedaży i przy dobrych wiatrach byłeś dyrektorem sprzedaży, nie wiem, w 4-5 firmach w życiu. Jak to się ma do widzenia 100 firm od wewnątrz, nie? To jest nieskończenie, tak. to jest dobra, nie jest nieskończenie większa próbka, to jest dokładnie rzecz biorąc 20 razy większa próbka, żeby być precyzyjnym w komunikatach, no to uczy pokory. Tak sądzę, i to też uczy pokory naszych konsultantów, nie? Że często mamy tak, że tam kogoś zatrudniamy i on mówi, nie, no takie rzeczy, co ty, Szymon, opowiadasz w podcaście, to się na bank nie dzieją w filmach, nie? I potem miałem rozmowę z takim konsultantem, który się wdraża aktualnie, nie wiem, w zeszłym tygodniu był u mnie w domu, po prostu się spotkaliśmy na kolację i mówi, no myślałem, że się takie rzeczy nie zdarzają, ale się zdarzają. Także wydaje mi się, że bycie dobrym konsultantem leczy syndrom boskości. I jeszcze jedną mam obserwację. Bycie ekspertem w wąskiej niszy z kolei go potęguje, poczucie boskości. A, widzisz. Bo jak nie jesteś ekspertem od rozwijania biznesu, skalowania go z szerokiej perspektywy, a jesteś ekspertem na przykład od, nie wiem, Facebook Adsów, wiesz, do czego zmierzam. Tak. No to prawie zawsze w obszarze tych Facebook Adsów masz tą rację. No bo to jest jakieś węższe zagadnienie, na które wpływa mniej czynników zewnętrznych i paradoksalnie ci ludzie mają tendencję, widzący rzeczywistość nieco węziej, nie z własnej winy, tylko po prostu widzący ją węziej, przypisywać do tej wąskiego elementu rzeczywistości bardzo dużo sprawstwa. To jest tak, jak zatrudniam marketera, który całe życie robił Facebook Adsy do dowolnej firmy, to on znajdzie tam zastosowanie dla Facebook Adsów i potem przychodzi, wiem, da się. Zrobimy Facebook Adsy, nie? Mówię, szok, kurde, stary, jak ty to wymyśliłeś, nie? Bycie konsultantem, który widzi te firmy z szerszej perspektywy, bardzo, mam wrażenie, leczy ten problem. A to ciekawe, co powiedziałeś a propos tej szerokości. Ja mam wrażenie, że specjaliści, chociaż tutaj trochę jest inna skala, bo ty powiedziałeś, Facebook Adsy to jest takie ekstremalne zawężenie moim zdaniem, ale mam wrażenie, że specjaliści z takiej wąskiej dziedziny, to znaczy z wąskiej typu, mam na myśli branding, albo mam na myśli robienie to jest dobry przykład. Stron internetowych. Genialny przykład. Nie? To, jak zmienisz branding, to twój biznes urośnie.
No nie, tego nie miałem na myśli. No, ale tak jest. Jeszcze czytasz te treści, nie, że jak zmienisz kuźler ten logotyp, nie, i go zrobisz na żółty, a nie czerwony, to w ogóle będzie wszystko inaczej, nie? Tak, nie, te czasy się skończyły, nie? Mogło tak być kiedyś. Wierzę w to. Okay. Z Leną kiedyś rozmawialiśmy o tym tutaj na podcaście, a propos brandingu, że były takie czasy, że jak sobie zmieniłeś logosek, to kiedyś to mogłeś tak zrobić, nie? No oczywiście już te czasy minęły. Ale ja mam wrażenie, że ci specjaliści na przykład, nie wiem, od brandingu, od robienia stron internetowych, od sprzedaży, tak? Chociaż to może trochę szerzej, może nie. Zawsze wchodzą, może spokojnie, może mam, to okay. przybliżyć. Proximity level. Jest. Że ci specjaliści zawsze wychodzą w sumie do strategii i nie wiem, no dobry partner, który robi stronę internetową, zada ci pytanie, po co, nie? I wychodzi do strategii. I wy też ze sprzedaży wychodzicie dalej, nie? Tak, najczęściej jej nie ma. Albo jest jakaś iluzja strategii, nie? I to jest największy problem tych firm, że one opierają się na zastanej strategii, którą my jako firma doradcza wiemy, że naprawdę w skrajnej większości przypadków ta strategia jest błędna, nieprzemyślana i fragmentaryczna. Sorry. Okej, dobra, to jaka jest strategia? Miałem ci zadać to pytanie, bo to jest podcast trochę o strategiach, trochę z nazwy intymnie, ale jednak o strategiach. Co twoim zdaniem powinna mieć i jaka powinna być strategia, żeby ona była strategią? Bo to jest ciekawe, nie? Że wszyscy myślą, że mają strategię, a tak naprawdę mało kto w ogóle ją ma. Nie? Dobra. Teraz... Za szybko to otworzyłem. Nie, teraz się będę znęcał. Jakby lubię. No. Tak. 100% firm, z którymi rozmawiamy, może nie 100%, tam jest jakaś część świadomych, która przychodzi, że nie mają strategii, ale skrajna większość twierdzi na poziomie deklaratywnym, że strategię jakąś ma. Kropka. I teraz jakby rozbierając strategię na kilka części i idąc w kierunku najpierw takiego, powiedzmy, głównego fundamentu, a mianowicie po co istnieje twoja firma, jaki jest cel istnienia twojego biznesu i dokąd zmierzasz, czy jaka jest strategia tego biznesu i dlaczego akurat taka, no to powiem ci, że na tym pytaniu wysypuje się większość właścicieli firm. Bo oni zaczynają odpowiadać najczęściej coś w stylu, no jak to po co? Żeby rosnąć. A wy okej. Ale po co chcesz rosnąć? Być może odpowiedź na to pytanie to będzie twoja strategia, bo jeżeli rośniesz, bo chcesz rosnąć, to jest bez sensu, nie? W sensie, może chcesz rosnąć, żeby pozyskać klientów z jakiejś niszy, nie? Albo chcesz rosnąć, żeby zwiększyć, nie wiem, próg wejścia, albo chcesz rosnąć, bo masz taki pomysł, że na niskiej marży teraz będziesz rósł przez 3-4 lata, wykosisz konkurencję, ona po prostu zginie, się rozpierdzieli, wtedy ty kupisz jakiś podmiot, się rozszerzysz, wtedy popracujesz nad marżą, bo wiele firm też nie zdaje sobie sprawy z tego, że marże się nie ma, tylko się ją robi, nie? To jest po prostu działanie na jakimś etapie biznesu, wiesz, skrzyżowany z propozycją wartości, z którą wychodzisz do rynku i z pricingiem i całym tym zagadnieniem i jakby po co rośniesz. I niektórzy mówią nam, że na przykład naszym celem jest wygenerowanie zysku. Mówię, okej, jakiego zysku? W jakim czasie i dlaczego akurat takiego? I powiem ci, że większość rozmów z prezesami o tym, po co ci jest ten biznes, kończy się fiaskiem, bo oni naprawdę nie wiedzą. Bardzo wielu przedsiębiorców w ogóle unika odpowiedzi na to pytanie, bo ona jest tak stresująca i przerażająca. Mówię, to zejdźmy do faktów. Na razie takie najprostsze pytanie. Mówię, czy ten biznes ma być stabilny i zarabiać? Czy w ogóle się nie obchodzi, że będzie zarabiać i jest dla ciebie ważne, że będzie rosnąć? Jeżeli tak, to dlaczego? Czy być może twoim celem jest sprzedaż tego biznesu za lat parę, nie? Czy być może twoim celem jest zbudowanie biznesu, który będzie rósł latami i przekażesz go w końcu dzieciom? No bo we wszystkich tych scenariuszach strategia sprzedaży będzie inna. Czy na przykład twoją strategią jest powolny wzrost, ale bardzo duży zysk, bo ty na przykład chcesz obecnie budować swój prywatny majątek, kupować mieszkania, zabezpieczyć dobro rodzinne, whatever. Ta strategia też się może zmieniać, nie mam z tym problemu, ale teraz spójrz i zwróć na to uwagę. Jeżeli naszą strategią jest powolny wzrost na dużej marży biznesową, inaczej ułożę strategię sprzedaży i marketingu. Wybiorę jakiś węższy segment, bardziej marżowy segment. Inaczej będzie branding wyglądał, będzie bardziej zawężony do tej grupy, nie? Inaczej zbuduję pricing, inaczej będę budował usługę, propozycję wartości w tym scenariuszu. Jeżeli moją strategią jest skrajnie szybki wzrost,
na zerowym zysku, żeby kogoś wykosić z rynku, inaczej zrobię strategię sprzedaży i marketingu znowuż, nie? Inaczej to trzeba zbudować, no bo wtedy idę do szerszego klienta, na niższej marży, daję mu jakąś prostą, emocjonalną propozycję wartości, już nie tak skomplikowaną na przykład jak tutaj. Inaczej buduję dział sprzedaży, zwróć uwagę, to są inni ludzie, inaczej rozmawiają z tymi klientami. I to jest, słuchaj, przerąbane, nie? Że jeżeli jesteś, drogi widzu, dyrektorem sprzedaży, który zaczął budować proces sprzedaży w firmie, w której nie wie, jaka jest ta strategia biznesu, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, że masz do czynienia właśnie z loterią, w której wygraną są oczekiwania prezesa i to, czy akurat je spełnisz. Sytuacja, którą my widzimy regularnie w firmach, szczególnie Software House, o których rozmawialiśmy, które de facto między 40 a, nie wiem, między 40 a 100 osób mają taką dziurę rentownościową często. Nie? Bo tutaj zarabiał w ogóle 5 baniek, kupił sobie Porszawkę i mówi skala, a tu generalnie gościu przymiera głodem i w ogóle profesjonalizacja struktury kosztuje, a potem zanim doszliśmy do rentowności, to kolejne 50 osób i kolejne, wiesz... I często, marża po drodze, często się okazuje, że 100-osobowa firma zarabia mniej niż 30-osobowa firma, nie? No i teraz, jeżeli nie robisz tego świadomie, nie idziesz świadomie w tę podróż, no to po prostu po drodze jest dużo emocji, smutku, rotacji też bardzo często, bo on tam wywala ludzi, nie? Gdzie jest marża, a to w ogóle nie wina tych ludzi była, nie? I to jest w ogóle pierwszy problem, że ta strategia biznesu najczęściej nie jest przemyślana, najczęściej jest życzeniowa w ogóle. No bo dlaczego, jakbyś zadał pytanie, zadam za ciebie, dlaczego Wise Group rośnie? Rośnie z prostej przyczyny, bo ja miałem rozkminę polegającą na tym... później je zadać, ale dobra. Nie ma prowadź sobie to. Sam sobie zadawał pytania, sam sobie odpowiadał. Ale rośnie dlatego, że próg wejścia do branży jest strasznie niski. Jakby od czasu, kiedy masz markera w dłoni i jakąś tablicę i jeszcze masz JDG, to w sumie już jesteś firmą doradczą. No tak czy nie? No koniec, jesteś. I możesz kumpla zaprosić, już masz 2 osoby, jesteś firmą doradczą z dużym zespołem, nie? No i wiesz, i teraz jeżeli masz do czynienia z takim progiem wejścia w twojej branży, no to musisz go zwiększać, nie? No bo próg wejścia do zbudowania czegoś konkurencyjnego do naszej grupy jest już nieskończenie duży, nieskończenie większy od tamtego na pewno, nie? Tak. I to było dla mnie ważne, żeby nie być takim podmiotem, który będzie wykurzony przez 2 miesiące, bo ktoś tam nowy wejdzie i nagra podcast jakiś lepszy i jest po nas, nie? No i dlatego rośliśmy. I teraz jeżeli rośniemy z taką intencją, no to ja inaczej rozporządzam pieniędzmi, nie? Inaczej podchodzę do zysku, który w ogóle i tak jest dużym szokiem, że się utrzymał jakby przy tym skalowaniu, nie? A nawet był taki moment, w którym zysk rósł w ujęciu procentowym szybciej niż przychód, co jest w ogóle fenomenem. Ale to jest temat na inne pytanie. Temat to inny podcast. Nie, no może nie na inny podcast, ale na pewno na inne pytanie. Zmierzam do tego, że i teraz patrz, i mówię, że tak ładnie trzymam wątki i zgubiłem się, do czego zmierzam. Ale sam sobie zadałeś pytanie, to do tego. No właśnie, nie? Tak. Zgubiłem wątek. Tak, i jakbyś miał zadać sobie pytanie, dlaczego Sellwise rośnie i buduje sobie te fosy i tak dalej. O strategii mówiliśmy, nie? Że brak tej świadomości na górze, poziom niżej prawie zawsze rodzi frustrację i to, że ten dyrektor sprzedaży nie dowiózł jakiegoś tam oczekiwania, bo prezes mówi, że rośniemy i on urósł, ale ucierpiała na tym marża w biznesie na przykład, nie? No i prezes mówi, ale jakim prawem ucierpiała marża? Ja mówię, stary, chodziło ci o wzrost, a nie o marżę. No mówiliśmy się jasno, tak? No mówię, ale ja myślałem, że wiadomo, że marża musi zostać. Ja mówię, no nie wiadomo, stary, właśnie, czy musi zostać. No i wiesz, i tu bardzo często brakuje takiego strategicznego przemyślenia, dlaczego ten biznes płynie tam, gdzie płynie. A tu już w ogóle nie wspominając o tym, że często team cały nie wie, po cholery my to robimy i gdzie my płyniemy, nie? I jeszcze oczekujemy, że oni będą mieli motywację, że tam masz mieć motywację, żeby dopłynąć. Nie powiem ci gdzie, nie powiem ci dlaczego, nie powiem ci w jakim czasie, ale płyń ile wlezie. Kurde, nie? Tak. To jest tak dziwne i dopiero potem masz całe zagadnienie strategii sprzedaży i marketingu. Kto jest klientem? Dlaczego akurat ta grupa jest klientem? Czy ta grupa klientów będzie raczej rosnąć, czy raczej maleć? Czy ten produkt, który im dostarczam, jest raczej tradycyjny, czy raczej innowacyjny? Czy mamy coś do zaproponowania więcej niż rynek? Czy nie mam do zaproponowania nic więcej niż rynek? Czy jak chcę ich pozyskać? Nie? I w ogóle jak jest to mięso, to jest taki trochę miraż tych założeń taktycznych ze strategicznymi w sprzedaży. Tak zawsze będzie, nie? Że to gdzieś tam się miksuje. Oczywiście możemy oddzielić te założenia czysto strategiczne, typu grupa klienta, do kogo docieramy, jakie ma problemy i wyzwania i jaką propozycję wartości wnosimy i to sobie oddzielić, trzymać jako podstawkę i całą resztę traktować jako założenia taktyczne, ale jest to moim zdaniem błędem, bo też wiele strategii jest w układaniu
tych procesów ujęte, nie? Że na przykład zbudujemy ten zespół inaczej, bo strategicznie to nam się przyda za 3 lata, nie? Że on będzie tak ułożony na przykład, nie? Albo ułożymy ten proces inaczej, bo wiemy, że on jest skrajnie droższy od tamtego, więc coś tam połączymy, wiesz, to wciąż jest dużo założeń strategicznych, odbijających się od założenia biznesu na górze, nie? Że czy ja mam kapitał, żeby to zrobić, bo to ma być zrobione dobrze, czy nie mam kapitału, bo my skrajnie szybko rośniemy i siłą rzeczy podejmuję inne decyzje wtedy, nie? Więc tak, w takim wydaniu wydaje mi się, że nigdy nie spotkaliśmy się z tak zbudowaną kompletną strategią, bo tam zawsze były dziury. Okej. A czy to nie jest tak, a spotykacie się często z czymś takim, że jest jakiś, nie wiem, dokument 200-stronicowy, strategia i tak dalej, który nie leżał obok strategii i raz była stworzona, nikt tam nie zajrzał w ogóle? Kilka fajnych rzeczy. Taka właśnie 200-stronicowy dokument jest napisany między 4 lata temu, a 8 lat temu przez jakąś dużą firmę i kosztował bańkę. I tam jest napisane strasznie dużo ciekawych rzeczy, jakieś są macierze, wiesz, i są jakieś słoty. Trzeba było jakoś budżet zagospodarować, pokazać klientowi, że wydał dobrze. Tak, ale to najczęściej te firmy kupiły tą strategię nie po to, żeby ją mieć, tylko po to, żeby jakiś dyrektor miał dupochron, że on poszedł w tym kierunku, bo tam wielka firma doradcza kazała, nie? I że oni to tam klepnęli. Tak naprawdę bardzo dużo usług konsultingowych na świecie z tych takich największych firm pełni głównie taką rolę, żeby ten człowiek, który jest w tej firmie, nie został wykurzony, mówiąc wprost, nie? Nikt nie wyrzuci dyrektora za to, że nie wiem, kupił od EY'a jakieś coś, tak? Dokładnie. I kropka. IBM. No właśnie, bo to hasło się wzięło z IBM-a, nie? Że nikt nigdy nie zwolnił nikogo, kto kupił IBM-a, więc mimo tego, że produkty IBM-a były gorsze w wielu przypadkach, no to nie można było zwolnić nikogo, bo kupił produkty IBM-a, no bo to przecież najbardziej znana firma i w ogóle na tamte czasy to powiedzenie się z tego właśnie wzięło. Ale widzieliśmy też na przykład Excel, to jest często problem. Ten Excel to jest nasza strategia i my patrzymy, w tym Excelu jest napisane, że handlowcy zrobią 100 baniek, marketing zrobi tyle leadów, a ktoś tam zrobi tyle leadów. Ja mówię, stary, to nie jest strategia, to są cele. Tak. Ja mówię, o nie, przepraszam, to jest nasza strategia. Nie. Jakbyśmy pogadali, dlaczego te cele są akurat takie, to może byłaby strategia, ale wciąż nie jestem pewny. Nie? Bardzo często widzimy taką, misja i wizja. To ostatnio jest plaga. Tu jest nasza strategia, panie Szymonie. Ja tam piszę, jest napisane, że na przykład być liderem jakiejś tam branży w ciągu 8 lat. Koniec. I wiesz, i stoję i widzi pan, zapłaciliśmy takiej wielkiej firmy, ona to przyszła i to stworzyliśmy to zdanie, nie? I mówię, ile to kosztowało? No 30 000 zrobiliśmy taki program, wymyśliliśmy misję i wizję i wartości jeszcze. Jesteśmy elastyczni, jakościowi, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze, nie? Strasznie fajnie. I to jest często nazywane strategią, gdzie tak naprawdę to jest być może punkt wyjścia do strategii realnej. Fajnie jest to wiedzieć, fajnie wiedzieć, po co istniejemy, jaka jest ta wizja i misja i w ogóle, ale ona znowu zbyt często jest życzeniowa i w ogóle wzięta, sam wiesz skąd i tylko po to, żeby to ładnie wyglądało, co jest też błędem. I często się spotykamy na przykład z taką strategią na jedną stronę A4. Rzeczywiście ktoś tam usiadł i napisał, że na przykład naszym celem jest tam być liderem i robić ciekawe rzeczy i pracować z ciekawymi ludźmi i w ogóle, nie? Proszę. Okej. I przeważnie nie ma odpowiedzi jak, tak? Tak. Okej. Dobra. Szymon, mam taką zabawę, mam coś takiego. Ty lubisz rysować, nie? Uwielbiam. No. To mam taki zestaw flamasterków i chciałbym, żebyś rozrysował na tym kole kolorkami, jeśli chcesz, bo ty masz grupę, nie? Masz Sellwise, masz Adwise i dużo firm i chciałbym sobie to zwizualizować i też zwizualizować ludziom, jakbyś podzielił przychodowo całą grupę. Umiesz to zrobić na takim kole i czy chcesz to zrobić w ogóle? Tak? Na pewno umiem, tylko że jakbyś to wyobrażał sobie na tym kole do zwizualizowania? No to jest koło procentowe, nie? Czyli taki wykres kołowy, tak bym go nazwał. Nie? I to masz procenty dla ułatwienia, czyli jeżeli twoja grupa to jest całe koło, nie? To Sellwise to jest konkretny X przychodów. A, żeby to rozrysować jako ciasteczko. Dokładnie, ciasteczko, nie?
Ja myślę, że to jest relatywnie proste. Nie, tak mi się wydaje, nie? Ja mam te liczby mniej więcej w pamięci, bo total to jest za zeszły rok mamy 27,6 miliona, z czego, żeby to teraz ładnie zrobić, myślę, że tak około 35% to jest Sellwise doradztwo. Ciach. Później druga największa linia to będzie około 15%. To będzie 1, 2, 3, ciach, to będzie AdWise. Potem myślę, że około 10% to będzie nawet więcej, tak z 13, ale już zaokrąglę. To będzie HireWise rekrutacja. Potem już niecałe 10% to będzie Let's Automate. Potem też niecałe 10% to będzie wdrożenia CRM, czy wdrożenia IT. Wdrożenia IT. Potem tu znowu jakiś mniejszy fragmencik, myślę, że około 5. To będą szkolenia zamknięte. Szkolenia dla firm. Szkolenia dla firm. A, jeszcze duży biznes, zapomniałem jeden. Będzie tam 120%. Nie będzie. Tam jest tak mniej więcej 10% jest IRSM. O, tego nie widać. Czyli Instytut Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, który robi też te programy rozwojowe Akademii. Tam jest około 2 bańki. IRSM. I ostatnie 10% to jestem ja. Szymon w sensie. I tutaj są głównie więcej niż 10%. Tego nie widać. Tak zrobię. Tu są głównie szkolenia otwarte i jakieś moje mentoringi i tego typu rzeczy. No mniej więcej tak to będzie wyglądać. Bardzo fajnie. Zanimujemy to oczywiście pięknie i tak dalej. Możemy to odłożyć. W sensie jesteśmy bardzo zdywersyfikowani. I teraz pytanie właśnie trochę o finanse, nie? Bo jak już sobie to rozłożyliśmy, to czy to jest tak, że wy w grupie zarabiacie, czy każda ze spółek ma rzeczywiście osobnego P&L-a i wychodzi na plusie, czy to jest tak, że jak klient nie przeszedłby przez całą waszą ścieżkę, to któraś by nie zarabiała i jak to się miało też w czasach, rozwoju, nie? Czy było tak, że po prostu założyłeś część grupy, że będzie nierentowna przez jakiś czas po to, żeby po prostu ten twój masterplan się ziścił? Znaczy, grupa zawsze była rentowna. Mamy jeden miesiąc w historii, w którym byliśmy na minusie 17 000. Tak każdy inny miesiąc zawsze był rentowny. To jest pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź jest taka, że najmniej rentowna linia to jest Sellwise doradztwo. Ona jest najmniej rentowna i zawsze będzie najmniej rentowna i ona też jest zbudowana tak, żeby była najmniej rentowna, bo próg wejścia do zatrudnienia specjalistów tego typu jest ogromnie wysoki, nie? Bo to nie mówimy o budżecie na pracownika rzędu 20-30 tysięcy jak na dyrektora sprzedaży, tylko musisz mieć trochę większy ten budżet, żeby zatrudnić ludzi takich, którzy pasują do tej usługi, nie? Więc tam mówiąc wprost, koszt realizacji tego doradztwa jest w ogóle ogromny, potężny i tak dalej. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że taki ekspert zatrudniony jest w stanie zrobić około 12 warsztatów w miesiącu, no bo ma te 8 dni na przygotowanie, na analizę i na wszystkie inne tematy, nie? Więc jego koszt rozkłada się na około 10-12 dni, niektórzy pracują też mniej i to jest po prostu bardzo dużo, nie? Tam de facto ponad połowa często przychodu z dnia to jest samo wynagrodzenie tego konsultanta, który realizuje warsztat. Jeżeli jest jakiś konsultant prowadzący w tym projekcie, no to tam trzeba zmieścić jego wynagrodzenie też w pozostałych 50%. Jest dział sprzedaży, są wydatki marketingowe, więc ostatecznie ta linia jest, no, nazwijmy to,
Jak widzę, że ktoś otwiera firmę doradczą samą, to się cieszę. Bo ja wiem, że tam będzie... Że to się nie uda. I niekoniecznie, że się nie uda, tylko że to będzie trudne, nie? Że albo schodzisz bardzo z wynagrodzeniem tych ekspertów i też pewnie ich jakością, albo no jakby ciężki to jest temat po prostu, nie? Kropka. I ostatecznie każda linia biznesowa ma swój własny P&L. Nawet jeżeli mamy kilka linii biznesowych pod jedną spółką, to mamy bardzo dobrze rozkminione przez naszą szefową finansów przypisywanie kosztów do poszczególnych linii, też takich kosztów, które ciężko jednoznacznie stwierdzić, gdzie one są kosztem, to ona ma to rozkminione, że na przykład koszt biura dzielimy na liczbę osób, które w nim pracują i w jakiej linii biznesowej pracuje dana osoba, masz bardzo konkretną daną, nie? Do tego prąd na przykład jesteś w stanie tak przeliczyć, nie jesteś w stanie tak bardzo, liczymy to dość dokładnie, no bo większość tych ludzi ma jakieś tam wynagrodzenie od rentowności swojej linii, nie? Więc musimy to dokładnie liczyć. Oni też dzięki temu, że mają z tego wynagrodzenie, to mocno tego pilnują, żeby to było dobrze policzone. Natomiast cała grupa oczywiście zarabia, jakby mówiąc prosto, zarabia dużo, no. Zarabia dużo. Okej, a jak to jest, bo mówisz, że specjaliści są mega drodzy, z drugiej strony tych specjalistów jest bardzo dużo na rynku. Nie wiem, czy tak jest. Gotowych nie ma. Gotowych nie, ale dużo, nie? Więc jakby można by przebierać, no ale ale wy szukacie gotowych, wyszukujecie tylko najlepszych, najdroższych. I nawet to, czy oni są najdrożsi, to jest inna kwestia, że to jest wtórne. Że ja chcę, żeby oni, że kiedy oni pracują, żeby nie może inaczej. Oni zarabiają u nas więcej, niż by zarabiali, jakby byli freelancerami. I na tym to polega, nie? Że wiesz, jeżeli, no bo dlaczego ma nie być ten gościu freelancerem? Dlaczego ma nie jeździć na własną rękę po firmach, nie? No to są dwa powody. No bo jako grupa dajemy większą wartość temu klientowi, którego prowadzi, bo on może zaprosić 12 kolegów do projektu, 8 linii biznesowych i zrobić to tak, jak mu się podoba, czy tak, jak tego potrzebuje klient. Dzięki temu ta usługa jest lepsza. To jest powód pierwszy, czyli masz wyższą satysfakcję z tych działań, ale drugi, no sorry, ostatecznie rozchodzi się o pieniądze i ci, którzy jakby twierdzą, że nie, to wartości, no i jakby też wartości, ale ostatecznie uważam, że jeżeli te pieniądze się zgadzają, to jest wszystkim łatwiej. Po prostu. Więc to jest też, mamy bardzo niską rotację wśród konsultantów wdrożonych, ekstremalnie niską i po prostu współpracujemy razem w uśmiechu i w szczęściu. I uważasz, że to jest, że jedną z głównych składowych jest po prostu kasa, tak? No. Jest to, że oni czują się bezpiecznie finansowo. Uważam, że jest to istotne i nigdy nie spóźniłem się dzień z płatnością faktury i ryzyko cashflowowe, że mi klient nie płaci, też biorę na siebie. Że jakby wypłacam konsultantom kasę, obojętnie czy klient zapłacił, czy nie. No to jest miłe, nie? Ale chyba tak powinno być, nie? To jest propozycja wartości, dlaczego warto być u nas konsultantem, a nie freelancerem. Potem jest kolejna propozycja wartości dla nich, że masz tych ludzi w dziale sprzedaży, którzy robią całą tą pracę administracyjną nad klientem za ciebie. I masz w ogóle ludzi, którzy pilnują tego cashflow za ciebie, nie? I masz dużo ludzi, którzy sprawiają, że ty z 20 dni swojej pracy nie musisz 10 przeznaczać na umowy, dokumenty, wymianę maili, pytania, sprzedaż i tak dalej, tylko możesz się skupić na tym konsultingu, nie? To jest propozycja wartości normalnie zbudowana i zaprojektowana z myślą o nich, nie? Super. Kurczę, nie wiem, czy chcę poruszać ten temat, ale może zadam pytanie wprost. Wy kasujecie mega dużo za godzinę chyba, czy nie? W sensie dużo, no stosunkowo dużo, patrząc na to, jak rynek kasuje. Chcesz w ogóle o tym gadać? Mogę o tym gadać. Jakby kasujemy tyle samo, ile usługa szkoleniowa. Jeżeli szkolenia w rynku kosztują mniej więcej 5-6 koła za dzień, bo tyle kosztują szkolenia, no to dokładnie tyle samo kosztuje nasze doradztwo, nie? I wiesz, ci tacy najbardziej doświadczeni konsultanci, i tam jest taki jeszcze jeden próg cenowy, dochodzą gdzieś tam powiedzmy czasem do 7 000 za dniówkę, czasem do 7200, natomiast średnia cena za dniówkę u nas wynosi 5900 z groszami na dzisiaj. I teraz, czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest tyle, że jak sobie policzysz 10 dniówek takiego konsultanta, to jest powiedzmy około 60 000 przychodu, nie? No i teraz jeżeli on sam kosztuje 30-40 tysięcy, no tak, stary, tam nic nie zostało, nie? Jeżeli ktoś to sprzedaje taniej, musi być droga. Jeżeli ktoś to sprzedaje taniej, to znaczy, że nie ma tych ludzi. Kropka, nie? Może ci ludzie w danej branży nie są potrzebni, nie? Może to ja też źle zaprojektowałem, to też trzeba wziąć pod uwagę, że być może tak, nie? Natomiast czy to jest znowuż mega drogo, jeżeli ktoś ma zatrudnionych 10 handlowców
I średnio na umowie u klientów mamy około 10-11 godzin miesięcznie. Średnio tyle bierze klient. Czyli można powiedzieć, że total koszt miesięczny naszych klientów to jest powiedzmy 7-8 tysięcy dla Sellwise, nie? Miesięcznie. Jeżeli ktoś ma 5 handlowców, wydatki marketingowe i koszty struktury, to my się stajemy kosztem na poziomie 4-5% tego całego działu, nie? Oczywiście. To jest w praktyce, to jest ekstremalnie tania usługa właśnie. Tak, że w większości, o ticket, nie? Ale że w większości przypadków ludzie boją się do nas przyjść, bo mówią, Boże święty, pewnie 500 tysięcy musisz przygotować i w ogóle. Ale prawda jest taka, że jak konsultant jest u ciebie dniówkę i potem są rzeczy do zrobienia i on czymś pomaga w międzyczasie, to i tak nie da się tych rzeczy szybciej zrobić, więc nie ma sensu, żeby on tam był 8 dniówek. Nie da się 9 kobietami urodzić dziecka w miesiąc, nie? To jest to porównanie, że po prostu liczba tych godzin spędzanych u klienta nie jest wysoka. Mamy największy projekt, to jest tam powiedzmy, nie wiem, Pira z okno 60 tysięcy miesięcznie, ale to jest organizacja, która zatrudnia 3000 osób. Pracujemy tam, wiesz, w 18 wątkach w ogóle, w 12 oddziałach i właśnie ja dlatego jak rzuciłeś to wyzwanie, że jesteśmy drodzy za godzinę, to nie bałem się tego tematu podjąć, bo ja jestem święcie przekonany, że jeżeli ktoś miałby zatrudnić takiego człowieka wewnątrz, i go utrzymać jeszcze. I jeszcze w tej cenie założyć, że masz dostęp nie do jednego konsultanta, tylko do 35 z różnych których możesz wymieniać w ramach tego projektu. To jest moim zdaniem absolutnie najtańsza usługa dostępu do profesjonalnej wiedzy there is. Okej, dobra, wyceniałem trochę wyżej ten ticket wasz średni, ale absolutnie. Rzeczywiście on nie jest potrzebny, nie? Nawet jak mamy 200-osobowego klienta i pracujemy nad strategią, nie? Wyobraź sobie, spotykamy się na cały dzień warsztatu, zrobiliśmy jakieś założenia strategiczne, teraz trzeba je zderzyć z rynkiem, wykonać 30 telefonów, konsultant to koordynuje, spotykamy się za miesiąc dopiero, są wnioski, mimo że to jest duży biznes, to tam nie da się zrobić nie wiadomo ile, nie? Spoko. Szymon, czy ty jesteś... Też dodam jedyną rzecz. Jesteśmy w lutym 2024 roku. Jeżeli ktoś to ogląda 2025, 2026, to te ceny mogą być inne. Dobry disclaimer. No tak, bo taka prawda. Oczywiście, że bo potem ktoś powie, bo Szymon powiedział w tak. wywiadzie u Szymona, że to tyle kosztuje, nie? Tak, mało tego, ten nasz odcinek to wyjdzie też, No, to tym bardziej. W sensie my tam jesteśmy, my to wczoraj nagrywamy. Tak? Oczywiście, prawie na żywo. Tak. Szymon, ty jesteś taki miły, nie? Okej. Tak. Czy czujesz, że tam będzie punch? Nie, no jesteś takim miłym gościem, nie? I ja się zastanawiam, czy ty jesteś taki miły, bo taki zawsze byłeś? Czy ty to trochę zaprojektowałeś Nie sobie? jestem jakoś szczególnie miły, tak, na co dzień. Jestem raczej oschły, raczej nie mam czasu, raczej nie chce mi się gadać, raczej... Na pewno mam, ale nie. Na pewno nie o to mi chodzi. Bogatszy dialog wewnętrzny niż zewnętrzny. O. Okej. Bo ty jesteś introwertykiem. Mimo, że wiele osób mi nie wierzy. Tak. Ale chodzi mi o to, że ty w bezpośredniej komunikacji dbasz bardzo o komfort ludzi i o to, żeby oni nie czuli się obrażeni, na przykład jak ty do nich mówisz i tak dalej. I zauważyłem to też, że mówisz o tym otwarcie, że na przykład w procesie, co jest super, że w procesie na przykład poznawania klienta dbasz o to, żeby on się nie czuł głupi, nie? Co jest mega ważne, nie? Tak. Ważne w ogóle do zmiany. Nie? I teraz, czy ty to trochę zaprojektowałeś? To jest twoja trochę wytyczna, że ty właśnie, nie wiem, publicznie nie obrażasz ludzi? Bo ja trochę nie wierzę, że my jesteśmy tacy, jak jesteśmy w rdzeniu... Inaczej, nie wierzę, że my się rodzimy mili. Nie? Ja wierzę, że my jesteśmy zwierzętami, które są dosyć agresywne i tak dalej. I to, że jesteśmy trochę ugładzani, to jest nasz wybór, nie? Że my się rozwijamy. I tak dalej. Pytanie, czy ty w ogóle pielęgnujesz tą sferę? Czy ty taki jesteś? Czy masz to zaprojektowane? Kiedyś na studiach podyplomowych na SWPS-ie, które się nazywały Trener Biznesu, straszna nazwa, bardzo fajne studia, polecam, było coś takiego, co się nazywało treningiem interpersonalnym. Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś. 4 dni zamykasz się z grupą ludzi, głównie ci nieznanych, w sali i zaczynasz pracować na emocjach.
I ta praca na emocjach generalnie sprowadza się do tego, że przez te 4 dni nie możesz spożywać substancji, które zniekształcają twoje czucie, czy typu alkohol, narkotyki i tak dalej. I masz się skupić na tym doświadczeniu. Masz nie bywać z ludźmi, jakby głównie jesteś na tej sali przez te 4 dni. Doświadczenie jest przekosmiczne. I dla mnie byłem ekstremalnie wkurzony przed tym. Oni powiedzieli, że jak jeden dzień opuścisz, to nie zaliczasz całych studiów. Musisz być na tym treningu interpersonalnym. I potem zaargumentowali mi, że trener biznesu musi doskonale czytać emocje innych ludzi i musi być katalizatorem tych emocji, a nie je generować, nie? Bo emocje na sali z zasady są. I teraz jeżeli jeszcze wnosisz swoje do tego równania, to utrudniasz ludziom naukę i chłonięcie wiedzy. Przyznasz, że bardzo mądre. Tak. No i zajebiście. I teraz ja to rozumiem na poziomie logiki, ale bycie 4 dni w tym doświadczeniu, bo mniej więcej w połowie drugiego dnia już tam ktoś nie wytrzymał, że wiesz, po co my to robimy w ogóle? No i ta pani tylko na to czekała, nie? Świetnie i wchodzimy w to, nie? Doświadczenie było też trudne, bo na przykład od każdej osoby usłyszałeś, co pomyślała, jak najpierw cię zobaczyła. Pierwszy raz, nie? I wiesz, i potem ona rozpracowywała te emocje, które ludzie mieli, jak to słyszeli, nie? Potem było jakieś takie ćwiczenie, że my byliśmy ministrami w jednym państwie i mieliśmy zorganizować władzę między nami, nie? Jak zarządzimy tym państwem. No i masa emocji z tego, nie? Potem, wiesz, wchodziliśmy w jakieś takie emocje, jak ktoś coś mówi, jak się czuł, gdy ktoś inny mu powiedział, że, nie? I strasznie głęboko w to weszliśmy i jestem absolutnie, na dzisiaj oceniam, wszedłem w tamten warsztat na bardzo dużej agresji, że nie jest mi to do niczego potrzebne. Wyszedłem na ogromnej wdzięczności, że dużo to zmieniło. I wydaje mi się, że to pojedyncze doświadczenie w jakiś sposób mocno ukształtowało to, jak funkcjonuje w tej sferze ze wspólnikami, ze współpracownikami, z klientami i tak dalej. Nie jestem w stanie ci opowiedzieć, jak bardzo emocjonalne i trudne było to dla mnie doświadczenie, ale jak sięgam pamięcią, to na pewno ono ukształtowało we mnie to, że w ogóle zwracam na to uwagę. Czy zawsze robię to dobrze? Na pewno nie. Czy jest kupę ludzi, których w źle życiu potraktowałem? Na pewno tak. I którzy mają do mnie jakąś zadrę, że nie wiem, byłem bucem albo komuś coś źle odpowiedziałem, nie? Mhm. Natomiast na pewno zwracam na to uwagę, nie? Nie zawsze dobrze, ale staram się. Mhm. Ale zauważyłem, że w komunikacji swojego podcastu, mimo że wiesz, no, zrobiłeś dużo odcinków, moim zdaniem nie da się aż przez tak długi czas udawać jakiejś właśnie innej osoby, No nie da się. Chociaż nie wiem, może. I tam autentycznie nigdy nie byłeś dupkiem w stosunku do innych, mimo że trochę ich obrażasz, myślę, nie? że trochę byłem ale czasem. Wiesz... Nie, myślę, że byłem. Nie? Tak, na spokojnie. Na pewno byłem. Szczególnie jak tam pamiętam, że w jednym z odcinków powiedziałem, że serdecznie pozdrawiam całą konkurencję, która na podstawie naszego wyzwania NSM sobie robi procesy doradcze, bo to do nas dotarło, że tam wiesz, konsultant konkurencji pyta nas, jak zrobić jakiś warsztat, bo on akurat go musi zrobić u klienta, bo klient słuchał mojego podcastu i prosi o wskazówkę, nie? No i ja mówię, stary, to jest dość bezpośrednia prośba, nie? Tak. No i ta nasza budowa tej naszej buyer persony jest dość specyficzna, nie? Tam są takie miejsca, w których ja wiem, że ktoś od nas po prostu odgapia, nie? No bo to nie jest jakby wiedza ogólna, tylko wiem, że to jest wymyślone przeze mnie i wiem to, nie? Żeby teraz nie zdradzać, co jest wymyślone przeze mnie, bo to jakby wiem, jeżeli ktoś mnie kopiuje i leci z mojego podcastu, to ja to wiem. I uwielbiam się konfrontować z tymi ludźmi. Taki najlepszy przypadek to jest przypadek gościa, który założył, słuchajcie, wisebusiness.pl to nazwał i założył podcast, który się nazywa Wise Business i w tym podcaście zaczął uczyć ludzi, jak budować buyer persony, że problemy, wyzwania, wartości, jak to się łączy, wartości z 3 poziomów, wiesz, i normalnie leci, nie? Kopia 1 do 1. Jeszcze Wise w nazwie. Jeszcze Wise w nazwie. I wiesz, na stronie doradztwo sprzedaży B2B, marketingu B2B, w pozyskiwaniu klientów, kopia 1 do 1, wszystko skopiowane, nie? No i ja piszę do tego typa na LinkedInie, no hej, to kiedy idziemy do sądu? I wchodzę wieczorem, typa nie ma. Strona jest schowana, podcast jest usunięty i on coś tam zaczął się tłumaczyć, ale widzę, że usunął wiadomości, wszystkie, w których się tłumaczył i zniknął, nie ma gościa. I domena jest wystawiona na sprzedaż. Także a to szybko się zwinął. Ale to było, potem sprawdziła moja szefa finansów, że to jakiś młody chłopak, 23-22 lata, nie? Więc po prostu, wiesz, tam się przestraszył, nie? Potem był taki przypadek, że jakaś firma na bardzo dużą skalę, nawet poruszyłem temat na LinkedInie, zaczęła kopiować, no też niemalże 1 do 1.
Pamiętam tę sytuację. I grubiej poszło, nie? I tam poszło grubiej, no bo tam de facto, jakby ja powiedziałem, to przyszedłem sobie Lewisa, jeżeli mam wydać na to 1 000 000 złotych, żeby ich, ciężko jest wygrać. Mówię, spoko. A czy da się ich wkurzyć? Tak, da się. Tylko potrzeba dużo pieniędzy. Mówię, spoko, wydamy wszystkie, nie? I po prostu zróbmy to. I oni jakby zmiękli bardzo szybko, wszystko pomodyfikowali, wiesz, jakby ustawili to tak, jak należy. Po drodze była jeszcze jedna firma, która też z kolei wzięła u nas zerówkę, zobaczyła, jak działa nasz proces i jakby nasz klient nam zgłosił, nie wysłał nam ich oferty, opisy, które też były kopią 1:1 tego, co robimy. Tu sprawa była jasna. Bardzo szybko też się schowali. No i tak lubię te tematy cisnąć. Nie czujesz, że to może być właśnie mocno emocjonalne? To, że... No bo tak, weźmy pod uwagę prawo rzeczywiście, no nie wiem, patentowe myśli i tak dalej, tak? To jest z jednej strony. Z drugiej strony masz swój interes, z trzeciej strony rzeczywiście jakby procesy w ogóle sprzedaży, strategii i tak dalej są w pewien sposób inspirowane innymi rzeczami, nie? I teraz czy to nie jest tak, że za mocno trochę reagujesz na takie rzeczy? Ja reaguję tylko, jak ktoś bierze całość 1:1. Nie mam problemu z tym, że ktoś się inspiruje, bierze fragmenty i tak dalej, ale jak ktoś nazywa się agencją doradztwa sprzedaży i marketingu B2B, która buduje buyer persony złożone z segmentów, osób, problemów, wyzwań i wartości na 3 poziomach i do tego mapuje proces zakupu, który ma, nie zgadniesz, 5 etapów, nie? I wiesz, to cię wkurza. I jak ktoś bierze całość, to wtedy reaguje, nie? Jeżeli ktoś bierze, wiesz, ja rozumiem to wszystko dotyczące tej inspiracji. Mam też zrozumienie tego, że jeżeli daję wiedzę za darmo, no to siłą rzeczy ktoś coś tam czasem podpatrzy, nie? I mam do tego duży szacunek, że ci ludzie też spędzają czas, biorą tą wiedzę i tak dalej. To, do czego nie mam szacunku, to do tego, że ktoś mówi, wiem, zrobię to tak samo. Bez przemyślenia, bez zastanowienia, skopiuję 1:1 treści, grupę docelową, komunikaty, wszystko. Tam łącznie z tym, stary, w jednej firmie, że oni w ogóle mieli tak samo landingi napisane jak my. To de facto był ten sam content. Tak, pamiętam, że to było tak naprawdę... To było 1:1, nie? Po prostu skopiowane. Tam nie było myśli. Do tego nie mam żadnego szacunku. Sorry, uważam, że jeżeli chcesz coś kopiować 1:1, to jesteś po prostu dzbanem, nie? No bo raz, że to się najprawdopodobniej nie uda, 2, że ja muszę zareagować, bo jeżeli nie zareaguję, no to tego będzie więcej, nie? A tak przynajmniej ludzie wiedzą, że jeżeli ktoś gdzieś tam chce próbować, no to ja mam duży szacunek do takiej jednej naszej konkurencji, której nazwy nie wymienię, bo nie chcę im robić reklamy, ale mam do nich duży szacunek, bo oni nigdy nas nie kopiowali. Nigdy. W żadnym obszarze. Zawsze mieli inne metody marketingowe, mieli inną grupę klientów. Mimo że rozwijamy się razem na rynku przez wiele lat, to mam do nich ogromny szacunek za to, że oni robią to samodzielnie. Robią to inaczej niż my. Nie kopiują naszych ruchów. Po prostu sobie współistniejemy na rynku i jest super. Oni mają swoich klientów, my mamy swoich klientów, ci klienci czasami przechodzą, nie mam cienia złych emocji, nie? Zarąbiście, niech sobie istnieją i mam do tego super szacun. Ale jak jest taki dzban, który zaczyna kopiować, rozumiesz? Rozumiem. No. Szymon, czy ty często myślisz o śmierci? Nie szczególnie. Nie. Ale jestem na nią gotowy. Okej, właśnie chciałem też poruszyć ten temat. Czy to jest tak, że wiesz, zgaduję, robię sobie projekcję, nie? Czy to jest tak, że jeżeli, to wiesz, to wydają się błahe tematy, ale to są ważne tematy z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy rzeczywiście zarabiają niezłą kasę. Czy to jest tak, że masz zabezpieczone to w taki sposób, że twoja rodzina będzie super sobie żyła, jeżeli by ciebie zabrakło na przykład w wypadku, masz zabezpieczone dzieciaki i tak dalej. Tak. I jeżeli tak, jak to zrobiłeś? Czy to jest w ogóle temat, o który chcesz poruszać, nie? Tak, to jest relatywnie proste, nie? To znaczy trzeba znać
Bo to jest dla ciebie ważne. Prawo spadkowe, nie? I mniej więcej jak ono działa, nie? I trzeba wiedzieć, że na przykład jeżeli masz nieruchomości i do twojej śmierci dochodzi, no to dzieci dostają połowę, żona dostaje połowę. Natomiast niewiele osób wie, że majątkiem dzieci zarządza sąd. W związku z tym, jeżeli żona chce takie mieszkanie sprzedać i je spieniężyć, no to już jest jakiś problem i przypał, nie? Potem trzeba też wiedzieć, że prawo spadkowe, moje udziały w firmach też dzieli pomiędzy tych spadkobierców, nie? I też trzeba wiedzieć o tym, że trzeba to zabezpieczyć w umowach spółki w taki sposób, że ci spadkobiercy wyznaczają swojego jakiegoś przedstawiciela, który jednoosobowo ich reprezentuje, żeby w spółce był relatywny porządek na przykład, nie? Jest bardzo dużo takich rzeczy, o których trzeba wiedzieć i je zabezpieczyć, o których ja nie wiem, ale wiedzą ludzie, którym zapłaciłem, nie? Okay. Żeby to po prostu zwyczajnie ogarnęli. Głównie w moim przypadku jest tak, że mam dużo różnych składników majątku, bo ja mam i nieruchomości, mam i obligacje, i mam jakieś oszczędności, i mam akcje w funduszach, i mam akcje na siebie, i mam jakieś kryptowaluty, masz krypto. Mam. Ostatnio fajnie się patrzy na to. No. Tak. To jest mały procent portfela, bo to jest tam 4-5%, ale to jest wciąż budzi emocje duże bardzo. Nie? Bo to portfel jest duży, procent, to jest ciekawe. Tak. 50 parę tysięcy w tym momencie za bitcoina? 52, no. Tak. No. A ja idzie, kupowałem te bitcoiny, które mam po 80 parę teraz. Więc jakby radość i szczęście. Kupowałem je chyba pod koniec 2022, jakoś tak. Wow! No, ja tam się zapakowałem ostro, nie? Bardzo dobrze. Ethereumów mam bardzo dużo, siedzę na tym, tak. Dobrze. Tylko że nauczyłem się inwestować w krypto, dlatego że spaliłem tam dużo pieniędzy, jak na górkach i dołkach sprzedawałem. Potem jak się już nauczyłem na krypto i wszedłem na GPW, błagam cię, stary, to jest w ogóle zero emocji. Kurs 10% w dół. W ogóle żadne pieniądze, nie? A wiesz, na krypto plus 50, minus 80, tam latasz, nie? Na tym rollercoasterze. Też miałem jeden taki cykl na krypto, na którym się szybko nauczyłem. To strasznie szybko uczy, nie? Potem są jeszcze jakieś kruszce i tak dalej. No i teraz jeżeli masz dużo różnych, jeszcze spółki oczywiście, i masz dużo różnych składników majątku, no to fajnie jest to po prostu ogarnąć. Nie mam żadnych kredytów, żadnych długów, nic. Jestem w pełnej, czystej sytuacji. I to też fajnie wpływa na twoje decyzje biznesowe, no bo podejmujesz je bez własnego interesu, bo on jest de facto wtórny, nie? Podejmujesz decyzję pracując w spółce z interesem spółki, a nie własnym. Albo z interesem spółki, a nie mieszanym interesem 4 wspólników, których jeszcze jest różny wśród nich, nie? Przerąbane. A tak możesz podejmować decyzję, która jest dobra dla spółki, a nie dla ciebie. Jaki to jest moment, twoim zdaniem, dobry na budowanie sobie właśnie, na myślenie o tym? No bo zakładam, że to od pewnego momentu portfela po prostu o takich rzeczach myślisz. Kurczę, nie wiem, powiem ci. Mi to doradziła szefowa finansów, którą zatrudniłem. Ona po prostu przyszła do roboty i powiedziała, że musisz to ogarnąć. No i ogarnąłem, bo mi kazała. Czyli ona załatwiała ci finanse firmy i przy okazji powiedziała ci... I jest po prostu mądrym człowiekiem, nie? I jakby doradziła, że to warto zrobić, nie? I rzeczywiście pewnie gdyby nie ona, to nie ogarnąłbym tego tak dobrze. Spoko. No, fajnie. Szymon, ty ciśniesz jak ultrazawodnicy. Ja mam takie wrażenie. No, stawiasz sobie takie cele typu zeskalujemy się albo zrobię 100 odcinków podcastu, tak? Mało ludzi to wytrzymuje takie tempo, nie? Ale ultrasi to jest taki standard u nich, mam wrażenie. A z takimi tu się spotykam, więc jest normalne. Mam nadzieję, że to wiesz, że to wejdzie w moją głowę, że to jest po prostu standard, że to jest podłoga. To jest ciekawe. Czy to wpływa na twoich ludzi? Bo ja mam wrażenie, widziałem kilka takich firm, w których na przykład CEO jest, nie wiem, potrójnym maratończykiem i tak dalej. I ci ludzie, widzę, że oni się czują fajnie. Że oni mówią, kurde, słuchaj, jaki kryzys, nie? My mamy takiego szefa, który, jak jest kryzys, to on, wiesz, zakłada, podwija rękawy i wiesz, i nawala potrójnego Ironmana na rękach, nie? I to jest taki gostek, nie? Myślisz, że to wpływa jakoś na twój team, że wiedzą, że jesteś ty, że jesteś jakąś taką personą, która to klei, trzyma? Wydaje mi się, że na pewno wpływa. Natomiast czy jestem jakimś strasznym ultrasem obecnie w firmie? Kurczę, nie sądzę. A to nawet nie chodzi o firmę, tylko chodzi bardziej o to, że kurczę, no wiesz, postawiłeś niezły holding, wiesz, z niczego, nie? Z popiołów. To prędzej pewnie o to się rozchodzi, nie? Że jakby są jakieś takie wartości, które ja ze sobą niosę i jestem ich źródłem pochodzenia i jest część ludzi, którzy się z tym utożsamiają, to dla nich też są wartości, nie? I myślę, że to jest istotne.
na pewno jest istotne to, jak sobie teraz myślę, że ja zawsze w filmie powtarzam, że jeżeli ludzie latają w kosmos, to my rozwiążemy ten problem. No bez jaj, nie? Jeżeli ludzie polecieli w kosmos i wrócili, to my sobie poradzimy z dotarciem do grupy klientów. No naprawdę, no ogarniemy to, nie? Przecież to się da wymyśleć. A jak my nie ogarniemy, to zapłacimy komuś, kto to wie. A jak nie będzie nikogo, komu nie da się zapłacić, to zrobimy jakieś badania. A jak nie badania, to będziemy wszyscy czytali książki przez rok. Kurde, wymyślimy to, nie ma szans, nie? Musi się dać. I nie chodzi o takie buńczuczne wierzenie w siebie, że na pewno się uda, tylko chodzi o to, że zrobiłeś wszystko, żeby się udało. I to jest piękne hasło Apollo 11, bo oni mieli takie hasło, kurczę, teraz failure is not an option. Mam to tutaj, noszę zawsze przy sobie. Wow. I to jest hasło z Apollo 11. I nie chodzi o to, że porażki nie może być. Tylko chodzi o to, że ona nie jest opcją. Że w ogóle w momencie, kiedy coś robimy i się do tego przygotowujemy, to nie bierzemy jej jako opcji, że po prostu musi się dać, nie? Bo w Apollo 11 chodziło o to, żeby oni przeżyli. Dlatego nie było opcji, żeby to się nie udało. I dlatego włożono cały wysiłek, żeby oni przeżyli przed faktem, a nie, że tam wiesz, zobaczymy, nie? Może przeżyją, może nie przeżyją. Ciężko powiedzieć, nie? I dla mnie ten wątek tych ludzi w tym Apollo i tego, że failure is not an option i takiego mindsetu pewnie ma duże znaczenie dla ludzi, z którymi na co dzień pracujemy, no bo to jest fajny mindset, nie? Że jakby włóżmy 100% wysiłku, nie wiem, spieprzyliśmy projekt, spoko, teraz włóżmy 100% wysiłku, żeby poprawić go i żeby nigdy więcej do tego nie doszło, nie? I po prostu to zróbmy. I jak sobie ostatnio ocenialiśmy członków tych takich najbliższego managementu w Wise Group, to wszystkich cechują dwie rzeczy. Entuzjazm, który pewnie też jest charakterystyczny w jakiś sposób dla mnie, i sprawność. Ale sprawność w kontekście działania, podejmowania decyzji i tego takiego, wiesz, że nie, że tam wiemy, że jest jakaś porażka potencjalna, tylko że właśnie robimy wszystko, żeby to ogarnąć, nie? Także wydaje mi się, że moją rolą na dzisiaj jest szerzenie tego wśród ludzi i dbanie o to, żeby to nie wygasło i bycie takim chief kultura officerem trochę, nie? Chief kultura officerem, piękne. No. Podoba mi się. Nie myślałeś, żeby sobie to wytatuować, bo widzę, że nosisz na... No jakoś nie jestem fanem tatuaży, nie mam ani jednego, ale jeżeli bym coś sobie wytatuował, to pewnie to. Tak? Okay. Ja też właśnie totalnie nie jestem fanem tatuaży, ale myślę czasem o tym, kurde, no, tak. Można by sobie coś wydzierać. Super. Dobra, pytanie... Bo ty grzebiesz w swojej psychice. Takie mam wrażenie. Możesz mnie poprawić, jeśli się mylę. Czy jest coś takiego, co było takie kluczowe od strony zrozumienia siebie, samoświadomości do osiągania tego, co dzisiaj osiągasz? Czy nie ma tam takiej komplikacji? Czy staram się, wiesz, znaleźć coś skomplikowanego, gdzie tego nie ma? Jest na pewno. Wydaje mi się, że coś, co mnie bardzo ukształtowało na wczesnym etapie, to jest to, że ja sobie powiedziałem chyba w 2017, że nigdy więcej nie wypiję alkoholu, ani kropli. I to jest bardzo dawno temu, gdyby się na tym zastanowić, bo to już jest 4, 5, 6, 7 lat, nie? No. I to było ciekawe przeżycie, bo dlatego, że bardzo dużo ludzi nie rozumiało mojej decyzji. Nie no, ze mną się nie napijesz, nie? To jest jedyne postanowienie na świecie, w którym jak masz takie postanowienie, to wszyscy mają postanowienie, żeby rozpierdzielić twoje postanowienie, nie? A ja się lepiej czułem, lepiej spałem, lepiej funkcjonowałem, miałem więcej czasu, nie chodziłem na imprezę, nawet jak chodziłem, to drugiego dnia rano byłem gotowy do działania, a nie, wiesz, za 3 dni, bo muszę odespać teraz cały weekend, nie? I miałem taką refleksję, że jak wypiję sobie 3 piwa w piątek, to ja de facto do środy, czwartku w przyszłym tygodniu jestem na zupełnie innym sposobie działania. Działam inaczej, mniej długoterminowo, w ogóle myślę też inaczej, mam czystość umysłu na 2-3 miesiące po tym, jak totalnie przestajesz pić alkohol, to jest coś tak kosmicznego i jakby i przeżycie tego, zobaczenie tego sprawia, że nigdy nie chcesz wracać. Dosłownie. Nie picie alkoholu, nie branie żadnych używek jest uzależniające. Dosłownie. Tak. I wydaje mi się, że to doświadczenie, czyli zderzenie się z tym, że dużo ludzi myśli inaczej niż ja, a mi jest z tym dobrze. I guzik wam do tego, po prostu nie piję i koniec. I to, że na przykład widzę, że ktoś tam coś robi na przykład w jakimś marketingu swoim albo w swojej firmie i potrafię mieć do tego dystans, że moją pierwszą reakcją nie jest, o Boże, chciałbym zrobić tak samo, tylko że moją pierwszą reakcją jest, no ja robię inaczej.
Nie? Ale mam to przemyślane i z czegoś to wynika. I jakieś to jakbym nie miał tego przemyślanego, no to przypał, nie? No bo jakby robię coś, bo to robię i potem robię to dalej tylko dlatego, że to robiłem wcześniej i trzymam się tego zdania, bo się go trzymam, nie? To nie chodzi mi o bezmyślne trzymanie się zdania, tylko o to, że potrafię mieć inną opinię niż duża grupa ludzi i potrafię z tym funkcjonować, że duża grupa ludzi mówi, że to głupie jest, nie? Zajebiste. Ale fajnie, że w ogóle o tym powiedziałeś, bo ja nie piję przez ciebie. Poważnie? No, poważnie. To jest Zajebiście. Tak, jak ci z tym? Super. Ja jestem po prostu... Tak, jest to uzależniające, tak jak mówisz, nie? Bo ja już kilka lat nie piję i w którymś, nie wiem, albo w którymś twoim podcaście, wiesz... Dużo o tym mówię. Dużo o tym mówisz i ty tak. jesteś, w ogóle wiesz, jest dużo takich sukcesów, które są małymi sukcesami ludzi, o których nawet nie wiesz, że jesteś ich przyczyną i to jest jedna z takich rzeczy, bo ty powiedziałeś coś takiego w podcaście, że człowiek dochodzi, czyści się z alkoholu przez 28 dni, czy coś w tym stylu, nie? Tak. I ja od tamtego czasu sobie stwierdziłem, fuck. To ja nie wiem, jak tak jest. Ta informacja zaczęła u mnie jak ja to przeczytałem w artykule, to mówię, jako student informatyki, to w moim organizmie od 10 lat jest alkohol non-stop. I jak ty to wtedy powiedziałeś, to ja sobie stwierdziłem, kurde, u mnie też. No właśnie. Myślę, to jest mega. To jest niemożliwe. Mówię, to jest niemożliwe. I rzeczywiście stwierdziłem, dobra, to spróbujemy. Nie? No. I rzeczywiście po tych 30 dniach mózg jest zupełnie inny. A jest też ciekawostka, bo mi ludzie mówią, ale to cię ogranicza. To nie jest wolność. A ja mówię, stary, to, że ja podjąłem decyzję, że nie piję alkoholu i że nikt mnie do tego nie przekona, to jest właśnie wolność. Dokładnie. I to, że ja się tego trzymam i to jest moje i nikt mi tego nie zabierze, to jest definicja mojej wolności właśnie, że ja nie muszę tego robić. I nikt mnie do tego nie zmusi. Mega. W ogóle ciekawe jest to, że większość osób, które siedzi na tym fotelu, nie pije. Rzeczywiście. Nie? Ja, Ale to jest nowy trend. Tak, to jest nowy trend. No, to prawda. Dokładnie. Mam nadzieję, że on się rozszerzy całkiem nieźle. Bo ja nie miałem takiego, jakiegoś problemu z alkoholem. Ja miałem najmniejszy problem z alkoholem, jaki mógłbym wymienić wśród swoich znajomych, ale jednak to bardzo dużo zmieniło, w sensie to absolutne niepicie. Nie? Tak. To dużo zmienia. Super. Dobra, co z równowagą między takim nieustannym pędem do bycia lepszym, a chwilą na refleksję, odpoczynek? Ja nie wiem, czy ja mam pęd do bycia lepszym, tak zupełnie szczerze. Okay. Ja po prostu robię swoje. Wstaję rano, robię swoje, idę spać i jest fajnie. Okej. Jakby ja nie mam to mnie pewnie odróżnia od większości tych ludzi na tym fotelu, że oni tam snują wizję, co będzie za 5 lat i za 10 i w ogóle i ja tak nie mam. W sensie mnie to obciąża jakoś bardzo. Nie potrafię tak funkcjonować. Ja pracuję na pomysłach i wizjach, które mam teraz. Jestem w stanie rozumieć, że oczywiście strategię biznesu muszę mieć zaplanowaną na dłużej niż rok i to kumam, ale ja nie mam takich wizji, ja nie wiem, kim ja będę za 5 lat i nie mam pojęcia, czym będę się zajmował. Bo ja często mam takie rozkminy i mam taką wizję na pewno, że dalej chciałbym chodzić w trampkach i dalej chciałbym wysiadać z miarę fajnego samochodu, bo się jaram i lubię i sprawia mi satysfakcję i radość, czy ściganie, czy zloty, czy w ogóle modyfikowanie tych samochodów, po prostu to uwielbiam. I mam taką wizję, że dalej chciałbym biegać z pisakiem i malować różne wizje po ścianach. Czy w swoich firmach, czy w firmach klientów, to mam te 3 wizje. Mam trampki, samochody i marker, że łażę i rysuję po ścianach. Strasznie nie chciałbym się stać kimś ważnym, kimś za biurkiem, kimś, nie wiem, jakiś niedostępnym, jakimś takim, nie wiem, że ja po prostu pilnuję swojego majątku teraz na pełny etat, bo to on jest tak wielki, o Boże Święty. Albo że jestem po prostu już tak ważny i osiągnąłem taki sukces, że to ze mną to w ogóle tylko przez asystentkę, bo inaczej to się nie da, nie? I nie chciałbym być kimś takim, nie? Kiedyś. Chciałem być takim normalnym gościem w trampkach z markerem. Okej. Otworzyłeś kilka tematów, które chciałem zahaczyć, no to polećmy po kolei. Ty mówisz często, to znaczy często w 2 miejscach, to często, dla mnie często, o kryzysu wieku ćwierćwiecza. Kryzys ćwierćwiecza. Tak. I rozwinę to. Czy jesteś w stanie powiedzieć tutaj w podcaście publicznie, jak ty sobie odpowiedziałeś na pytanie, do czego dążysz właśnie?
Tak. Fajnie, że opowiedzieliśmy całą historię, bo mniej więcej w tej firmie, w której zostałem zwolniony, zanim zostałem zwolniony, doszedłem do mojego kryzysu ćwierćwiecza, który objawiał się tym, że ja mówię tak, no jestem dyrektorem sprzedaży w dużej, fajnej firmie, jeżdżę fajnym samochodem, zarabiam dobre pieniądze, mam 2 małych dzieci czy wtedy jeszcze jedno, nie wiem, chyba jedno, a drugie w drodze. I mówię, no i mam 26 czy 7 lat. I co mnie czeka dalej w życiu? Co będę jeździł do tego Krakowa, 100 kilometrów do pracy i tam będę sprzedawał te takie systemy logistyczne? Ja pierdzielę, nie? I co teraz? I gdzie dalej w ogóle? Dlaczego akurat jestem tu? A czemu w ogóle sprzedaję te systemy logistyczne? A czemu nie co innego? A ci na YouTubie to w ogóle żyją tak. I pamiętam wtedy absolutnie rewolucją w mojej głowie był Michał Szafrański, który opublikował wpis, że zarobił tam 80 000 na wpisie blogowym. Nie wiem, czy pamiętasz, to był lata. Tak. Ja to przeczytałem. Mówię, w ogóle moje życie jest bez sensu. Ten typ opublikował w ogóle artykuł jakiś, nie, o lokatach i w 5 dni zarobił tyle, ile ja potrzebuję prawie cały rok zapierdzielać, żeby zarobić. No. I mi to rozbiło świat. Nie? Ja wtedy siedziałem i mówię, Boże święty, to w ogóle to ja nie chcę tak żyć. Nie? I ja mam bardzo duży problem i to już potrafię dzisiaj nazwać, wtedy nie potrafiłem, jak nie mam niezależności. Jak istnieję w strukturze, która mnie ogranicza w rozumieniu takim, że jeżeli czuję, że trzeba coś zrobić i ja tego nie mogę zrobić, czy nie wiem, zmodyfikujmy usługę, zmieńmy proces, zwolnijmy kogoś, bo blokuje cały zespół, nie? I czuję, że to jest dobra rzecz, ale nikt mi jej nie pozwala zrealizować, to się po prostu duszę mentalnie i doprowadza mnie to do takiego, mam taki nacisk psychiczny, że jestem w stanie przespać cały weekend, siedzieć wkurzony i w ogóle nie da się ze mną gadać, nie? To już dzisiaj potrafię nazwać. I wtedy pamiętam, że jakby poszedłem na coaching, nie wiedziałem do końca, co to jest, ale była opcja w firmie, więc poszedłem. No i tam babka mi zaczęła tłumaczyć, że w sumie to całe życie przede mną i jakoś to się poukłada. I wtedy też, wiesz, jak, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale pewnie tak, że w małżeństwie, w którym pojawiło się małe dziecko, to też nie jest najszczęśliwszy okres w życiu, nie? Tak. I to jest też zderzenie z bardzo wieloma ścianami. No i do tego potem przyszło to zwolnienie. No i do tego potem była ta kolejna firma, w której było jeszcze więcej problemów i ja na tamten czas jestem efektywnie wrakiem człowieka i poszedłem na terapię. To mi ktoś też doradził, że poszedł na terapię, zapadła decyzja, żebym nie pił alkoholu w ogóle, że jeżeli tak czuję, no to przecież nie muszę się słuchać otoczenia. Możesz super, nie pić. Mogę nie pić i że w ogóle, że to zrozumiałem, nie? I miałem takiego terapeutę, który mi bardzo dużo rysował, co było zajebiste, tak jak ty miałeś tutaj tą tablicę, to on wyciągał tablicę i mi rysował na przykład emocje w określonych sytuacjach, nie? Wykres taki ciach i to, dlatego się tak zachowałeś, nie? Albo dlatego to tak. To jest powodem, to mi się nie? przypomina film Sztuc, kurczę, nie pamiętam. Jest taki film z gościem ze Stanów, z takim grubaskiem, który ma film dokumentalny o swoim terapeucie. Dosłownie, zajarasz się totalnie. Tam jest dokładnie ta scena, o której mówisz. No, ale kontynuuj, przepraszam. No to myślę, że to moje takie poczucie tożsamości się wygenerowało wtedy i też ja na tej terapii przerobiłem temat Sellwise, nie? To jest też ciekawe, nie? Bo ja mówię, że no mam taki pomysł, żeby taką firmę zrobić, nie? I on mówi, no to zajebiście. Ja mówię, no ale się nie uda, bo jestem młody, nie? Za młody jestem. Ja miałem taki demon, który za mną chodził, ten dotyczący wieku, nie? Bo to też, wydaje mi się, że głównym powodem moich problemów w tych firmach było to, że byłem za młody, nie? Że nikt mnie nie brał poważnie na tamten czas. I jeszcze chciałem robić innowacyjne rzeczy, więc w ogóle kombinacja śmiercionośna, nie? I jak byłem młody, to mi się też wydawało, że wszystko jest możliwe, nie? I kurde, człowieku. No. I przepracowałem to na terapii w Katowicach i powiedziałem o tej firmie, pierwszy raz się przyznałem. I o tym, że się boję, że jestem za młody. I ten gościu do mnie mówi, no ale co z tego, nie? To jeżeli wszyscy w branży doradczej są raczej starzy, no to może być twoja duża przewaga. Kurde, nie? To jest ciekawe, to jest ciekawe spojrzenie na sprawę, nie? W sumie. I pamiętam, że wracałem wtedy z tych Katowic i to była taka moja pierwsza iskra, że ten blog może się zamienić jednak w ten biznes tak na poważnie. No i w ogóle ten gościu odegrał bardzo istotną rolę w tej drodze. Nie? No jakby nie wiem, czy bez tego bym się odważył, nie? Bo potem te wszystkie rozmowy, o których ci opowiadałem, to były później. No i
Ostatecznie uważam, że sam bym sobie tego nie poukładał w głowie, gdybym nie miał mądrego terapeuty. Tam chodziłem mniej więcej rok, może trochę dłużej. Natomiast też fajne przeżycie, bo byłem u niego tak mniej więcej 1,5 roku temu, może 2, podziękować. Nie, no siema, to teraz ci powiem, co zrobiłeś, nie? No i to był piękny moment. Od razu mówię, bo jak opowiadam o moim terapeucie, to wszyscy proszą o kontakt. Nie mogę wam podać kontaktu, bo on mi poprosił wprost, żebym tego nie robił. Trochę zrobiłem i no, miał problem, no bo gość jest załadowany po full. Rozumiem. I wiesz, telefon się rozwolnił, on stracił kupę czasu na tym, poprosił mnie wprost, żebym tego nie robił, więc przepraszam, nie podam. I często jak o tym mówię teraz, to jeszcze ktoś mówi, no ale mi podaj. Nie podam. Szukajcie w Katowicach. To znajdą. Obiecałem, nie? Jakby sorry, no po prostu ale nie mogę, mówię, nie? Znajdą. I tak, no dużą rolę na pewno odegrał w tej całej drodze. To jest tak, że twoim zdaniem każdy powinien mieć jakiegoś, nie wiem, nie każdy człowiek, ale czy każdy przedsiębiorca, czy ktoś, kto pracuje, czy szuka jakichś lepszych efektów, powinien mieć takiego, nie wiem, psychologa, psychiatra? Nie. Uważam, że musisz dojść do momentu, w którym jest jakiś problem, z którego sam nie potrafisz ogarnąć. Ja bym w życiu nie wziął udziału w terapii, nikt by mi nie namówił, gdyby nie to, że ja nie potrafiłem rozkminić tego tematu i co ja mam teraz zrobić ze swoim życiem, nie? I mi przyjaciel zarekomendował, nie? Ja mówię, nie, no co ty, błagam cię, jestem zdrowy, wszystko jest git, nie? I potem, wiesz, chodzę z tą wizją, no iść do terapeuty i po prostu, wiesz, tam dojrzewałem przez 6 miesięcy, testując różne książki, czytając i tak dalej. Mówię, kurde, no to dobra, pójdę, nie? I pamiętam, że Okej, czyli to było raczej wiercenie, tak? A nie tak, że dobra. Teraz na pewno to jest bardziej modne. Tak czuję, że znowuż wiele osób, kurczę, to może być niesprawiedliwe, co teraz powiem, ale powiem, że wydaje mi się, że znowuż część ludzi sobie jakby szuka specjalnie tych problemów, żeby pójść do tego terapeuty i tam, wiesz, i efekty są mizerne i w sumie nic z tego nie wynika, nałaził się i mówi, że w sumie to bez sensu. Uważam, że jeżeli ktoś czuje, że to w jaki sposób myśli i się czuje jest ograniczeniem w jego życiu, w jej życiu, jakimś ograniczeniem, że na przykład nie podejmuje ryzyka, bo coś go powstrzymuje, albo jest agresywny w jakiejś dużej liczbie sytuacji życiowych, albo co chwilę się poddaje, jak robi sobie jakieś nowe cele, albo gdzieś tam ciągle wali o ścianę i dziwi się, że ściana stoi, no to przestań się proszę dziwić i idź to spróbuj przepracować. Uważam, że jeżeli szczególnie dla dorosłych ludzi, wysoko funkcjonujących i mających wysokie mniemanie na swój temat, oni potrzebują tej rzeczy, której nie potrafią rozwiązać, żeby wziąć naprawdę udział w tej terapii i wiesz, i serio powiedzieć o tych rzeczach i o tych demonach i serio się, wiesz, jakby otworzyć, nie? To też potem w ogóle mam takie wrażenie, że jednokrotne otwarcie tego typu też zmienia twoje życie, bo masz potem mniejszą barierę, żeby się otwierać w sytuacjach codziennych, czy przed partnerem, czy nawet w wywiadzie, jak teraz rozmawiamy, że mam na przykład mniejszy lęk, żeby powiedzieć, że byłem na terapii, niż wtedy, nie? Że dzisiaj z tego poziomu dojrzałości jestem w stanie dojrzale ocenić, że mimo, że część osób oceni to negatywnie, to któremuś z widzów wniesie to wartość. Nie? I powie, o, to ten pan, co to mu tak fajnie idzie, co go obserwuje, to też był. To ja pójdę, nie? I uważam, że to ma wartość. Okej, spoko. Też mi się tak wydaje. Chociaż na przykład Rafał, który tutaj był Plutecki, on mówił, że on jest zdania, że raczej większość przedsiębiorców powinno to stosować nawet doraźnie. Nie? Uważam, że tak, tylko że większość przedsiębiorców nie nadaje się do takiej pracy. Tak. No właśnie, nie? Czyli dlatego zmierzam do tego, że muszą mieć ten taki jeden problem, którego nie potrafią rozwiązać. Okej, spoko. Szymon, sprawdziłem sobie w naszej konwersacji na LinkedIn 6 luty 2022. Wtedy napisałem do ciebie, bo czytałem książkę Bóle wzrostowe. Ona się chyba po angielsku, tak w sensie ja sobie przetłumaczyłem. I wspomniałem ci wtedy o właśnie tym twoim, o podejściu badawczym. Ty powiedziałeś, że kurczę, jesteśmy w trakcie w ogóle robienia tego instytutu. Tak. I po 18 miesiącach Bach, bo sprawdziłem sobie premierę, wystartował ten instytut badawczy i mówiłeś, że czujesz, że powinieneś właśnie
zrobić taki instytut po to, żeby trochę uwiarygodnić to, co wy twierdzicie, że ludzie nie będą wam wierzyć. Żeby odkrywać wiedzę po prostu, a nie tylko ją rozpowszechniać. Tak. I czy to jest tak, że wy go zrobiliście po to, żeby też trochę uwiarygodnić wasz system, bo Sailwise System, czy żeby go w ogóle stworzyć? Jak to było? Historia jest inna. Historia jest taka, że powstaje książka o naszej metodyce, już długo powstaje i to pewnie jest projekt mojego życia, jeżeli w końcu powstanie. I ja w czasie pisania tej książki szlak mi jasny z nieba trafił, że się powołuję na badania ze Stanów. To wie, to jakim jestem wiarygodnym, wielkim specjalistą, który stworzył metodykę, który opiera swoją metodykę na badaniach ze Stanów, z nie moich instytutów, nie wiem, co to są za badania, nie wiem, jak były robione, nie mam zielonego pojęcia, nie? I wtedy... Ale ty potrzebujesz badań zawsze, nie? Bo ty szukasz tych badań. Nie? Tak, tylko że ja właśnie badania mam tylko z zagranicy, nie? Do tamtego czasu dysponowałem badaniami tylko z zagranicy. No i instytut był po to, żeby mieć własne badania i uważałem, że jeżeli my jako firma doradcza mamy dostęp do danych, do których nikt inny nie ma dostępu, no to znowuż super się zwiększa nasza wartość na rynku wtedy, nie? I już nie jesteśmy tylko od tego, że mówimy, że wydaje nam się, jak kupuje B2B w Polsce, tylko my dokładnie zbadaliśmy, jak kupuje B2B w Polsce i to, co udostępniliśmy w badaniu jako instytut dla ludzi do pobrania, no to oczywiście, że udostępniliśmy część tego, co odkryliśmy, a nie dużą, ale jakąś tam część tych rzeczy, które odkryliśmy, zachowaliśmy dla siebie, dla klientów i naszych projektów doradczych, nie? Że to jest mega wiedza, no nikt jej dotychczas nie zrobił. Robienie takich badań jest strasznie drogie, trudne, żmudne, smutne i w ogóle. Więc jakby iskra była przy pisaniu książki, potem była rozkmina, jak to wpłynie na biznes. Wyszło, że zarąbiście wpłynie na biznes, więc to róbmy. Teraz jest stage taki, że my jesteśmy po MVP, czyli po pierwszym badaniu. Mamy już zatrudnionego szefa badań, który teraz przygotowuje 2 kolejne. Realizujemy też już badania dla klientów, no i to ruszyło, już działa. I to jest tak, że to będzie, czujesz, że to będzie dobre wsparcie. To w ogóle się zarabiacie na tym, bo też wyciągacie badania płatne, ale na razie robicie nie. Na razie nie. Na razie nie, to bardzo nie, ale... Ale to jest inwestycja. To ekstremalnie nie, tak będąc precyzyjnym, nie? Jak bardzo ekstremalnie. Ja myślę, że dopłaciliśmy do tego już tak z pół bańki co najmniej, jak nie więcej, w zeszłym roku. Ostatecznie spółka była na plusie, no bo spółka realizuje programy edukacyjne, które no, z natury są po prostu wysokomarżowe, więc to się tam zmieściło. Natomiast dlatego to jest pod jednym podmiotem, nie? No bo robienie tego szaleństwem było, no, oczywiście tak. Cytując ciebie. Nierentowne, wiesz, w ogóle. Więc udało mi się to zrobić w taki sposób, że ten szef badań ma tam przestrzeń do tego, żeby to sobie na spokojnie rozwijać. I to jest cenne pewnie. Natomiast jeżeli wydaje mi się, że jakby in the long run to jest kosmicznie logiczne, żeby taki instytut istniał, to in the long run on będzie rentowny i bardzo głęboko w to wierzę, że jeżeli mamy firmę polską, która mówi tak, wyjdziemy na eksport, Szymon, na eksport wyjdziemy. Fajny pomysł? Tak. Zajebisty pomysł. Gdzie? No wszędzie. Wszędzie wyjdziemy. No i widzisz, nie? I tu się zaczyna problem, bo oni tam zaczynają gadać, no ale Heniek wyszedł na Niemcy, nie? Ale, ale Krystian poszedł na Skandynawię i on tam się ma świetnie, nie? I wiesz, i na poziomie takich historii zapada decyzja, która jest warta 3 miliony na przykład, tak. Nie? Bo tam budujemy jakiś oddział, spółkę, zatrudniamy ludzi i oni coś próbują zrobić, nie? A badanie w instytucie jest w stanie kosztować, nie wiem, 30-40 tysięcy i jest w stanie nam wskazać, który kierunek będzie najbardziej sensowny, nie? I teraz jeżeli ktoś ma w tym kraju wprowadzić badania do MŚP-u, to jeżeli nam się nie uda, to nie wiem, czy komuś się uda, nie? I uważam, że tym bardziej, że robimy te projekty doradcze i też ta wiedza tam jest nam w tych projektach potrzebna i że oczywiście, że też kopiemy ją rękami handlowców, którzy pracują u klienta, że robimy te badania jakościowe też po prostu zasobami klienta. Nie zawsze trzeba wynajmować instytut, no to wciąż to, że mamy instytut, to lepiej to robimy dzięki temu, nie? No bo się nauczyliśmy, nie? No bo zrozumieliśmy, jak te badania działają, jest jakaś metodologia, nie? Jest ten szef badań, który potrafi się wypowiedzieć, doradzić, pomóc i tak dalej. I to ostatecznie zwiększa znowu wartość całej grupy, więc na spokojnie możemy sobie do tego dopłacać nawet 5 lat, jak będzie trzeba. Niech to sobie tam rośnie i wierzę głęboko, że wiesz, za 10-15 lat może to być fajnie duży instytut badawczy, który będzie miał znaczenie, nie? No to są takie laboratoryjne warunki, że nie wiem, nawet ekstremalnie, nie wiem, zgaduję, robicie, w sensie nie wierzę w to, ale może, ślepe próby, że na przykład, nie wiem, jak robicie jakieś badanie, to
załóżmy, robicie badanie związane z prospectingiem i robicie w jakiejś firmie i to, że na przykład coś jest skuteczne, no to samo to, że prowadzicie badanie może sprawiać, że to jest skuteczne i czy tam takie rzeczy wchodzą... To nie są takie badania. Mhm. To nie są takie badania, nie? Że zazwyczaj sprowadzamy to do wywiadów jakościowych, o których ty też mówiłeś mi przed nagraniem, nie? Że czyli takie rzeczy robicie. Tak. To są badania, nie? No bo to jest zajebiste, nie? No bo łapiemy twoją grupę klientów, badamy ją z 15 stron, możemy do niej dotrzeć samodzielnie, albo możemy wziąć twoją bazę, też będzie cena badania, będzie wtedy inna i możemy ci opracować wyniki, dać ci rezultaty, możemy zrobić badanie satysfakcji twoich pracowników, twojego zespołu i dostarczyć ci rezultaty, możemy zrobić badanie satysfakcji twoich klientów, dokładnie co doceniają w firmie, czego nie doceniają, możemy zrobić badanie właśnie wyjścia na jakiś rynek, możemy zrobić badanie tego, co jeszcze kupią twoi klienci od ciebie, jak będziesz miał to w ofercie, nie? Możemy zrobić badanie wrażliwości cenowej w jakiś sposób, nie? Żeby też to gdzieś tam sprawdzić, nie? Możemy zrobić, to są raczej badania, które robimy. Dobra, to ja dopiero teraz to kumam. Ekstra. No, zajebiste to jest. Ekstra. No. Ale temat. Nie, no to tak. No to... Ja uważam, że to jest logiczne po prostu, nie? Że z czasów wolnej Amerykanki i tego, że każdy robi jak mu się wydaje, no w końcu jest jakiś podmiot, który może powiedzieć, czy dobrze ci się wydaje. Tak. Że wydaje mi się, że istnieje taki rynek, który potrzebuje tego. I w momencie, kiedy to wymawiasz, powinieneś powątpiewać w swoje słowa. A jeżeli tego nie robisz, to znaczy, że masz niewielkie doświadczenie w tym, co robisz. Tak. Wiem, że istnieją fundusze, które inwestując w jakieś startupy robią tego typu badania. Stary. Ogromny rynek. Dobra, rozumiem to. Czy pamiętasz jakieś właśnie takie badania, odkrycia psychologiczne, które gdzieś wygrzebałeś, bo ty grzebiesz bardzo dużo w takich badaniach różnych, które dały tobie jakiś taką super dźwignię, taki moment że to tak działa człowiek, tak działa sprzedaż. Pamiętasz coś kluczowego w tym zakresie? I to też niekoniecznie dotyczące sprzedaży, nie? Bo... Tak. Wydaje mi się, że moim największym odkryciem na początku było zrozumienie tego, że proces zakupu jest nieliniowy rzeczywiście i że ten klient tam coś zaczyna kupować, potem buduje koncepcję, ale w sumie to on rezygnuje, bo tam głowa go rozbolała albo pieniędzy nie ma, więc potem wraca tutaj, potem w sumie to już szuka dostawców, ale stwierdza jednak nie i buduje sobie znowu koncepcję, potem mówi, dobra, to zapraszam ich na spotkania, więc zaczyna się edukować, zaprasza ich na spotkania, potem książkę czyta, potem się rozchorował i znowu przerwał, potem w sumie odkupuje temat po 2 miesiącach, więc znowu zaczyna trochę od początku, nie? I że ten zakup jest taki super chaotyczny i wiedza, że tak jest, pomaga ci dobrze zaprojektować procesy. Jeżeli wiesz, że klient tak kupuje, no to inaczej zbudujesz marketing, inaczej zbudujesz sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli naprawdę wiesz, co to oznacza oczywiście, nie? Bo samo to, że ci powiem, że proces zakupu jest nieliniowy, no to większość widzów właśnie mówi, no okej. To super, nie? Żeby nie jest nieliniowy, nie? Ale to, że to tak wygląda, to wpływa na wszystko w sprzedaży i w marketingu, nie? To jest myślę, że w naszym wydaniu i tego, co my robimy, było chyba najważniejsze na całej przestrzeni tego, jak ja nagrywałem podcasty, też jak budowaliśmy procesy. Myślę, że to było kluczowe. Super. Myślisz, że istnieją jakieś takie uniwersalne, nie wiem, niezmienne wzorce w psychice ludzkiej, które wpływają na, nie wiem, jakieś takie rozumienie sprzedaży? Chodzi mi o taką uniwersalność sprzedaży. Czy to jest tak, że to jest między branżami, czy po prostu ludzie kupują tak samo? To są rzeczy uniwersalne, to znaczy takie, że zawsze równoważysz swoją decyzję zakupową pomiędzy poczuciem ryzyka czy bezpieczeństwa w tym dealu z ceną, nie? Że gdzieś tam sobie, to zachodzi wszędzie, nie? Jak kupujesz buty w sklepie w B2C, no to zastanawiasz się, czy to jest na tyle dobra firma, no CCC to chyba spoko, but za tyle, nie wiem, ale Lasockiego lubię, więc wezmę i to poczucie ryzyka masz na tyle niskie w tym dealu, że dopłacasz tam na przykład 50 zł do tych butów i to samo jest oczywiście w B2B, nie? Że jesteś gotowy kupić od firmy, nie wiem, 5% drożej, 8% drożej, bo firma jest znana i polecana przez twojego kumpla. I to ci, obniża to poczucie tego ryzyka w tym dealu. Myślę, że to jest relatywnie uniwersalne, że każdy gdzieś też na tej skali tego ryzyka jest w innym miejscu. Jedni są gotowi zapłacić najtaniej i mieć ogromne ryzyko, że to się nie uda, a inni z kolei lubią zapłacić najdrożej, więc wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób uniwersalne.
i występuje zawsze, że każdy na tej osi gdzieś tam jest i jakoś kupuje. Nie wiem, czy jest jakoś szczególnie dużo takich uniwersalnych konstruktów, które na pewno są przypisane do każdego kontekstu. Spoko. Czyli liczymy nawet wtedy, kiedy, w sensie liczymy zawsze, ale nie zawsze liczymy poprawnie. Bo każdy to subiektywnie nie bierze. Dokładnie. To jest jakoś postrzegane, jest postrzegane poczucie ryzyka w tym dealu, że ten pan na przykład był strasznie miły, szybko odpowiadał na maile, więc w sumie to trochę wolę więcej zapłacić niż w innej firmie, nie? Tak. I wydaje mi się, że to poczucie bezpieczeństwa i adresowanie tego na poziomie, wizerunku, brandingu, komunikacji, ubioru i tak dalej, bo ubiór okazuje się też na to wpływa, nie? Jest subiektywne, ale wciąż, jeżeli to dobrze rozumiesz, no to jesteś w stanie jakoś wpłynąć na to, nie? Jasne. Szymon, poruszyłeś temat motoryzacji. Ty jesteś wielkim fanem motoryzacji. Ja pamiętam, jak byłem u ciebie na szkoleniu z prospectingu, to ty wtedy jeździłeś Mustangiem. Jeździłem. Tak mi powiedziałeś. Cabrio. O, to nawet nie wiedziałem. 5-litrowym. Wspaniały był. Okej. Powiedz mi, Szymon, do jakich rozmiarów to twoja pasja urosła? W sensie dzisiaj? Tak. Nie do jakichś takich strasznie szczególnych. Mam 3 samochody, 3 samochody? Tak. To myślę, że dużo więcej samochodów. Nie? Jakby to jest takie relatywnie logiczne, nie? Relatywnie. To nie jest logiczne, kropka. Okay. To nie jest logiczne. Ustalmy to od razu z góry. I bardzo mi z tym dobrze, że to nie jest logiczne. To nie ma być logiczne, ja to po prostu lubię. Okej, ale czy traktujesz swoje samochody trochę jako inwestycja, czy po prostu... Próbuję tak sobie to tłumaczyć. Racjonalizacja zakupu wystąpiła, tak? Na przykład mam R8 z 2020 roku, których już nie produkują, która jest bardzo fajnie zrobiona i wydaje się, że powinna relatywnie tę wartość trzymać. Nie wiem, czy będzie rosnąć na wartości, ale na pewno nie będzie jakoś szczególnie dużo tracić. Mam 911 w Turbo S-ie, która z zasady jest jednym z najmniej tracących samochodów there is, jakie są na rynku po prostu. I poza tym to jest ostatni w pełni benzynowy Turbo S, jaki wyszedł, dlatego zależało mi na tym, żeby go kupić, bo kolejny już będzie albo taką miękką hybrydą, albo taką trochę hybrydą, albo w ogóle hybrydą, bo tego jeszcze do końca nie wiemy i to jest mój bet, że generalnie ostatnia w pełni benzynowa 911 w Turbo S-ie na przestrzeni lat może się też bardzo fajnie trzymać na poziomie ceny. I jeszcze Cabrio, bo Cabrio w ogóle są po prostu trochę lepiej trzymają ceny statystycznie na większości modeli. Więc tam jest jakaś rozkmina na poziomie tego, ile to traci. Ostatecznie ta pasja nie kosztuje mnie wcale aż tak dużo, mimo że te samochody kosztują dużo, bo R8 można przyjąć, że kosztuje około 800 000, Turbo S kosztuje około 1 400 000, to już mamy, 2 200 000, tak. ale umówmy się, nie wydałem tych pieniędzy, nie? To jest jakby R8 była tam przez chwilę w leasingu, potem ją wykupiłem i jest, a Turbo S po prostu leci sobie w fajnym leasingu, który kosztuje tam na przestrzeni całego deala kosztuje jakieś tam 10%, co jest znacznie taniej niż inflacja, niż utrata tego pieniądza i tego, ile mogę zarobić, jeżeli gdzieś indziej to zainwestuję. Więc ostatecznie ja bardzo lubię tą motoryzację, ale to jest wciąż na bardzo niskim ryzyku zrobione, nie? Że jakby jak trzymam te samochody, no to wydaje na nie jakiś tam mikrofragment zysków, dochodów, które generuje, nie? Właśnie kiedyś słyszałem to twoje wyliczenie, że... Tak, że samochody, które mamy łącznie nie mogą być warte więcej niż to, ile zarabiam przez 3 miesiące. Dobrze. Dobrze, super to uprościłeś. Fajnie. Szymon, ty myślisz ze swoim biznesem, to jest firma usługowa, czy ty myślisz o skręcie właśnie w firmę produktową? Nie, za żadne pieniądze. Nie. I am not a product guy. Uważam, że żeby być kimś od produktu, to są inni ludzie. Oni myślą inaczej niż ja, mówią inaczej niż ja, zachowują się inaczej niż ja i ja nie potrafię budować produktów. I też mam bardzo duży szacun do budowania tych produktów i tego, jak wiele firm to robi i ilu się udaje, a ilu się nie udaje. I jak potem trudne jest prowadzenie takiej firmy z produktem.
Ja po prostu potrafię budować dobrze firmy usługowe i szybko, i także są rentowne. No to kapitalizuję te kompetencje po prostu. Okej, czyli to nie jest tak, że tak jak wszyscy mówią, firmy usługowe ciężko się skaluje, fajnie by było mieć produkt. Nie czujesz tego. Jakby ja to rozumiem, wiesz, w branży, na przykład jesteś software house'em, nie? I ja to tam rozumiem, że mam na przykład, wiesz, 8 klientów i to jest jakieś ryzyko. Do tego rotacja jest bardzo duża w tej branży, nie? I to też jest kolejne ryzyko. Do tego jesteś bardzo mocno uzależniony od globalnej sytuacji, tego jak się cash ma, ile w ogóle kosztuje gotówka, ile kosztują pieniądze, jak wygląda sytuacja, wiesz, w korporacjach, w startupach, jak te rundy się rozkładają. Wiesz, dużo takich zewnętrznych sił, na które nie masz wpływu, gdzieś tam to był miota. No i ja w pełni rozumiem to, że oni chcą budować produkt, no bo jeszcze na dodatek mają ekipę, która ten produkt może budować siedząc na ławeczce, co też się często dzieje i tam, wiesz, 99% produktów budowanych na ławeczce, nic nigdy z nimi się nie dzieje i one nigdy nikt ich nie kupuje, ale siedzieli, budowali, no bo i tak było za darmo, no w sensie i tak miałem koszty, nie? Więc to jest inna sytuacja. Natomiast u nas na przykład, wyobraź sobie, no znowu wracamy do tematu strategii. Ciągle mi ludzie proponują, że zbuduj system CRM. Zbuduj. Bo tam zbudujesz najlepszy, nie? Pewnie, jak to rozkminisz. I nie wiem, czy tak będzie, ale wiem, że polskie CRM-y mają się tak sobie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jeżeli zbudowałbym CRM, utraciłbym naszą największą zaletę, czyli niezależność. Że mogę polecić klientowi 1 z 30, a nie jeden właściwy, nie? Utraciłbym niezależność. Trzecia rzecz. Utraciłbym super łatwy strumień cashu. No właśnie, bo ty nie budując CRM-u zarabiasz więcej niż byś zbudował CRM. Dosłownie, nie? No bo można powiedzieć, że mniej więcej na dzisiaj 1,5 miliona złotych rocznie to jest cash od producentów rozwiązań, różnych rozwiązań, który łącznie, no umówmy się, 1,5 miliona rocznie. Tak. I to jest, wiesz, no to wiadomo, że tam jest jakiś koszt, nie? No bo trzeba coś tam wytworzyć, trzeba coś tam zrobić, ale no to kasuje ten strumień wtedy, nie? Więc jest trzeci punkt. Czwarty punkt. Zanim ja bym to zrobił, koszt wybudowania tego rozwiązania. Jeszcze musiałbym wziąć jakiegoś inwestora pewnie, który, no bo nie chciałbym ryzykować tylko własnym kapitałem, nie? Nie ma potrzeby zresztą. Ja nie wiem. Jak po prostu nie potrafię tego wymyśleć, dlaczego miałoby mi się to opłacać. Co jakiś czas przychodzi ktoś do mnie i mówi, to zainwestuj tam w nasze oprogramowanie, które coś tam nagrywa, jakieś rozmowy, w których coś tam się dzieje potem i to fajne jest w sprzedaży, nie? I wiesz, ja sobie myślę tak, no okej, zainwestuję w to 500 000, zrobię wielką kampanię marketingową i sprzedam to wszystkim moim klientom i tam jest w planie rozpisane, że jak to się wszystko uda, to będzie robiło 60 000 MRR-u. Nie? I to będzie tam 1000 klientów. Ja mówię, Boże święty, nie? I w tych 60 000 MRR-u zatrudnię potem, wiesz, 4 osoby do tej firmy i coś tam i nie ma tego MRR-u, nie? Tak. Wiesz, te firmy zarabiają, dla mnie startupy tego typu są produktem spekulacji funduszy venture'owych, nie? Stąd się bierze ich wartość. Jak weźmiesz większość normalnych tych startupów, większość na rynku i teraz przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich startupów, które się bootstrapują w większości i bazują na budowaniu wartości dla klienta, a nie dla inwestorów. Ogromny szacun, nie jest ich tak dużo i kłaniam się w pas, jak widzę wyniki i w ogóle podziw po prostu nieskończony. Ale jest część startupów, które poza środowiskiem tych funduszy nie mają żadnej wartości. Boże święty, oni robią 6 milionów przychodu w 6. roku funkcjonowania, mają 8 milionów kosztów i wiesz, hurtownik dywanów z Białegostoku robi lepszy biznes niż oni, oprócz tego, że nie ma klientów na hurtownika dywanów z Białegostoku, więc sam jego biznes nie ma wielkiej wartości, a tu sam ten biznes ma wielką wartość, ale czy ma rzeczywiście, czy przypadkiem ta wartość nie jest właśnie rezultatem spekulacji tych funduszy, w których jeden w rundzie drugiemu, w rundzie trzeciemu i ta wartość rośnie, no bo umówmy się, czy to jest warte 10 razy przychód, czyli 60 milionów złotych biznes, który pali 2 miliony, nie? I jakby być może gdzieś tam w 20 roku on gdzieś tam jest wyliczony, żeby... No tak, no to się przyjęło trochę w startupach, że ten 10 razy przychód rzeczywiście przy tych dynamikach to jest wycena i... No i widzisz, nie? Ale tak jak mówisz, ona jest napompowana w większości. No i teraz jest ten 1%, jakiś tam, promil tych startupów, którym to się udało i które tam dotarły do tego świata, do tego nieba, no i dzięki temu ta spekulacja ma sens. No bo gdyby część startupów nie odniosła tego wielkiego sukcesu, no to te wielkie fundusze nie miały
miałyby jak się zakładać i grać na tej spekulacji o to, kto komu się uda, komu się nie uda. No ale ostatecznie musimy też wiedzieć, że to się odbywa często kosztem tych ludzi wewnątrz tych startupów, nie? I po prostu dla mnie ten rachunek prawdopodobieństwa tego typu produktów jest dramatycznie niski, nie? A ja nie czuję w sobie kompetencji, może jeżeli kiedyś wpadnę na pomysł, w który naprawdę uwierzę, nie? I naprawdę będę widział, że to ma ogromny sens, spoko, może się podejmę. Najzwyczajniej na dzisiaj nie wymyśliłem takiego pomysłu. Okej. A masz takie aspiracje, jak niektórzy przedsiębiorcy, trochę tak myślę, że to mogłaby być naturalna ścieżka, żebyś stał się właśnie takim angelem trochę? Jestem. Właśnie inwestujesz w jakieś spółki, tak? I jak to w ogóle idzie? To się zwraca? Nie. Okay. Na razie nie, ale wszystko, co mam zainwestowane, to mam zainwestowane na długim horyzoncie, nie? I to też nie są ogromne kwoty. Myślę, że łącznie mam zainwestowane na takich rundach angelowych, nie wiem, 300-400 tysięcy w totalu, we wszystko. Okej, no to rzeczywiście. To też nie jest jakby, że tam, wiesz, wyskoczyłem z 20 milionów kapitału i zacząłem inwestować w startupy, nie? Jakby nie mam też doświadczenia. Bardziej opieram się na kontakcie ludzi, z którymi się dobrze znam i którzy po prostu czasem mnie zapraszają do jakiejś rundy i jeżeli jakby spodoba mi się to, co robi spółka i to ma sensowny plan i tak dalej, to mogę wejść, ale też na niewielkim kapitale i zobaczyć, co się stanie, nie? Spoko, czyli na razie to traktujesz jako trochę grę na giełdzie, tak? Tylko taką bardziej ryzykowną. Nawet nie. Traktuję to jako po prostu hazard, no. Okej, jako kasyno. Takie kasyno, no bo tak uda się albo się nie uda. No, masz 50% szans na jedno i drugie. Pół na pół, uda albo nie uda. Tak. Szymon, czy tobie się chce jeszcze prowadzić podcast pod tylu odcinka? Jak skończyłem wyzwanie NSM na 1,5 roku, bo 1,5 roku temu zacząłem nagrywać wyzwanie NSM, bo miałem takie poczucie nudy i w ogóle, że coś bym zmienił, nie? No i sobie zrobiłem wyzwanie, które zajęło 1,5 roku. Było dla mnie super trudne, żeby je poukładać, nagrać i zebrać w całość. No i teraz jak wrócił normalny podcast NSM, to znowu się jaram. Okej. Czyli nie planujesz w ciągu najbliższych 5 lat skończyć podcastu? Nie wiem, szczerze, nie wychodzę tak daleko. Na pewno planuję w ciągu najbliższych 5 lat odciąć wizerunek grupy od mojej twarzy. W sensie może nie tyle odciąć, co sprawić, że nie jest on jakimś istotnym elementem, no bo to mi otwiera dużo drzwi do sprzedaży grupy na przyszłość i też do tego, że tam kilka osób w organizacji będzie mogło się czuć autorami też tego sukcesu. To też jest super ważne. Nie chcę być jedynym gościem, który to robi. Zresztą już to się dzieje, nie? Że Iwona teraz ostatnio ma bardzo dużą falę popularności i fajnie zaczęła wypływać. Filip się bardzo fajnie... Wczoraj mieliśmy rekordową sprzedaż szkolenia w naszej historii w ciągu jednego dnia, bo był wzrost cen na szkoleniu Filipa. No i to Filip wziął rekordowy wynik historii, wyższy od moich, nie? Więc jakby... Super. I ekstremalnie fajnie, nie? No. Ale ekstra, nie? Fajnie się patrzy, jak ludzie z twojej grupy też rosną, nie? No i wiesz, jakby mamy na to większy plan, jak to zrobić, żeby to było możliwe. Nie? On się tam w tle powoli dzieje i tam myślę, że tak do roku po tym wywiadzie to już będzie dużo rzeczy widać nowych. Spoko, to po pół pewnie. Zobaczymy. Dobra, powiedziałeś fajną rzecz kluczową w jednym z podcaście, który nagrywałeś, że istnieje duża grupa ludzi, która jak wchodzi i widzi, że jest głębia, właśnie a propos twojego wyzwania w podcaście, to oni mówią, że to ja nie chcę, wychodzą, nie? I że ty zbierasz taką bardzo fajnie skoncentrowaną grupę ludzi na tym swoim podcaście. Wydaje mi się, że tutaj w tym podcaście też będą ultra zawodnicy, tylko bo kurczę, to jest... Nikt normalny nie wytrzyma na takie tematy. Dokładnie, nie? I to będzie bardzo specyficzna grupa ludzi, pewnie mała. I teraz czy to właśnie od samego początku był twój zamysł, czy to wyszło jakoś przypadkowo, że to sobie... Przypadkowo. Nie, po prostu miałem takie poczucie, że jakby jak projektowałem podcast, to sobie wypisałem, co mnie wkurza w podcastach. I wypisałem sobie, że wkurza mnie poziom ogólności i wkurza mnie wielu tych, że są wywiady, że to mnie wkurza, że to mnie irytuje, że jest wywiad i że pierwsze 35 minut zajmuje przedstawienie gościa. Okej. I jakby... Tak jak u mnie trochę. Być może. No ale masz inny pomysł strategiczny, masz dłuższy odcinek i wiesz, przynajmniej nadrabiasz czymś, nie?
No tak, bo tam się kończy odcinek, jak już gościa przedstawił. Tam jest 45-minutowy odcinek, wiesz, 20-30 minut się przedstawiali. Ale to tak, to też mnie wkurzało zawsze. I ja sobie wypisałem, że w sumie to jakby czego im brakuje wśród tych podcastów? No to brakuje im po prostu, że chłop siedzi i opowiada o tym, jak to robić. I tyle. To się wzięło gdzieś tam w trakcie, a potem się okazało, że poziom głębi w twoim kontencie jest najlepszym kwalifikatorem dla klientów, nie? Że rzeczywiście to, co powiedziałeś, że jak są tacy ludzie, którzy wierzą, że sprzedaż jest prosta, wystarczy iść i gadać, to w 5 minucie mojego podcastu wychodzą. I zarąbiście, bo i tak nie są moimi klientami. Jeżeli ktoś wierzy w to, że świat jest nieco bardziej skomplikowany i że warto się uczyć, rozwijać i tak dalej, no to zostaje, słucham, z czym się może zgadzać, z czym się może nie zgadzać, może to oceniać też, nie? Tak bym zrobił, tak bym nie zrobił, to uważam, że jest prawda, to uważam, że nie jest prawda i do tego się to sprowadza, nie? I też jest tak, że jeżeli ktoś nie ma takich głębokich rozkmin, no to i jego to nie interesuje, no to też nie jest naszym klientem, nie? I to jakby, no to spoko. I to jest super, że rzeczywiście wokół podcastu się zgromadziła rzesza takich osób, nazwałbym to niebanalnych, nie? Że tam samo założenie, a propos ego, bo o tym rozmawialiśmy, że siedzisz i słuchasz obcego chłopa, który się wymądrza przez, nie wiem, godzinę i już cię wsadza do innej szufladki jako człowieka, tak. Nie? Że jesteś otwarty w ogóle na to, że ktoś ma jakąś wiedzę, jesteś jej ciekawy, chcesz ją wysłuchać, więc samo to sprawia, że ci ludzie są inni i to jest częsta refleksja konsultantów, których zatrudniamy, którzy wcześniej pracowali na freelancie na przykład i do nas wchodzą i mówią, że kurczę, ci klienci są jacyś tacy inni. Nie? Bo jacyś ciekawi są, chcą wdrażać, rzadko oporują, że jakby nie ma takich, że te patologii, o których opowiadałem, że tam ktoś robi mobbing i tak dalej, to jest turbo rzadkość, to się zdarza bardzo rzadko, nie? I jakby, kurczę, to z tego się bierze. Dobry kwalifikator macie. Tak, i to jest mega, nie? Że takie rzeczy mogą się zdarzyć bez większego planowania. Potem trzeba je umieć namierzyć i sobie odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza dla mojego biznesu. Ale ostatecznie super, kropka. Mówiłeś u Przemka w podcaście. Pozdrawiam Przemka. Teraz brudy takie będziesz wyciągał na mnie? Nie, to nie żadne brudy. Myślę, że chcę po prostu pogłębić, nie? No. Że podczas nagrywania swojego podcastu, że jeszcze przez pierwszy rok nie byłeś gościem, który dotrzymywał sobie słowa. Albo jeszcze przed podcastem. I teraz powiedziałem, że jak nie wytrzymam 100 odcinków, to jestem szmaciarzem. No, ja mam podobnie. Nie? Ja tutaj wiesz, bo wiesz o tym, że to jest mój drugi projekt. Nie? Pierwszy po prostu zakopałem, bo tam nie było celu. Nie? Tu jest cel. Jest tak, wyraźny. Tak, jest cel. I optymalizuję pod jedną rzecz, a nie pod 50. Super. I jak sobie wyrobiłeś, ale tak naprawdę tą cechę, że zacząłeś ufać sobie jako człowiekowi? Czy masz na to framework, proces? Nie, myślę, że to jest trochę ta sama odpowiedź, co w przypadku tego alkoholu, nie? Że tam sobie zaufałem, że jakby dam radę i że rzeczywiście to daje coś dobrego dla mnie. Myślę, że też mam takie przekonanie, że jednak to ufanie sobie to jest raczej kwestia też stryka, który właśnie przechodzisz. Że jak przerwiesz tą pętlę zaufania do siebie, zrobisz coś głupiego, to potem możesz przerwać wszystko, co było wcześniej. Nie? To pewnie część z was może się z tym spotykać, że mam dietę i potem raz pójdę na kebaba, poszło i nie ma diety, nie? Że raz sobie popuściłem i nie ma. No i rzeczywiście dbam o to, żeby sobie ufać, ale to dla mnie oznacza, że jeżeli coś sobie obiecuję, że coś zrobię, to po prostu to robię. Nie? Dzisiaj to też oznacza, że trzeba naprawdę się postarać, żebym coś obiecał, że jakby bardzo mocno uważam z obietnicami, z tym, co komu zrobię, a czego nie zrobię. Że na przykład jeżeli zgodziłem się, że przyjadę do ciebie do podcastu, to nie pozwoliłbym sobie nie przyjechać potem. Nie? I może by doszło do tego, że musiałbym przełożyć, bo coś się wydarzyło, ale na pewno bym przyjechał. Nie? No i raczej to jest wynik mojej obserwacji, że po prostu jest część ludzi, którzy się zobowiązują do czegoś i potem tego nie dotrzymują i ja nie wiem dlaczego. Nie? Że zawsze miałem taką rozkminę, że no to ja panuję nad tym alkoholem, czy to on panuje nade mną? To ja panuję nad tym, co robię, czy ta ekipa ludzi, którymi gdzieś poszedłem, panuje nad tym, co ja robię? Nie? Czy to, co ja robię, jest wynikiem tego, że naprawdę chcę to zrobić, czy jakiejś presji społecznej, że ktoś mi wmówił, że tak trzeba robić? Nie? I na przykład
To samo też dotyczy motoryzacji, nie? Że ja też bardzo długo dawałem sobie wmówić, że żeby tam kupić samochód, to coś tam musisz być na jakimś etapie, bla, 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 nie? Kurde, ja mam to policzone po swojemu, w jakiś tam własny sposób i ja uważam, że chcę i koniec. I mam do tego swoją jakąś logikę, że to jest przemyślane. Znowuż nie, że trzymam się bezsensownie tego zdania, tylko mam jakąś rozkminę za tym. No i git, no i idźmy dalej, jest nie? twoja. Tak. I ufanie sobie jest mega kapitałem, nie? No bo wiem, że jeżeli dzisiaj bym powiedział, że chcę nagrywać podcast kolejne 10 lat i miałbym do tego powód, to bym nagrywał. I to jest zajebiste, nie? To jest w ogóle uwalniające, nie? Jeżeli dzisiaj na przykład bym się dowiedział, że nie wiem, że jestem na coś chory i musiałbym coś robić przez rok, to bym to robił. Bo już mam do siebie zaufanie, że po prostu jeżeli coś muszę zrobić, to zrobię, kropka. I to też wpływa pewnie na cały team, nie? Że jeżeli coś trzeba zrobić, to zrobimy po prostu najzwyczajniej w świecie. I pewnie nie ma co dookoła tego bić jakoś bardzo piany. Po prostu rób rzeczy, które kurczę powiedziałeś, że musisz robić. I to jest w ogóle też historia tego biznesu w sumie, gdyby się na tym zastanowić. Bo byśmy nie zrobili nic wielkiego. Tak serio, gdyby się na tym porozkminić. No, jakby opisaliśmy strategię. Wszyscy wiedzą, że trzeba opisać strategię, nie? Zrobiliśmy mądrze komunikację marketingową. Wszyscy wiedzą, że trzeba dobrze opisać swoje usługi. Zrobiliśmy podcast i zrobiliśmy tak, żeby on był wartościowy i żeby go nagrywać regularnie. Wszyscy wiedzą, że tak trzeba, nie? I w sumie to szybko podejmowaliśmy zapytania klientów. Wszyscy wiedzą, że tak trzeba. I w sumie to badaliśmy ich potrzeby. No bo wszyscy wiedzą, że tak trzeba. A potem jeszcze argumentowaliśmy, dlaczego to jest dla nich dobre i przyliczyliśmy cenę, żeby była logiczna. Kurde, wszyscy wiedzą, że tak trzeba. Naprawdę nie ma w tym nic wielkiego. Ja rozumiem, że jest jakby że jest część takich magików, którzy chcą do tego dopisać jakąś, nie wiem, niesamowitą część magii i tak dalej, ale dlatego my robimy ten consulting, bo tej magii tam nie ma, nie? To jest po prostu zestaw określonych zadań, a konsultant największą rolę, wiesz, jaką pełni? Tego, że on przyjeżdża do tej firmy i trzeba znaleźć na to kurka czas. I trzeba się skupić na cały dzień. I daje przestrzeń. Dokładnie. I trzeba się skupić na cały dzień na jakimś zagadnieniu. I to, że on prowadzi i robi taką mediację z zewnątrz, czyli potrafi ci powiedzieć prawdę, jest lustrem. Konsultant jest efektywnie lustrem, w który ci mówisz, słuchaj, głupio zrobiłeś, na przyszłość tak nie rób, na to uważaj, posługuje się faktami, nie? I tyle. W tym naprawdę nie ma wielkiej magii, nie ma wielkiego czarowania. To są proste rzeczy, które po prostu trzeba kurka iść i zrobić, nie? I uważam, że bardzo dużo ludzi, tak jak ty robisz ten podcast, no, trzeba zaprosić gościa. W miarę sensownego. Potem trzeba być przygotowanym i zadać mu dobre pytania. Ale teraz poglądaj wywiady na YouTubie i sobie zadaj pytanie, ilu z nich miało przygotowane ciekawe pytania, nie? Żadny. Dramat, nie? Tak, wszyscy wiedzą, że to trzeba zrobić, a ilu to robi, nie? A potem jakby zorganizuj jakoś studio, zrób tu jakąś lampkę, nie? Wiesz, zadbaj, żeby były 3 kadry, potem zmontuj to tak, żeby to było dobrze oglądalne, zadbaj o dźwięk, zadbaj, żeby on też był dobrze słyszalny. Jakby, stary, mówimy o podstawach, ale właśnie setkach rzeczy, nie? Ale dokładnie, nie? I po prostu just do it, nie? Tak. I to na początku nie musi być idealne. Też kadry w twoich pierwszych wywiadach są skrajnie inne niż... Wiesz, dziękuję bardzo. Taki wielki kadr i taki mały człowiek gdzieś tam na samym dole, nie? Wiesz co, ty jesteś taki miły, nie? Właśnie o tym mówiłem, nie? Bo one są tak spierdolone, że ja nie mogę na nie patrzeć, ale... Są straszne. Ale są. Ale są, o to chodzi właśnie. I nic z tego, nie? I teraz Tim Ferriss. No. Przysłuchaj kiedyś pierwszy odcinek jego podcastu i ostatni. Tak, oczywiście. I świetnie. Ale wczoraj, jak wysłałem kadr z ostatniego podcastu do mojej kobiety, ona powiedziała: pojebany jesteś, ty film kręcisz? A ona jest w mediach, więc ona wie, jak się robi dobrą klatkę. Nie? Piękna sprawa. Więc... Gratuluję. No. Szymon, mam do ciebie ostatnie praktycznie pytanie, jeszcze przed ostatnią częścią, bo jeszcze mam taką dziwną część. Okay. Ostatnio znajomy się do mnie odezwał właśnie a propos podcastów, że też chce robić podcast i tak stwierdził, że może się mnie coś poradzi. Nie wiem, dlaczego ludzie do mnie dzwonią. I wyszedł twój temat w ogóle w rozmowie. Tak w ogóle dziwnie, bo nie wiem, czy on sobie będzie życzył, więc nie wymienię jego, ale pozdrawiam serdecznie. I on wspomniał o tym, że ty to jesteś przykładem takiego gościa, który stawia bardzo wysoko swoje życie rodzinne nad pracę i tak dalej. I
I teraz właśnie ja też tak sobie później dopiero się Chciałbym, otrząsnąłem. żeby tak było. Nie? Dopiero później się otrząsnąłem. I tak właśnie chciałbym albo ten mit zdmuchnąć właśnie z ciebie i porozmawiać chwilę o tym, że ja pamiętam, ty miałeś, kurczę, nie pamiętam liczby, ale ty mi wtedy mówiłeś 220 albo 260 albo 320 dni szkoleniowych w roku, no to kurczę, tam nie ma miejsca na rodzinę. Nie było, nie? Kropka. Nie? Tak, jakby ja de facto na powiedzmy te 3 lata byłem wycięty z życia rodzinnego. Skupiałem się głównie na tym, że jeździliśmy rzeczywiście raz, 2 razy w roku na jakieś tam wakacje i miałem 1 dzień w tygodniu zarezerwowany albo sobotę, albo niedzielę, zazwyczaj sobotę, na to, żeby tam spędzić czas z dzieciakami. No i Bo w niedzielę podcast. Bo w niedzielę podcast i praca i przygotowanie, bo zwróć uwagę, że ja od poniedziałku do czwartku, a czasami do piątku byłem u klientów, więc tak naprawdę niedziela to był dzień, kiedy ogarniałem tematy firmowe, nie? Najczęściej. I nie, to jakby to był dramatyczny czas, nie? I potem jeszcze wpadłem w tą pętlę skalowania, czy ja musiałem to kontynuować, no bo jak nie, to nie miałem na te koszty, na tych ludzi, co to pozatrudniałem, na wszystko, co wymyśliłem. W związku z tym nie mogłem się z tego uwolnić. Tak naprawdę efektywnie się z tego uwolniłem gdzieś na początku 2023 roku. No. Tak realnie, nie? Że mi się to udało zrobić. To, co zacząłem praktykować, co mi bardzo pomogło, to co roku zacząłem wyjeżdżać. Wyjechałem pierwszy raz, Chryste Panie, 2023 był trzeci, czyli 2022, 2021. Pierwszy raz wyjechałem na 6 tygodni za granicę po prostu mieszkać i pracowałem z Teneryfy i mieszkałem z dzieciakami i tak dalej. I to mega rzecz w ogóle, bardzo polecam, no bo nie nadwyrężam biznesu, ale spędzam dużo czasu z dziećmi. Potem w kolejnym roku wyjechałem do Hiszpanii na 6 tygodni, potem wyjechałem rok temu na Florydę na 6 tygodni, a teraz wyjeżdżam do Portugalii na 6 tygodni. Przywożę tam rodzinę, mamę, ciocie i tak dalej. Zarząd tam przywożę też na 2 tygodnie, 16 osób będzie w jednym domu w ogóle. Piękna sprawa, stary. Ekstra. Tak, i mam taką higienę teraz, że zawsze latamy tuż po świętach Bożego Narodzenia na 2-3 tygodnie jakiegoś urlopu. Potem mamy ten czas, że gdzieś mniej więcej kwiecień, maj, jesteśmy te 6 tygodni za granicą. Potem mamy 2-3 tygodniowe wakacje po środku wakacji, tam lipiec, sierpień, bo wtedy ruch w biznesie jest najmniejszy. I potem wiem, że od września do lutego, marca, tak jak teraz siedzimy oprócz tego krótkiego wyjazdu, jest wysoki sezon, najwyższy. Jest strasznie dużo pracy, dużo konferencji, wyjazdów, rzeczy do zrobienia i tak dalej. I w związku z tym to moje zaangażowanie, ono jest jakby nierówne w ciągu roku. Jest bardzo wysokie od kwietnia do sierpnia. Ekstremalnie wysokie, praktycznie jestem ciągle z dziećmi, ciągle w domu i tak dalej. No i później, no teraz na przykład jestem, 4 dni w Warszawie, łącznie z sobotą, bo w sobotę też prowadzę na IRSM-ie, prowadzę akademię. Więc jakby wydaje mi się, że dzisiaj mam już bardzo fajną równowagę tych wszystkich obszarów. Taką, że mógłbym tak lecieć pewnie 10-15 lat i jest okej. Wszystkie strony są zadowolone, i biznes, i rodzina, i tak dalej. To, co było wtedy, no to... No hardcore. Hardcore, nie, po prostu. Okay. I to jeszcze o tyle jest ciekawe, że ja wtedy robiłem około 18-20 dni z klientami miesięcznie i dawałem radę skalować biznes, a konsultanci nasi, pozdrawiam, robią te 12 dni w miesiącu i w ogóle, wykasują płuca niektórzy, nie? Więc jakby tu pokazuje skalę tego wysiłku wtedy, że jakby był ogromny po prostu, nie? To właśnie Franek mówił, że on zrobił tak, że on to wszystko przechodził tylko razy 10, jak mu pracownicy się skarżą, nie? Że słuchajcie, to nie wmówisz mi, że się nie da, nie? No i wiesz, i rzeczywiście nie wmówią, ale ja też muszę mieć świadomość, że nie mogę zmusić kogoś, żeby kochał moje dzieci, nie? Oczywiście, to nie jest ich firma. No właśnie, oni muszą mieć komfort, nie? No i spokój, niech mają. Zajebiste. No i tym miłym akcentem możemy zakończyć. To jest część, Szymon, dla ciebie w moim podcaście, żebyś ty mógł zrobić jakąś reklamę swoich usług. Śmieję się, nie wiem, co miałbym ci zaoferować, ale ogólnie ludziom oferuję to. Możesz dać ludziom jakiś, nie wiem, dobrą myśl na koniec, a zaraz jeszcze przejdę tylko dla ludzi, którzy są zapisani do newslettera. Taki mam kawałek, jedną myśl, więc to jest dla ciebie czas, żebyś, nie wiem, skorzystał z mojego mikrozasięgu w porównaniu do twojego. To skorzystam, jeżeli pozwolisz. Jeżeli interesuje was nowoczesna sprzedaż i marketing,
koniecznie posłuchajcie podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. I wydaje mi się, że ludzie sami skumają, że po tym odcinku warto wejść i zobaczyć. Mogę dać instrukcję obsługi. Podcast dzieli się na 3 fazy. Faza pierwsza do 199 odcinka, to są po prostu podcasty, do 149 odcinka, przepraszam, to są po prostu podcasty na wiele różnych tematów. Potem od 150 do 200 jest 50 odcinków, tak zwane wezwanie NSM, które pomaga zrobić transformację albo w sprzedaży, albo w marketingu. Tam są 2 serie, seria niebieska, seria fioletowa, sprzedaż i marketing. I potem ta seria się niedawno skończyła. Do wygrania jest 200 000 złotych dla firmy, która zrobiła najciekawszą transformację. I teraz podcast wrócił do normalnych tematów, więc jeżeli chcecie coś poukładać, to wyzwanie NSM, a jeżeli nie, to losujecie temat z listy przed nim albo po nim i po prostu słuchacie. Zajebiście. Podlinkujemy oczywiście wszystkie media i tak dalej. Dzięki bardzo. Mam taki zeszyt dla ludzi właśnie, którzy są na naszym bezpłatnym newsletterze. Bardzo rzadko w skrzynkach. Okej. Rzadko cokolwiek wysyłamy, ale jak już wysyłamy, to ma wartość. Taki jest przekaz. A rzadko, bo to jest MVP jeszcze. I chciałem, to jest napisane przez jednego z naszych gości i to jest takie połączenie między nim a nami. I ja to teraz przeczytam pierwszy raz, bo też tego nie czytałem. I to jest prawdopodobnie pytanie, ale różnie bywa. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym Ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję Ci, że nie będę używał automatek z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.